Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 10 lutego 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 85. odcinek NT Live. Dzisiaj w kolejnej rozmowie, w kolejnych rozważaniach o medycynie przedszpitalnej. Witam wszystkich Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Cieszę się, że już pierwsze osoby nas oglądają, tak jak wskazuje tutaj nasza techniczna właśnie podpowiedź. Cieszę się, że już pojawiają się pierwsze komentarze, które pod wydarzeniem możecie Państwo zamieszczać. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli Państwo napiszecie do nas, skąd nas dzisiaj słuchacie, skąd nas dzisiaj oglądacie, dodając oczywiście hashtag NTLive. Drodzy Państwo, naturalnie jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają nasze działanie, dzięki którym możemy docierać do coraz większej liczby odbiorców, widzów i słuchaczy NTLive. Cieszymy się bardzo, że zaglądacie do nas Państwo bardzo regularnie, są z nami stali widzowie, stali słuchacze. Bardzo również cieszy nas fakt, kiedy pojawiają się nowe osoby, które dowiadują się, że Nordic Striget NTLive funkcjonuje w przestrzeni internetów. Szczególne podziękowania kieruję do Lukas Felczer, Ratunkowa w Roztoce, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego i ukłony dla pana Marka Maślanki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest z nami również ratownik na Wyspach, jest Prehospital Blog, Paramedyk Polarne Ratownictwo, ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja i dzisiaj w sposób wyjątkowy SPZOS rejonowe, Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Akademia Śląska w Katowicach, których wszystkich pracowników i wszystkich studentów przede wszystkim witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, zanim jednak przejdziemy do głównej części naszego spotkania, zaprezentowania gościa i porozmawiania o ważnych dla nas tematach, to pozwolicie Państwo, że słów kilka przekażę do naszych strażaków, ratowników, którzy od ponad 4 dni są w Turcji, są na pograniczu również z Syrią, gdzie jak wiecie, drodzy Państwo, doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi z wieloma wtórnymi wstrząsami. W skład grupy Husar Polan jest włączonych 76 strażaków, 5 ratowników medycznych, są również czworonogi psiaki, które są przygotowane do poszukiwania osób, jest ich 8, jest ponad 20 sprzętu, które zostało wysłane z Polski. I dzisiaj jak dostaliśmy informację, jak ona została zamieszczona przez Państwową Straż Pożarną, polscy strażacy zostają przynajmniej do czwartku, do 16 lutego i tutaj ta decyzja zapadła między innymi przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i komendantem głównym PSP. Drodzy panowie, wszyscy, którzy mają wpływ na to, co się teraz tam dzieje, życzymy wam powodzenia, dziękujemy za waszą pracę, jesteśmy z was bardzo dumni i jesteśmy przekonani, że wasza ciężka praca, zaangażowanie przyniesie jeszcze więcej dobrych efektów. Już teraz uratowaliście wiele żyć, wiele istnień, jesteśmy wam bardzo za to wdzięczni. Drogą przypomnienia, drodzy Państwo, drodzy widzowie, słuchacze, nośmy odblaski, jeszcze trochę do wiosny, jeszcze trochę do lata, ale wydaje mi się, że warto nosić taki odblask założony gdzieś tam na przedramieniu, na kurtce, niech wisi, byśmy byli widoczni, byśmy nie narażali się niepotrzebnie na wszelkiego rodzaju zagrożenia, których, jak wiemy, na drogach bardzo dużo. A dzisiaj, drodzy Państwo, w rozmowie o medycynie przedszpitalnej na żywo w NTLive zaprosiliśmy bardzo wyjątkowego gościa. Jak każdy gość jest wyjątkowy, dzisiaj szczególnie bliski samemu tematowi, jakim jest przyszłość ratownictwa medycznego i medycyny przedszpitalnej właśnie. Nasz gość ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne oraz stopień drugi uzyskał na kierunku zarządzanie. Ukończył również studia podyplomowe zarówno z zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia oraz prawo w ochronie zdrowia oraz ukończył studia podyplomowe na poziomie MBA. Uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, później uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie nasz gość pracuje na stanowisku dyrektora rejonowego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu oraz jest kierownikiem katedry Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Śląskiej w Katowicach. Jest również zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Emergency Medical Service, współorganizatorem wielu konferencji, sympozjów,
Jest również członkiem wielu towarzystw naukowych, grup eksperckich w Ministerstwie Zdrowia i z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Warszawy. Wyróżnione nagrodą błogosławionego Gerarda przyznawaną przez ministra zdrowia oraz nagrodę prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia wybitne naukowe. Autor ponad 200 publikacji naukowych, recenzent wielu renomowanych czasopism, współtwórca prospektowych badań rejestru nagłego zatrzymania krążenia, Analysis of Out of Hospital Cardiac Arrest. Jest też inicjatorem stworzenia ogólnokrajowego rejestru nagłych zatrzymań krążenia, Registry Out of Hospital Cardiac Arrest, tak to się pięknie w języku nazywa. Jest również jednym z inicjatorów wprowadzenia mierników jakości w systemie PRM-u, o których z pewnością dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać. Szanowni widzowie i słuchacze, jest z nami dzisiaj pan profesor Akademii Śląskiej, doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pan Klaudiusz Nadolny jest z nami w NT Live. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie wszystkich. Tak na początku bardzo się cieszę z tego zaproszenia, nie ukrywam, że jest to dla mnie również duże wyróżnienie i duże wydarzenie. Natomiast tutaj też jakby poza anteną z redaktorem Jackiem jesteśmy na ty, także moja propozycja, jeżeli się zgodzisz, żebyśmy sobie nie panowali, tylko byli na tym, że będzie łatwiej. Zresztą też myślę, że wiele osób, które nas będzie słuchało, mam nadzieję też będzie aktywnych, też myślę, że na drodze gdzieś tej kariery ratowniczej spotkaliśmy się, także bardzo się cieszę z tego spotkania. Nie powiem, że się obawiam, natomiast myślę, że też pytań będzie wiele i tematyka też bardzo, bardzo ciekawa, a nie ma też co ukrywać, że w ostatnim czasie, czy obecnie jesteśmy na etapie, można powiedzieć, historycznych zmian w zakresie nie tylko systemu państwowego ratownictwa medycznego w Polsce, ale również dotyczące zawodu samego ratownika medycznego, więc myślę, że to jest taki czas i te elementy, te rzeczy, które będą teraz w tym okresie czasu decyzje podejmowane, czy pewne kroki, to przez następne x lat tak naprawdę możemy to budować, także myślę, że tutaj czas jest bardzo ważny i bardzo istotny. Ja też się postaram oczywiście wykorzystać tą wiedzę, którą mam z zakresu. Też myślę, że będę dużo mówić, mam nadzieję, z moich własnych Zapowiada się, że tak. Moich własnych spostrzeżeń. Natomiast no, myślę, że tutaj jestem otwarty i mogę się już doczekać na pytania, Jacku. No bo właśnie, teraz, kiedy pan profesor Klaudiusz tak pięknie wprowadził nas do tego ważnego spotkania, pojawiają się również profile państwa. Nasi widzowie, słuchacze już zaznaczyli swoją obecność w NT Live. Już w tej chwili ogląda nas ponad 145 osób. Nie wiem, drogi Klaudiuszu, kiedy ostatnio tyle osób Cię oglądało i słuchało, ale zapewniam Ciebie, że to są naprawdę wspaniali widzowie i słuchacze i merytorycznie myślę, że tutaj będzie dzisiaj grubo. Jestem o tym bardzo przekonany. Cieszę się i też jestem generalnie zadowolony, że tyle osób dołączyło i myślę, że to spotkanie będzie takim też dla nas wszystkim walorem naukowym, edukacyjnym, nie tylko dla nas tutaj, ale też dla wszystkich tutaj widzów. I wszystkich serdecznie też witam i pozdrawiam. Będą się te osoby pojawiać na ekranie. Pozdrawiacie nas Państwo z różnych miejsc. Jesteście zarówno w domu, jesteście może już na wypoczynku, no bo weekend mamy, więc trzeba odpocząć, trzeba się zrelaksować, trzeba iść na imprezę, wyszaleć się, bo tak trzeba. Jesteśmy medykami, robimy fajną robotę, ale przede wszystkim jesteśmy ludźmi i dbajmy o tę naszą również sprawność, która jest potrzebna. I cześć, Jacek Wawrzynek. Pan doktor Jacek Wawrzynek naście dni temu był z nami. Cieszę się bardzo, że jest dzisiaj również z nami. W tej takiej naprawdę fajnej atmosferze jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie nam mijało. Drodzy Państwo, śledźcie dzisiaj bardzo uważnie nasze spotkanie z dwóch względów, może nawet z trzech, albo nawet czterech. Dzisiejsze pytanie to propozycje widzów i słuchaczy w trakcie naszych spotkań, naszych rozważań na temat medycyny przedszpitalnej, na temat rozmów o ratownictwie medycznym, o których nieraz już żeśmy rozmawiali. 85 odcinków, znakomita większość to odcinki o ratownictwie medycznym. Jestem chyba przekonany, że udało się przez te tyle odcinków już skonstruować taki scenariusz, który Państwa powinien zainteresować.
prosimy raz jeszcze, zaznaczcie swoją obecność, dopisując hashtag, by w tych internetach było jak najłatwiej nas odnaleźć. Wiecie, drodzy Państwo, że Facebook to algorytm matematyczny, który uwielbia takie wspólne mianowniki. Drogi Klaudiuszu, pozwolisz, że jeszcze odniosę się do tego, co się wydarzyło 4 dni temu. Pozwoliłem sobie na samym początku zwrócić się do naszych strażaków, ratowników, do fajnych ludzi, którzy nie tylko robią świetną robotę w Polsce, z nami wspólnie, z ratownikami medycznymi, kiedy jedziemy na wypadek, kiedy jedziemy na zdarzenie, kiedy jest z nami policja, są strażacy, są medycy. Jesteśmy naprawdę zgranym zespołem. Powiedz mi proszę, jak ty jako szef stacji, dużej stacji, jako człowiek, który ma z tym naprawdę duży związek, przede wszystkim jako ratownik medyczny, bo jesteś ratolem naszym, jak ty się zapatrujesz na powagę tej sytuacji i logistykę przygotowania takiego przetransportowania fachowców w bardzo trudne warunki środowiskowe, klimatyczne, no i to, co się tam wydarzyło, to jest naprawdę wielka tragedia. No, oczywiście, niewątpliwie tak naprawdę tutaj to wydarzenie, które miało miejsce na terenie Turcji i Syrii, jest ogromną tragedią, tak, 20 000 ofiar, myślę, że niestety, ale ta liczba będzie jeszcze wzrastać. No już jest kolejna 4. doba, jak mówiłeś, więc prawdopodobnie już będzie bardzo trudno uratować kolejnych ludzi. Natomiast oprócz jakby samego bardzo dużego zatężeniu, trzęsienia ziemi, mnóstwo wtórnych również, natomiast przede wszystkim też to, co utrudnia, to jest ta niesprzyjająca pogoda, bardzo mroźno. Temperatury podchodzą po -8, a gdzieś tam właśnie w Milonach Górskich nawet dzisiaj słyszałem, że do -18 stopni. I tak naprawdę tutaj bardzo myślę, że warto podkreślić też słowa tutaj przedstawiciela WHO, że tak naprawdę to, że tyle tysięcy ofiar zginęło w trakcie trzęsienia ziemi i teraz przez te parę dni, to my tak naprawdę mamy, to nie koniec naszego wyzwania. Te wyzwanie, mam takie wrażenie, jeszcze większe, bo kilkaset tysięcy osób tam jest, które żyją, które potrzebują podstawowych rzeczy do życia, wody, żywności, leków. Jak już wspomniałem, jest temperatura bardzo, bardzo niska, natomiast my jako Polacy, myślę, że tutaj nie tylko strażacy, ale też w ogóle inne służby, no bo też ratownictwo górnicze, tak, też inne służby. Jesteśmy też doświadczeni, tutaj nasi ratownicy są doświadczeni w zakresie tego typu zdarzeń. No przecież rekordowy czas, jeżeli chodzi o w ogóle jakby zorganizowanie się tak naprawdę i kwestia gotowości do wylotu. Poleciała kolejna grupa ratowników górniczych. No to są prawdziwi bohaterzy, natomiast to są osoby, które są przygotowani po prostu do tego typu zdarzeń, nie tylko na różnego rodzaju ćwiczenia, ale przede wszystkim w realu. I myślę, że to też jedna z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejszych, tutaj słowa komendanta Państwowej Straży Pożarnej, tego typu zdarzeń, w jakim polscy ratownicy uczestniczyli. Musimy to śledzić, o ile jeszcze na terenie Turcji ta pomoc jest dużo łatwiejsza do udzielenia, no to już na terenie Syrii, w szczególności w tych rejonach, gdzie no powiedzmy dostęp jest, no wiadomo z jakich przyczyn utrudniony, bo go w ogóle nie ma. Tam jeszcze ta tragedia jest większa. A też pamiętajmy, że to wszystko jest w czasie, kiedy no mamy na coraz to większą skalę wojnę na Ukrainie, tak? No więc tutaj no mamy taki dosyć trudny okres. No mam nadzieję, że uda się jak najwięcej ludzi uratować i że nie będą teraz ludzie umierać z powodu głodu czy niskiej temperatury. Ale wielkie brawa za to, że pokazaliśmy, że jesteśmy jako Polska po prostu przygotowani i jak ktoś potrzebuje pomocy, to my jak w pierwszym rzędzie stajemy i tej pomocy udzielamy. Bardzo się cieszę. Dodam do tego, co powiedziałem na początku, jest z nami Krzysztof Wiśniewski. Krzysztof mi przekazał informację o bardzo fajnym projekcie, w którym bierze również udział. Krzysztof, gratuluję. Wiśnia z Bydgoszczy. Tak, to pozdrawiam Krzysiu. Fajnie, że jesteś dzisiaj z nami i super, że masz dzisiaj wolne, bo ja wiem, że piątki masz zawsze zapełnione w grafiku, a dzisiaj specjalnie chyba wziąłeś wolne na tę rozmowę, bo jest dzisiaj ona bardzo ważna. Biorą udział również zespoły pomocy humanitarno-medycznej działające właśnie w Turcji. Krzysztof, życzę powodzenia, przekaż je dalej, żeby te wszystkie osoby czuły wsparcie, że za nimi stoi naprawdę grupa
fantastycznych specjalistów. Jest z nami też dzisiaj Kacper z medycyny karetkowej, czyli moim zdaniem o systemie to bardzo fajnie, że jesteś dzisiaj z nami, bo w wielu kwestiach zabierasz też głos legislacyjnych, konsultacyjnych, jesteś tym dobrym głosem, który idzie w świat, idzie gdzieś do tej naszej stolicy i się tam czasami musisz z tymi sytuacjami, nawet bym powiedział, boksować. Widzieliśmy się niedawno w Krakowie, cieszyłem się bardzo mocno na to spotkanie i czekam na kolejne. Pozdrawiamy Ciebie również bardzo. Zadam tylko jeszcze jedno pytanie, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie. Tak naprawdę zaraz powiesz mi, gdzie jesteśmy, gdzie nas dzisiaj przywitałeś, ale zadam jedno takie pytanie bardzo wrażliwe. Czy według Ciebie, tak hipotetycznie stawiając to pytanie, czy system ratownictwa medycznego w Polsce, a jesteś ratownikiem, jesteś dysponentem, zarządzasz ludźmi, zarządzasz zespołem, jest gotowy na takie zdarzenie o takiej skali? Jeśli chodzi o system ratownictwa medycznego, tę opiekę przedszpitalną, jako ten obszar systemu PRM, jeśli o tego typu zdarzenia, to uważam, że nie jesteśmy przygotowani. Jak mówimy tutaj o zespołach ratownictwa medycznego i to nie tylko do tego typu zdarzeń, ale też do zdarzeń tych zagrożeń, mam na myśli zagrożenia CBRN. To też jest kwestia bardzo poruszana w ostatnim czasie. Tych zagrożeń jest coraz to więcej i my jako system opieki przedszpitalnej w tym zakresie jesteśmy słabo przeszkoleni. Szkolenia, które miały miejsce w ostatnim czasie w województwach, gdzie konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej razem z Urzędem Wojewódzkim takie szkolenia się odbywały, no to jest zdecydowanie tak naprawdę za mało. Tak? To jest nie tylko kwestia dotycząca umiejętności udzielania pomocy w tego typu miejscach, zdarzeniach, a z drugiej strony tak naprawdę też kwestia sprzętu. Jest tym zapewne problem. Myślę, że powinniśmy coraz to większy nacisk na ten element kłaść. Dlatego też tutaj myślę, że przy obecnych pracach dotyczących standardów kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, czy na pierwszym stopniu, czy na drugim stopniu, czyli w tym stopniu magisterskim, to jest jakby nowum, które wprowadza ustawa o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych, powinniśmy tak naprawdę bardzo duży nacisk właśnie kłaść nie tylko na takie te procedury typowo medyczne, ale również właśnie na to, co jest coraz większym zagrożeniem również dla nas. Także myślę, że tutaj odpowiadając na to pytanie, uważam, że jesteśmy do tego słabo przygotowani jako system ratownictwa medycznego, ale z drugiej strony należy też pamiętać, że my działamy tylko w strefach bezpiecznych. Działanie w strefach niebezpiecznych nie jest działaniem dla zespołów ratownictwa medycznego, do tego są inne służby, to też warto podkreślić. Natomiast gdzieś na styku tych stref bezpiecznych, niebezpiecznych, no musimy nie to, że współpracować, oczywiście, to jeszcze musimy wiedzieć, w jaki sposób należy działać. Także uważam, że powinien być ogromny nacisk, nawet nie tyle co większy, co ogromny nacisk na kształcenie przeddyplomowe w tym zakresie i na pierwszym stopniu i teraz na drugim stopniu nowo tworzonym, ale również w kształceniu podyplomowym. Myślę, że też stoimy przed takim wyzwaniem, aby spróbować określić pewną taką procedurę, rekomendację w różnych zagrożeniach ogólnopolską, tak? Z punktu widzenia też decydenta, no mam tutaj na myśli Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, konsultantów w danym zakresie. Myślę, że im szybciej to zrobimy wspólnie jako system, tym granie będzie to lepiej, bo wcześniej czy później u nas tego typu zdarzenia no również wystąpią. Nie mówimy, czy wystąpią, tylko ja bym zadał pytanie, kiedy wystąpią. No bo właśnie, bo bardzo często chcemy się pokusić o pewne bagatelizowanie problemu, chowanie czegoś pod dywan, używanie systemów bardzo takich ciekawych typu no fault, że kogoś się na przykład pozbędziemy, albo pokazując, że ktoś robi coś złego, no chcemy, nie wiem, wymusić na nim jakąś zupełnie niepotrzebną postawę, a tak naprawdę te rzeczy powinniśmy podkreślać po to, żeby wyeliminować błędy. I z nami jest Marcin Wojcieszak, który już zaczął tutaj od
dobrego komentarza, w końcu jakiś pesymizm, ale myślę, że dobrym tego słowa znaczeniu, konstruktywny, drogi Marcinie, klepiąc się po ramieniu nic nie zbudujemy i rzeczywiście jestem przekonany, że należy mówić bardzo dużo, nie tylko o tym, co nam idzie dobrze i z czego jesteśmy pewnie dumni i tak trzeba się z tego cieszyć, ale w takiej merytorycznej rozmowie, tak jak szczególnie dzisiaj, będę Państwa namawiał do tego, żebyśmy mówili naprawdę o rzeczach, które są trudne, które są skomplikowane. Już pojawiają się pierwsze pytania, już się pojawiają pierwsze komentarze. Pozwólcie Państwo, że proszę je wpisywać na listę. My po naszej części tej wstępnej, wywiadowej, kiedy mamy uszykowane pytania, które też są Wasze, one są jakby wyłapane z poprzednich odcinków, będziemy do nich wracać. Dzisiaj nasz czcigodny gość tutaj zapewnił nas, że czasu mamy od groma i będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Państwo będziecie chcieli nam zadać. No to dobrze, to szybko przenieśmy się jeszcze do tego miejsca, w którym Ty jesteś, bo to miejsce zdradza z pewnością swoją długą historię, nie tylko Twoją, która już tam jest, ale pewnie osób, które pracują dookoła. Powiedz mi dzisiaj, proszę, gdzie nas właśnie przywitałeś i ugościłeś? Jestem akurat w swoim gabinecie, gdzie na co dzień pracuję, a często pracuję po godzinach, bo nie wiem, czy to jest plus czy minus, w zależności jak na to patrzeć, że lubię pracować i jestem trochę pracocholikiem, przyznaję się, bez bicia. Także jestem w miejscu, gdzie zresztą też granie za ścianą też, że tak powiem, widać różnego rodzaju rzeczy związane z ratownictwem medycznym. Także witam z Sosnowca, czykolwiek jeszcze z miejsca, które mam nadzieję, że bardzo szybko opuścimy i się przeniesiemy do tego nowego miejsca, które budujemy, ale witam wszystkich z Sosnowca, z administracji właśnie Rejonowego Pogotowia Ratunkowego. Później pokażemy Państwu ciekawy projekt, który jest realizowany i on już został przekuty na wszelkie możliwe formalne procesy i zaczniemy może od tych takich bardzo kwestii, które Państwa interesują, które jednak leżą najbliżej naszych chęci poznania prawdy, bym powiedział, naszych widzów i słuchaczy. Pytania są sformułowane ze strony per pan, więc zachowujemy formę grzeczną, przekazu kulturalną. Z szacunkiem pojawiają się kolejne komentarze, za które dziękuję. To pytanie bardzo mocno jest zaznaczone do Ciebie, drogi Klaudiuszu, no bo zarówno Twoje osiągnięcia naukowe, tytuł profesorski wynikający ze stanowiska, jaki piastujesz na Akademii Śląskiej, to pytanie jest, wydaje mi się, bardzo trafne. Ratownik medyczny w obecnym czasie może legitymować się coraz wyższymi stopniami naukowymi i zajmowanymi funkcjami. Jesteś tego dobrym dowodem. Jak daleko, według Pana, może potoczyć się kariera medyka z prehospitalu? Znaczy, dotykamy bardzo ważnego elementu, który przez wiele lat stał, a mianowicie możliwa ścieżka rozwoju. Tak naprawdę tej ścieżki rozwoju przez wiele lat, kilkanaście lat nie było żadnej. Ratownik medyczny, pierwsze szkoły licealne, licencjaty pierwszego stopnia, w 2012 roku tylko studia pierwszego stopnia licencjat i w zasadzie na tym się kończyła możliwość rozwoju. Dzisiaj tak naprawdę ta ścieżka rozwoju w tym zakresie takim typowo praktycznym za chwilę wejdzie w życie. Mam tu na myśli ustawę o zawodzie samorządzie, tylko te przepisy będą po 6 miesiącach. Mam tu na myśli właśnie studia magisterskie, tak, czyli drugiego stopnia, które oczywiście w mojej ocenie powinny dać nowe kompetencje, tak, a nie być powieleniem pierwszego stopnia, no bo uważam, że wtedy ten drugi stopień nie ma najmniejszego sensu, czyli studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, kursy kwalifikacyjne, tak, które wprowadza ustawa o zawodzie i samorządzie, jak również kursy specjalizacyjne, bo tak naprawdę my już dzisiaj w Polsce mamy pierwszą specjalizację, którą może robić ratownik medyczny. Jest to chirurgiczny asystent lekarza. To jest projekt przez wiele lat, takie, no, można powiedzieć, projekt, który się spełnił, bo to jest projekt świętej pamięci profesora Mariana Zembali, jeszcze przed nagłą śmiercią
ten projekt został zrealizowany, jest on z projektu też finansowany Unii Europejskiej, więc jest pierwsza specjalizacja, więc tutaj ta ścieżka rozwoju zawodowego, takiego typu praktycznego jest jak najbardziej. Oczywiście trzeba się zastanowić odnośnie kursów kwalifikacyjnych, odnośnie specjalizacji, bo to myślę, że będą jakieś kolejne pytania w tym zakresie. Więc na razie już się pojawiły, tak. Na tym może zakończę, natomiast też jest ta ścieżka właśnie naukowa, ponieważ coraz to więcej ratowników medycznych posiada doktora habilitowanego, już mamy kilku, mamy pierwszego profesora tytularnego belwederskiego, czyli profesora Roberta Gałązkowskiego, dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który też jest ratownikiem medycznym. Ratownicy medyczni coraz to więcej przypadkach pełnią bardzo ważne funkcje, czy to są dyrektorami dysponentów ratownictwa medycznego, czy szpitali, czy kierownikami zakładów, katedry na uczelniach. To jest znowu ta ścieżka naukowa, więc myślę, że tutaj jesteśmy teraz na takim etapie, że ta ścieżka rozwoju się oczywiście robi. Oczywiście możemy myśleć o różnych rozwiązaniach kierunkowych, przyszłościowych, czy nie powinniśmy prowadzić, co bardzo często w środowisku słychać, stopniowania ratowników medycznych, tak? Czyli taki jakby element też kierunkowy. Bo to, co brakuje, to jest ta kwestia właśnie jakości, ale też kwestia powtarzalności pewnych procedur. Mamy z tym ogromny problem, ponieważ u nas rzadko kto w ogóle monitoruje te procedury medyczne i na to powinien być układany ogromny nacisk, jeśli chodzi o kwestię powtarzalności procedur medycznych, wybranych procedur medycznych, w szczególności tych trudnych procedur albo tych rzadko wykonywanych, ale ścieżka rozwoju wydaje mi się, że w obecnym czasie ona się bardzo zmieniła. Kiedyś ścieżki rozwoju dla zawodu ratownika medycznego, można powiedzieć, nie było żadnej. Tak, faktycznie będą te pytania już się pojawiły o stopień drugi, o kolejne rzeczy, tak więc niech one dojrzewają, niech one się wypiekają w tym naszym NT live'owym piecu. Jest z nami dzisiaj Krzysiu Kotliński również, bardzo się cieszę, drogi Krzysztofie, twórca i taki bardzo aktywny człowiek prowadzący profil Paramedic Poland i to też jest osoba, która przekazuje, tak jak Kuba, tak jak Tomek Janus, tak jak ratownik na Wyspach, właśnie Krzysztof to robi, przekazuje ten dobry content, te dobre wiadomości. Na tych profilach bardzo często pojawiają się konkretne wskazówki, kolejne konkretne rozwiązania, które są dobre, nie trzeba wyłamywać drzwi, nie trzeba wchodzić przez dach, przez komin. Nasuwa mi się takie szybkie pytanie, dlaczego zatem rozwiązania, które dają ratownicy ratownikom, tak bym powiedział, często nie chcą być słuchane przez decydentów. Czy to są kwestie polityczne, czy to są które nie chciałbym dzisiaj wchodzić, bo jesteśmy dalecy od polityki, ale właśnie dlaczego czasami jest tak, że podajemy ten content, podajemy rozwiązania sprawdzone, bardzo często poparte EBM-em i nagle odbija się to od ściany. Dlaczego tak się dzieje? Powiem szczerze, może powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o środowisko ratownictwa, środowisko ratowników medycznych, nie było do tej pory samorządu, więc ratownicy medyczni działali w różnych organizacjach, instytucjach, stowarzyszeniach, strona społeczna, związki zawodowe i tak dalej. I z moich obserwacji niejednokrotnie było coś takiego, że te zdania były różne. I to czego uważam, że brakowało przez ten pewien okres ostatnich lat, to była jednolitość. Czyli tak naprawdę jeden wspólny głos środowiska ratowników medycznych w danym zakresie. Często te opinie, te zdania były bardzo, bardzo różne, a często bardzo skrajne. I myślę, że tego brakowało, ale to też było właśnie dlatego, że nie mieliśmy po prostu jednej takiej organizacji, która też by w naszym interesie, naszym jako całego środowiska ratowników medycznych, była też stroną w rozmowach, mam na myśli z decydentem, czyli z Ministerstwem Zdrowia. Myślę, że tego brakowało, ale też z drugiej strony też trzeba pamiętać, że wiele rozwiązań, które działają, funkcjonują w różnych krajach, czy Europy Zachodniej, czy w Stanach, czy też innych, niekoniecznie sprawdzą się na gruncie ratownictwa medycznego w Polsce.
My mamy bardzo specyficzny system ratownictwa medycznego w Polsce, jeżeli chodzi o organizację. I trudno też takiego drugiego systemu poszukać w Europie. Każdy system jest troszkę inny. Kopiowanie systemów nie ma najmniejszego sensu, bo to nigdy dobrze nie wróży, aczkolwiek no jestem zwolennikiem, że jeżeli pewne rozwiązania, tym bardziej one jak są poparte medycyną opartą na faktach, no to oczywiście trzeba je wziąć pod uwagę i my jako całe środowisko, budując system ratownictwa medycznego w Polsce, powinniśmy się opierać tak naprawdę nie na zasadzie, że mi się wydaje, tylko po prostu na zasadzie rozwiązań, które są oparte na faktach. Natomiast jak tutaj już wspominano, wiele było takich sytuacji, gdzie tak naprawdę ta niejednolitość była. Nawet na takim przykładzie samorządu ratowników medycznych. W momencie, kiedy zostały przyspieszone prace nad samorządem ratowników, w ustawie o zawodzie samorządzie ratowników medycznych, to tak naprawdę środowisko przecież nie było jednomyślne w tym zakresie. Część środowiska nawet w sposób oficjalny tak, wypowiadało się, że nie są za samorządem, że należy zapytać się środowiska, że może trzeba zrobić referendum dotyczące, czy ratownicy medyczni chcą, czy nie chcą. Tak. Myślę, że teraz jesteśmy już na etapie powołania, znaczy Ministerstwo Zdrowia na etapie powołania tego komitetu organizacyjnego, którego celem będzie jakby przygotowanie rejestru spotkań w terenie wojewodów, na województwach, tak, wybranie delegatów i wybranie pierwszego historycznego samorządu. I myślę, że tutaj będzie nam też pewne rzeczy łatwiej dla środowiska, brzydko powiem, ugrać. Będziemy większe mieli możliwości też rozmowy z decydentami niż takie po prostu rozbicie, tak jak to było do tej pory. To takie nieładne słowo w kupie siła tu pasuje chyba idealnie. Jestem przekonany, że właśnie taka postawa nam by służyła. Obserwując inne zawody medyczne, mam takie wrażenie, mogę się mylić, drodzy Państwo, że jakoś trudno nam się czasami w tym wszystkim zjednoczyć tak bardzo mocno, tak silnie i iść z tym tak, jakby się chciało. Chociaż, jak tutaj komentuje nasz kolega Bartek Zimoch, to szczeciński ośrodek Bartka Zimocha, myślę, że nie trzeba Państwu przedstawiać, ale jeżeli tak należy, to jest gość, który ma naprawdę sporo mądrych rzeczy do powiedzenia, więc jak ktoś ma ochotę podyskutować o ratownictwie medycznym, to Bartek jest jedną z takich osób, które rzeczywiście do tego się bardzo nadają. I Bartek napisał taką rzecz, taki komentarz, że na elemencie ścieżki zawodowej jakości powinien zależeć zarówno dysponentom, jak i płatnikowi, więc to też zostawiam do Państwa przemyślenia, ale też jest z nami dzisiaj, widzę, Tomek Górecki, który też napisał bardzo fajną rzecz, która też jest prawdą w pewnych sytuacjach. Tomek uważa, że to nie jest tak, że czasami sami ratownicy nie chcą nowych pomysłów. Jestem przekonany, że zarówno w jednej wypowiedzi, drugiej czy komentarzu pojawiać się będą konkretne fakty, które możemy poprzeć dowodami, to tak jak wspomniany przez Ciebie przed chwilką EBM. No ale właśnie, mówiliśmy przed chwilką o kontroli jakości. Kolejne pytanie, jakie zostało przygotowane dzisiaj, jak wygląda kontrola jakości świadczeń w jednostce, którą Pan, Panie doktorze, zarządza? Czy są jakieś wyzwania, a może problemy z tym związane, czy są jakieś rozwiązania systemowe, które mogłyby pomóc? Tutaj to jest bardzo ważne, bo o tej jakości już nieraz było mówione w NT Live i cieszę się bardzo, że dzisiaj Ty również się możesz na ten temat wypowiedzieć. Ja się może tutaj też odniosę, co też Tomek Górecki napisał. Tomku, zgadzam się z Tobą w 100%, że tak jest często i tutaj nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Bartek napisał, ten komentarz, to ja właśnie nawiążę do tego Twojego pytania odnośnie jakości. Miałem wrażenie, że przez wiele lat mówiliśmy o jakości, ale tak naprawdę nikt nie chciał się tego podjąć, a w szczególności ze strony decydentów. Tak? Zobaczcie Państwo, że dopiero prace zostały podjęte w momencie, kiedy się pojawiła ustawa o jakości w szpitalnictwie w Polsce. Bardzo szeroka ustawa, bardzo burzliwa ustawa, w ostatnich dniach też bardzo głośno
bo w ostatnich latach to były dwie takie ustawy. Jedna to była cała zmiana dotycząca reformy szpitalnictwa, a druga dotycząca jakości szpitalnictwa. No i wtedy tak naprawdę był ten moment, pamiętam, działał zespół dotyczący zmian nowelizacji ustawy o PRM-ie, i przewodniczącym był pan minister Waldemar Kraska i wtedy pojawił się pomysł, który był właśnie przez nas zasugerowany, dotyczący, żeby ten zespół rozszerzył się o jakość w ratownictwie medycznym. I na spotkaniu właśnie tym, jednym z tych spotkań, razem z profesorem Jerzym Robertem Ładnym, konsultantem krajowym, przedstawialiśmy tak naprawdę dane, które do tej pory mieliśmy, które robiliśmy, dotyczące jakości w ratownictwie medycznym, dotyczące zatrzymania krążenia, dotyczące zawałów, dotyczące udarów, łącznie z określeniem śmiertelności i tak dalej. I tak naprawdę była podjęta decyzja kierunkowa, aby spróbować może przygotować tak naprawdę taki dokument dotyczący jakości. Ja jestem wielkim zwolennikiem jakości i to nawiążę właśnie do tego, co Bartek napisał. Uważam, że tak jak szpitale, ale mówimy tutaj o dysponentach, mówimy o swoim jakby tutaj podwórku, że dysponenci powinni akredytować się w zakresie właśnie jakości w ratownictwie medycznym. Ta jakość powinna być granie podzielona na wieloetapowo, wieloobszarowo, ale na samym końcu, to się oczywiście nie zadzieje za rok, za dwa, bo to jest kwestia czasu, na samym końcu element jakości czy mierników jakości powinien być później uzależnione finansowanie tej danej jednostki. To znaczy jest suma tam, kwota jakaś tam X, która powinna być, natomiast jeżeli mierniki jakości wskazują, że jesteś na tym poziomie zadowalającym, to na przykład, nie wiem, dostajesz 2% więcej do kontraktu, czyli to też taki jakby element, który by właśnie ze strony kierownictwa, tak, mam na myśli, czy to są pogotowia, czy szpitale i tak dalej, jakby siłą rzeczy, no może nie powiem, że zmusił, bo to jest może złe słowo, ale do tego, żeby o tą jakość tak naprawdę dbać. I powiem więcej do tej jakości jeszcze, ponieważ w Polsce działa taka instytucja, która się nazywa Centrum Monitorowania Jakości, która jest w Krakowie, ma siedzibę, to jest ministerialna. No jest. Tak. I tak naprawdę też nie jest tajemnicą, bo to też granie na ostatnim rynku zdrowia było powiedziane ze strony przedstawiciela ministerstwa. Taki dokument jakości powstał. On określa 8 obszarów, prawie 100 elementów, które mają być w tej jakości zbadane. Mam nadzieję, że tutaj Rada Akredytacyjna, no bo trzeba chować też pewną ścieżkę, tak? My zawsze też mamy takie wrażenie, dlaczego coś tak szybko nie może potrwać i tak dalej, ale no czasami ta legislacja też jest granie trudna i wyboista, a po drodze różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale mam nadzieję, że bardzo szybko, że nie będziemy musieli długo czekać na to, aby to zostało gdzieś pokazane, zaakceptowane i żeby dysponenci tak naprawdę na początku pilotażowo akredytowali się, no bo też musi być tak zwany okres dojścia tak naprawdę do tego. Nie można akredytacji, którą się akredytujemy, tylko też granie podmioty lecznicze muszą mieć pewien okres dojścia do spełnienia tych wymagań, ale patrząc na to, że na temat jakości od wielu lat się jakby zajmuje i jakby z poziomu też danych SWD-PRM, mamy narzędzie, które no, na świecie mało kto ma. Mam tu na myśli system wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego i dane, które możemy tak naprawdę właśnie pozyskiwać do miernikowania jakości tej typowo medycznej, bo jak mówimy o miernikach jakości, to nie możemy tylko się skupić na miernikach jakości medycznych, tak? Bo tych mierników jakości jest dużo, dużo więcej. Absolutnie się zgodzę z Tobą, Klaudiusz, w tej części, aż się prosi, żeby zadać kolejne pytanie i może odwrócę za chwilkę kolejność, bo sam poruszyłeś kwestię SWD, ale mimo wszystko cieszę się, że zdiagnozowałeś problem, cieszę się, że powiedziałeś, jakie są oczekiwania. Słuchacze chcieliby wiedzieć, jak według Pana dyrektora Klaudiusza Nadolnego w tej kwestii wygląda kontrola jakości świadczeń w jednostce, którą Ty zarządzasz? To jest dla nas bardzo ważne pytanie, a jeszcze ważniejsza jest odpowiedź na to. Tak, znaczy ja tutaj, gdzie jestem, to jestem niecałe 2 lata, więc to nie jest długi okres czasu, natomiast powstał specjalny dział medyczny, który właśnie zajmuje się elementem nie tylko szkolenia, ale też elementem danych. Jest zastępca dyrektora, myślę, że jest Piotr Szwedziński, którego pozdrawiam, który też jest ratownikiem. Tak, pozdrawiamy Pana Piotra. Dziękuję za współpracę przy przygotowaniu odcinka.
ratownikiem medycznym i tutaj jakby właśnie Piotr zajmuje się tym obszarem głównie tak na co dzień ratownictwa medycznego. To jest kwestia oczywiście dokumentacji medycznej. Kierownicy mają obowiązek sprawdzania tej dokumentacji medycznej. My dane pozyskujemy z SWDPR-em, robimy różnego rodzaju analizy dotyczące takich elementów jak zatrzymanie krążenia, jak zawał. Natomiast też, to już na większą skalę, mamy też dalsze losy pacjenta, ponieważ problem systemu, jaki jest dzisiaj, to on polega na tym, że często jak monitorujemy tą jakość, to monitorujemy jakość do momentu przekazania pacjenta i na tym się kończy. A na pytanie, czy ten pacjent przeżył, nie przeżył, tak, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. My powinniśmy tak naprawdę tych pacjentów, te follow-upy tych pacjentów sprawdzać. Minimum miesiąc, najlepiej granie 12 miesięcy. I tutaj, jeśli chodzi generalnie o podmiot, z którym zarządzam, to my mamy jakby możliwość, że tak powiem, pewnych elementów sprawdzania bardziej globalnie tak naprawdę. Na przykład w ostatnim czasie zrobiliśmy w okresie covidowym udary mózgu, które są skorelowane z 4 bazami, bazy NFZ-u, bazy EWP, bazę zgonów z prezesa Rady Ministrów SWDPR-em, więc mamy prześledzone, że tak powiem, jakby całościowo. Natomiast tak naprawdę dzisiaj mamy to narzędzie, jakim jest SWDPR-em, mamy te dane tak naprawdę medyczne i powinniśmy te dane medyczne sprawdzać i oczywiście te obszary, które wydaje się po szczegółowej analizie są powiedzmy do zrobienia, to powinniśmy tak naprawdę je zmieniać. Na przykład sprawdzamy cały czas praktycznie codziennie dotyczące niezamkniętych kart dokumentacji medycznej, dotyczących tak naprawdę spełniania tych wszystkich wymogów. Mamy spory problem w systemie z wypełnianiem prawidłowo dokumentacji medycznej. I tu nie ma co ukrywać, tak naprawdę mówię to jako też ratownik medyczny, tak, mamy problem z wypełnieniem prawidłowo tej dokumentacji medycznej, ona jest tak naprawdę bardzo ważna, natomiast mamy tą możliwość, żeby sprawdzać i my tutaj generalnie u siebie w rejonowym pogotowiu, a działamy na terenie całego Zagłębia Dąbrowskiego, badamy śledzimy zresztą tak naprawdę na naszym Facebooku też jak choćby wrzucamy niektóre dane co miesiąc dotyczące ilości wyjazdów, ilości pacjentów, które są do szpitala, ilości na przykład w okresie, nie wiem, Sylwestra i tak dalej, rozpoznań różnych, które są najczęściej, korelujemy to z poprzednimi latami, tak, także tutaj też na niektóre oddzielne stacje, ile mamy wyjazdów do dzieci, tak, staramy się tutaj, że tak powiem, to monitorować na bieżąco. Niektóre z tych danych zamieszczamy na naszego Facebooka pogotowianego, no to też chcąc tak naprawdę no jakby dzielić się tą, bo to nie jest żadna tajemna wiedza. Rozumiem, tylko że niebawem będzie przygotowany dla Państwa odcinek o public relations w medycynie przedszpitalnej i myślę, że akurat ten wątek pasuje tutaj idealnie i pozwolisz, drogi Klaudiuszu, że się troszeczkę od tego odsunę, bo wizerunkowo mamy dużo do zrobienia, bo tak jak wspomniałem na początku, niestety przy tragedii w Turcji i Syrii, zobacz jak obserwując profile PSP czy OSP, jak oni dbają o nasz wizerunek. Kiedy jest z nami dzisiaj Krzysztof, ale nie, o Krzysiu, przepraszam, to nie twoja osoba, kiedy rozmawialiśmy z medykami na granicy, tam któryś z chłopaków powiedział, że w ogóle brakuje nam kogoś, kto będzie twarzą naszą w systemie. Odsuwam ten element, ale mimo wszystko chciałbym skupić się na takich 3 komentarzach, które cudownie, że one się pojawiają. Fantastycznie i Bartek gratuluję, że te działania są. Pytanie jest tylko jednak takie, możemy na nie odpowiedzieć za chwilkę, a może to Bartek zostawia bez odpowiedzi, bo może czasami też taki przekaz być powinien poniesiony dalej. Czy to nie jest tak, że boimy się owoców tej analizy, boimy się powiedzieć, że coś nie działa, ale z drugiej strony lekarstwem na ewentualnie taki strach będzie komentarz naszego kolegi redakcyjnego Marcina Gbiorczyka, który gdzieś tutaj się znalazł, napisał Marcin tak, że musimy nauczyć się, że kontrola jakości jest dobra, a nie jest wrogiem, które tylko pokazuje to, co, znaczy nie jest wrogiem, tylko pokazuje to, co poprawić i rzeczywiście kolejny odcinek, który też przed nami odnośnie feedbacku medycznego z Aleksem Hepnerem trochę by pomógł, tylko dlaczego czasami tak jest, że no rzeczywiście nie chcemy nic zrobić z taką wiedzą i tymi rzeczami, które powinny być w sposób prawidłowy gromadzone? Czy to jest takie nasze ratownicze, że co nam będą mówić, że robimy coś źle? Czy może się boimy konsekwencji
no przepraszam, ciebie jako dyrektora, że ty nakrzyczysz albo może z roboty wyrzucisz. No jak to jest? Znaczy, powiem tak, pierwsza sprawa odnośnie tego, że brakuje nam. Zresztą wiele pogotowi nie posiada nawet rzecznika prasowego. No tak. Jak coś się dzieje tak naprawdę, to w telewizji bardzo często z niektórych służb widzimy te same twarze, te same głosy. Na pytanie, które zostawiam otwarte dla wszystkich tu dzisiaj na spotkaniu, ile razy tak naprawdę przy jakichś zdarzeniach widzieliście przedstawiciela ratownictwa medycznego na że tak powiem, wiadomościach, gdzieś tam faktach, wydarzeniach i tak dalej. Bardzo mało, bardzo rzadko. PR-u mamy mało, a jakbyśmy mieli porównać to na przykład z kolegami z straży czy z innych tych, to możemy powiedzieć, że tego PR w zasadzie prawie go w ogóle nie mamy. I to jest jakby jedna sprawa, ale tak mówisz, to jest na zupełności inne spotkanie. Odsuwamy ten wątek. Tak. Bardzo ważna kwestia. Natomiast ja powiem tutaj na przykładzie takim odnośnie tego komentarza dotyczący Bartka chyba, tak? To był komentarz, Jacku? Tak, Bartka i tutaj jest ten komentarz, jest, tak. Już wciśnij. Ja powiem tak, była kwestia dotycząca jednego z takich elementów, które w Polsce w systemie przedszpitalnym jest bardzo dużo zrobienia, to jest leczenie bólu. Bo o leczeniu bólu pisałeś swoją pracę, w tym temacie zostało zrobione z twojej strony dosyć dużo. To tak tylko przypomnę Państwu, jak ktoś by się chciał zainteresować fajną pracą o leczeniu bólu w ProHospitalu, to zaraz podeślemy link. Oczywiście to nie jest tylko moja, bo pracujemy całym zespołem tutaj pod jurysdykcją i konsultanta krajowego, profesora Ładnego, profesora Gałązkowskiego, ale też osób, które są autorytetami w świecie leczenia bólu w Polsce i nie tylko. Z Krakowa profesor Dobrogowski czy profesor Worliczek. Natomiast przed SWD było zapytanie, czy leczymy ból? Tak, leczymy, przecież podajemy leki. W porządku. Później pojawiły się pierwsze prace profesora Basińskiego, województwa pomorskiego. Okazało się, że ten poziom jest bardzo niski leczenia bólu. To był początek tak naprawdę wejścia SWD-PRM w całym kraju. Ostatnia implementacja SWD-PRM odbyła się, jak pamiętam, w październiku albo w listopadzie 2017 roku. Czyli 2018 rok to do 1 stycznia wszyscy w Polsce pracujemy na SWD-PRM, dyspozytornie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego. I byśmy taką pierwszą analizę zrobili za cały 2018 rok, wszystkie wyjazdy do pacjentów urazowych, było ich 500 000, bo tyle mamy wyjazdów około rocznie do urazów w Polsce, to jest 500 000, dotyczące tak naprawdę leczenia bólu. Wyniki są dostępne, były opublikowane, były kiepskie. Tak? Powiem tylko taki przykład, jeżeli w złamaniu kości udowej, gdzie trudno polemizować, czy ten pacjent granie wymaga leczenia przeciwbólowego, czy nie, złamanie kości udowej S70, tylko w 60% jest podawany lek przeciwbólowy. Ale z podawanych leków przeciwbólowych ponad 50% jest podawany ketoprofen. W urazach. Mało tego, przy tym podawaniu tego leku, ten lek aż w 68% jest podawany domięśniowo. No to nie oczekujmy tak naprawdę, że my walczymy z bólem, nawet jak ten lek podajemy. W ogóle w całej analizie tych 500 000 pacjentów wyniki są takie, że średnia w Polsce 24% jest podawany lek przeciwbólowy, ale są takie województwa, że był poziom 16%. Przy tych samych rozpoznaniach, tych samych urazach, ale są takie województwa, gdzie było ponad 30%. Więc od czegoś to zależy. Dlatego też tutaj zachęcam tak naprawdę do tych dokumentów, nad którymi dosyć długo siedzieliśmy, dobre praktyki wydane przez ministra zdrowia dotyczące leczenia bólu w zespołach podstawowych i zespołach specjalistycznych i lotniczych, zespołach ratownictwa medycznego u dorosłych i u dzieci. Ma być taki element tak naprawdę ściągi. Jest to aktualna wiedza medyczna robiona razem z Polskim Towarzystwem Badania Bólu, czyli właśnie z taką w Polsce instytucją, która robi te wszystkie akredytacje bólu w polskich szpitalach i tak dalej. Więc tam staraliśmy się też w taki w miarę jasny, przejrzysty sposób tak naprawdę taką ściągę, to jest aktualna wiedza medyczna, minister zdrowia wydaje, to są dobre praktyki, to jest taka moc jak rekomendacje, zalecenia, wytyczne. I to właśnie jest ten element, o którym tutaj Bartek wspominał, że tak naprawdę często gdzieś tam może ktoś ma wyniki, ale boi się o nich mówić, boi się je tak naprawdę publikować, tak? Bo co powiedzą, tak?
a może będzie z tego tak naprawdę problem. Natomiast na tym polega monitorowanie jakości. Monitorowanie jakości nie polega na tym, żeby wskazać, że tu jest źle, tylko wskazać obszary, które są niesatysfakcjonujące i wprowadzić tak naprawdę mechanizmy, które mają to zmienić. Taki przykład podaję z mojego tutaj podwórka z pogotowia odnośnie danych SWD-PRM, że no jakby wziąłem firmę zewnętrzną do tego, żeby zrobiła mi konkretny od A do Z audyt dotyczący SWD-PRM. Dotyczące procedur, danych, jakości, co można, czego nie można, czego brakuje i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy właśnie, że tak powiem, na zakończeniu tego audytu, który wskazał obszary, w których no jest jeszcze miejsce do tego, żeby pewne rzeczy zmienić, czy pewne rzeczy w ogóle od nowa stworzyć. Tak? I my po te audytowe jakieś uwagi, no będziemy wdrażać tak naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, żeby było i wydaje mi się, że to tu jest też no jakby decyzja każdego ze strony kierownictwa, natomiast też analizach nie chodzi to, czy Kowalski, czy nie Kowalski, czy Nowak podał, czy nie podał, tylko pierw zobrazowanie pewnych problemów, obszarów globalnie, które są. A jak to będzie zrobione, to wtedy możemy tak naprawdę iść coraz niżej. Dzisiaj SWD-PRM pozwala nam na to, żeby monitorować, jak to, że tak powiem, ktoś mądry powiedział, nawet do tabletki, czy jest podana, czy nie. I na tym powinniśmy się też skupić. A te dane mamy, ja też zachęcam, nawet na PubMedzie jest bardzo dużo naszych publikacji z danych z SWD-PRM, w szczególności w zakresie nagłego zatrzymania krążenia, łącznie z określeniem predyktorów, określeniem przeżywalności tych pacjentów i tak dalej. I te dane tak naprawdę są. I te dane może każdy dysponent sobie wyciągnąć, bo ma każdy dysponent dane do swoich zespołów, z którymi na co dzień zarządza. Wojewoda ma dane z całego województwa, no wiadomo, ministerstwo i Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego ma dane no jakby z całej Polski, więc jeżeli chodzi o takie dane medyczne, jako monitorowanie rynków jakości w tym zakresie, to one są, szanowni państwo, dostępne i one są dostępne od już no, kilku lat. Wrócimy jeszcze tylko bardzo szybko do SWD, do tych wszystkich baz danych, którymi w Polsce się operuje. Ja przytoczę 3 komentarze i niech one będą wprowadzeniem do naszego kolejnego pytania. Marcin Wojcieszak, Lukas Felczer, ale dane z SWD dotyczące NZK nie obejmują danych, które powinny być w protokole z Utstein, tego szema, tego protokołu. Tego brakuje. O tym niedawno Lukas Felczer pisał na swoim profilu. Kolejny komentarz Tomka Góreckiego. Co do informacji z systemu zbierania danych SWD, a potem robienia z tego nauki. Czy to jest wiarygodne? Jakie jest przekonanie, że personel rzetelnie i wiarygodnie wypełnia dokumentację? I tu pojawiło się jeszcze jedno pytanie, jeden komentarz od pana Łukasza. Kontrola jakości nie powinna opierać się tylko na podstawie dokumentacji medycznej. Panie Łukaszu, myślimy chyba podobnie. Pan Łukasz zadaje pytanie, stwierdza, buduje tezę, co zatem z kontrolą pracy ZRM podczas działań ratunkowych. Trudno mi powiedzieć, czy można byłoby takiego egzaminatora czy obserwatora wstawiać do takich zdarzeń. Wydaje mi się, że mogło być to skomplikowane, ale z pewnością słuchają nas dzisiaj widzowie i słuchacze, którzy mają w tej kwestii doświadczenie, jak można byłoby to wykonać. A ja już szybko biegnę do tego pytania, które chciałem zadać w kontekście SWD. Dlaczego właśnie w Polsce nie ma baz danych podobnych do takich czy anglosaskich, czy to będą zza oceanu, czy to brytyjskich? Tutaj słuchacze wspomnieli o National Trauma Data Bank. To są takie procedury związane z urazami, z traumatologią. Ja już, drodzy Państwo, klikam link, żeby nie być gołosłowny, że takie coś funkcjonuje. Zajrzyjcie, drodzy Państwo, tutaj do tego, bo to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Czy wiadomo coś o ewentualnie takich pracach już rzetelnie, drogi Klaudiuszu, które wprowadzą takie rozwiązania? I tutaj słuchacze podpowiadają, no korzystajmy z SWD wraz z tymi bazami szpitalnymi, włączajmy to do tych narzędzi i korzystajmy z wiedzy, która z pewnością mogłoby się przydać. Jest w tym tyle potencjału. Oddaję tobie głos. Jasne, tutaj jedno zdanie nawiążę do Łukasza Felczera, który napisał odnośnie kryteriów tych uszczelnień, tak? To takie prace też mamy, jak choćby w skali Glasgow, pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia monitorowanie, to jest opublikowane w American właśnie Journal of Emergency Medicine. Natomiast faktycznie same dane dotyczące naszej karty KMCR-u
jest bardzo, może nie inaczej, bardzo dużo danych brakuje do tego, żeby faktycznie całoobrazowo rzetelnie sprawdzić. Natomiast my tutaj w województwie śląskim zrobiliśmy Śląski Prospektywny Rejestr. Były ankiety, które były wypełniane, mieliśmy dane dotyczące, nie wiem, pierwszego zastanego rytmu, użycia AED, czy świadek zdarzenia nie uciskał klatkę piersiową i tak dalej. Z tego też są publikacje, stąd jest właśnie ten prospektywny. Natomiast jeszcze jedno zdanie odnośnie tego, co mówiłeś, że sprawdzanie podczas akcji ratunkowych. Tak. No tu się też granie jest problem trochę interpretacyjny, prawny, aczkolwiek to się w Polsce dzieje i tutaj zachęcam. Nie wiem, czy jest akurat ze Siedlc ktoś, ale chyba widziałem tam kogoś, mówiąc szczerze, nie wiem, czy jest Daniel Celiński, czy ktoś inny, w pogotowiu w Siedlcach, jako pierwsze pogotowie w Polsce, wprowadziło audytora, który jeździ zespołem ratownictwa medycznego. Jest ustandaryzowana ankieta dotycząca właśnie oceny w trakcie wykonywania procedur ratunkowych. No i granie to się dzieje już w niektórych miejscach ten audyt, bo tak to jest nazwane przez tą instytucję, funkcjonuje. O, jest Rafał, pozdrawiam, Rafał Waćkowski właśnie ze Siedlc, który jest jednym z audytorów właśnie w pogotowiu w Siedlcach, a też przy okazji ratownikiem w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, więc no tutaj to działa i to funkcjonuje. Panie Rafale drogi, czy mógłby Pan napisać kilka słów w komentarzach, jak to funkcjonuje, ewentualnie zostawić namiar do siebie? Jest tu parę osób, które interesuje się tym tematem. Wymieńcie się, drodzy panowie, informacjami, kontaktami. Korzystajcie z tego, że są z nami dzisiaj czy Krzysztof Kotliński, czy Marcin Wojcieszak, czy Jakub Nele. Drodzy Państwo, no niech będzie tam coś wrzucone, tylko prośba też jest do dysponentów, między innymi do Ciebie, drogi Klaudiuszu, i do pozostałych, żeby jednak to było implementowane, żeby te doświadczenia takiego pana Rafała i innych, którzy się naprawdę znają na tej robocie, żeby ich nie wyrzucać gdzieś do szuflady, tylko z nich korzystać, bo często jest tak, że ludzie mają naprawdę świetne pomysły i wielkie doświadczenie, a wydaje mi się, że to nie wpada tam, gdzie potrzeba. Takie mam wrażenie, aczkolwiek graniczy to z przekonaniem, że tak jest. Tak, zgadza się, akurat myślę, że tutaj Rafał też właśnie jako ten audytor napisze kilka słów, bo faktycznie to się w Polsce dzieje. Natomiast odpowiadając na to pytanie powinniśmy tak naprawdę skierować, zresztą takie pytanie kierowaliśmy do strony Ministerstwa Zdrowia, skoro on jest właścicielem tych danych z punktu widzenia też prawnego jako ogólnopolskiego. No Ministerstwo Zdrowia ma też granie przecież dostęp do danych na przykład z Narodowego Funduszu Zdrowia przecież, tak, czyli również elementu hospitalizacji. I myśmy, szanowni państwo, w 2019 roku, jak dobrze pamiętam, wspólnie właśnie też z przedstawicielami środowiska kardiologicznego, z profesorem Mariuszem Gąsiorem, profesorem Maciejem Sterlińskim, właśnie z profesorem Władysławem Gałązkowskim złożyliśmy taki dokument dotyczący powstania takiego ogólnokrajowego rejestru. Mało tego, myśmy określili tak naprawdę pierw stan faktyczny dzisiejszy na tamten okres czasu i zaproponowaliśmy tak naprawdę mierniki jakości w perspektywie 5-10 lat, które chcieliśmy uzyskać po wdrożeniu tak naprawdę rejestru. Rejestry medyczne, zresztą można zobaczyć, jakby każdy czytał wytyczne obecne ERC, no pojawiły się wręcz tak naprawdę no literalnie wszędzie rejestry, dane, rejestry i tak dalej. I na przestrzeni ostatnich lat w Polsce powstało bardzo dużo różnego rodzaju rejestrów medycznych i to jest przyszłość tak naprawdę, tak? I uważam, że tutaj rola jest ze strony Ministerstwa Zdrowia, tym bardziej, że my nie musimy się prosić o dane, bo te dane granie są zapisane, tak? Centralny administrator ma dostęp do tych wszystkich danych, tak? Natomiast no jakby mimo tutaj jakby złożenia dokumentu, mimo jakby spotkań, no oczywiście to też się wiąże, nie ma co ukrywać, elementem no finansowym, tak? No bo to jest kwestia obsługi, analizy i tak dalej, tak? To też jest... Będzie o tym pytanie. Będzie o tym pytanie, tak. My też
Jasne, nie problem, Jacku. Myśmy też tak naprawdę określili kwestie finansowe na przestrzeni kolejnych 10 lat. Jakie będą koszty utrzymania takiego rejestru, bo o tym też musimy pamiętać, bo to nie jest bezkosztowo, tak? Ktoś to musi granie nadzorować, ktoś to musi analizować, ktoś to musi granie jakby wyciągać, tak, te dane, więc tutaj tak naprawdę to też granie jest kwestia kosztowa, tak? No i te koszty tak naprawdę w mojej ocenie, skoro ma być to rejestr ogólnokrajowy, powinny być jakby po stronie ministerstwa. No chyba że Ministerstwo Zdrowia, tak jak w niektórych rejestrach, na przykład zleci instytucji, często naukowej, prowadzenie takich rejestrów. Tak? Bo takie rzeczy też trzeba mieć miejsce. Pamiętajmy, że w Polsce rejestry, jak choćby kardiologiczne, to one są wprowadzane rozporządzeniem ministra zdrowia. Więc tutaj też i ta kwestia legislacyjna, ale też kwestia po prostu sfinansowania tego przedsięwzięcia, żeby one po prostu było finansowe, a to mimo wszystko to nie są granie małe koszta. No właśnie jest uszykowane to pytanie. Ja nie wiem, drodzy Państwo, zapewniam, jak zwykle nigdy z nasi goście nie otrzymują konkretnych pytań. Raczej przesyłamy do siebie zakres naszych rozmów. Dzisiaj ona jest niemożliwa do przewidzenia, bo pytacie Państwo już o wiele rzeczy. Ja to pytanie za chwilę, za moment odnajdę i zachęcam Państwa do tego, żebyście nadal komentowali, nadal rozmawiali. Pan Rafał Waćkowski już napisał swoje komentarze, wprowadził tutaj do wątku rozmowy pana Daniela Celińskiego, którego bardzo pozdrawiam i mam nadzieję, że panowie jakoś popchniecie dalej ten temat. Tu się rozgorzała rozmowa. Pojawiają się kolejne pytania, blisko 180 osób nadal nas słucha. Dzisiejsza rozmowa z panem profesorem Klaudiuszem Nadolnym, Penta Live. Cieszę się bardzo, podkreślam raz jeszcze, że dzisiaj możemy przekuć te wszystkie Państwa komentarze i pytania, które pojawiały się wcześniej w nasz scenariusz, który dzisiaj jest proponowany naszemu gościowi właśnie. I teraz chciałbym dobrze, to musimy jednak się cofnąć do takiego trochę finansowania, też jeżeli jesteśmy przy pieniądzach. Jak powinien być szacunkowy odsetek kontraktu NFZ poświęcony na ten cel, związany właśnie z polityką jakości, z tym, że masz ludzi do tego, żeby ktoś to sprawdzał, weryfikował, wymagał, ale też uczył nas, żebyście wy, dysponenci, zapewniali nam szkolenia, te, które są w pakiecie kształcenia zawodowego ratowników medycznych. Przypomnijmy, mamy kartę doskonalenia, mamy okres 5 lat, musimy sobie na ten czas wziąć wolne z naszej pracy, musimy sobie za te kursy zapłacić, to nie są tanie rzeczy, drodzy Państwa, więc może tutaj jest ten moment, o którym piszą widzowie, może przy kontraktowaniu, przy dobokaretce, przy innych rozwiązaniach finansowych wrzucić te koszta, które ponoszą ratownicy medyczni. Ja nie znam innej grupy zawodowej, która musi tak restrykcyjnie być poddawana szkoleniom intensywnym, za które jeszcze sami sobie musimy płacić, sami jeszcze musimy brać na to wolny czas. Pasuje to do tego pytania, wydaje mi się, nieźle, więc z przyjemnością usłyszymy, co masz na ten temat do powiedzenia. Znaczy, pierwszą rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to jest to, co wprowadzi ustawa o zawodzie samorządzie po 6 miesiącach, czyli od połowy czerwca, czyli 6-dniowy urlop szkoleniowy dla każdego ratownika medycznego, urlop szkoleniowy płatny jak urlop wypoczynkowy. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o kwestię z wolnego czasu, to już na szczęście będzie historią, tak, że w każdym roku kalendarzowym 6 dni urlopu będzie szkoleniowego mógł ratownik medyczny wykorzystać na zasadach oczywiście określonych jakimś procedurą, zarządzeniem, bo też kwestia jest wiadomo grafików, czyli z pewnym wyprzedzeniem, tak, ale to już jest kwestia danego dysponenta, więc to myślę, że to jest duży plus. Jeśli chodzi o kwestie kosztowe szkoleń, no to tutaj ustawa jakby dalej nie wprowadziła zapisu mówiącego o tym, że jest finansowane, że może być, ale niekoniecznie. Pytanie dlaczego?
to już się trzeba granie, ciężko mi powiedzieć granie, to już do ustawodawcy to pytanie, dlaczego tutaj te szkolenia też nie są, tylko urlop szkoleniowy jest jakby, czy ma być dopiero sfinansowany. Natomiast no też tutaj powiem ze swojego podwórka, takie było pytanie, jak tutaj przyszedłem do pogotowia w Sosnowcu, to tak naprawdę nie było ani sprzętu, ani szkoleń. Kupiliśmy profesjonalny sprzęt do szkoleń dla noworodków, dzieci, dorosłych. Robimy szkolenia są darmowe, warsztaty, seminaria i dla pracowników zatrudnionych umową o pracę, i dla pracowników kontraktowych naszych, których my zatrudniamy, jest darmowe szkolenia. Tak? Te szkoleń jest dosyć dużo, zresztą też robimy różne szkolenia w innym zakresie. To też jest jakby tutaj ze strony dysponenta. Tak? My tutaj, mówię za siebie, granie w Sosnowcu, robimy tego dużo i staramy się, żeby tych szkoleń było jak najwięcej. Jak są potrzeby, to robimy różne szkolenia, różne tematyki, tak? To jakby jest kolejna sprawa. Natomiast tutaj też musimy pamiętać, że tak, od 1 stycznia zmieniło się finansowanie, tak, bo nie jesteśmy finansowani bezpośrednio z budżetu państwa, tylko przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a jedynym naszym finansowaniem w systemie PRM w zespołach ratownictwa medycznego jest dobokaretka. Natomiast te stawki dobokaretki wylicza Agencja Technologii, tak, wylicza te AODMIT stawki. I tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącej tego elementu jakościowego, ja nie widzę żadnego problemu tak naprawdę, żeby dysponenci określili na podstawie wysłanych tak zawsze przez agencję ankiet dotyczące, jakie to były koszty ewentualnie na ten cel. My w dobokaretce mamy wszystko tak naprawdę, tak? Nie ma tego rozdzielonego, że to jest, nie wiem, na szkolenia, to jest na jakość, to jest na to, tylko po prostu jest rzucona jedna stawka. Agencja teraz wylicza do połowy lutego, wylicza kolejne stawki, które mają być od 1 stycznia uwzględnieniem 45-65, czyli granie nocki i święta, zapisu artykułu 99 ustawy o działalności leczniczej i będzie wliczała z tego, co minister już oficjalnie też, bo na rynku zdrowia też czytałem, agencja też wylicza stawki od 1 lipca, czyli tutaj znowu kolejna jakby podwyżka wynikająca z ustawy o minimalnych wynagrodzeniu. Da się to tak naprawdę zrobić. Dzisiaj finansowanie jest bezpośrednio z Narodowego Funduszu Zdrowia i w mojej ocenie, z mojej wiedzy dałoby się tak naprawdę określić dokładnie, jakie to powinna być kwota, która byłaby przeznaczona na ten element związany, o czym to było pytanie, granie jakościowe i to by było do zrobienia. Tylko wcześniej trzeba określić te mierniki, wcześniej musi być ten dokument, o którym granie mówię, tak? Czyli jakby tą drogą powinno pójść, a tym elementem później jest faktycznie zwiększenie kwoty dobokaretki właśnie tak naprawdę na ten cel. Albo stworzenie odpowiedniej komórki, która by się zajmowała szeroko pojętą jakością w ratownictwie medycznym. Tak, agencja zajmuje się wyliczeniami świadczeń zdrowotnych, czy z punktu widzenia systemu medycyny czynności, tak samo gralnie instytucja, która by się tym elementem jakościowym w ratownictwie medycznym zajmowała. Czasami mam jednak wrażenie, że za dużo mamy instytucji i osób, które w nich pracują, a za mało wyników tej pracy, którą byśmy oczekiwali. I tu zostawiam bez małego komentarza, może bardziej kontrowersyjnie to stawiam taką tezę. Jeśli się mylę, to drodzy widzowie i słuchacze z pewnością mnie poprawią. Znalazłem jakby pierwszą część tego pytania, ja ją sprecyzuję, jaki odsetek tym razem zapytam konkretnie. W Twoim wypadku jako dysponenta kontraktu NSF naturalnie poświęca Pan na realizację celów związanych właśnie z jakością w firmie, którą w tym momencie zarządzasz. Szkolenia, analizę kart wyjazdowych, ocena statystyczna i tak dalej, i tak dalej. Jaki to jest odsetek kontraktu? Ciężko jest mi odpowiedzieć tak konkretnie teraz, natomiast na każdej stacji jest osoba, która jest statystykiem medycznym, tak, która właśnie też tą dokumentacją medyczną się zajmuje. Tak jak wspomniałem, że chodzi o szkolenia, to szkolenia typu właśnie warsztaty, seminaria i tak dalej, one są darmowe, więc my pokrywamy jakby koszty, no i też stawki instruktorskie i jakby miejsca amortyzacji sprzętu i tak dalej, tak? I tych szkoleń robimy naprawdę sporo, tych wewnętrznych. Jeśli chodzi o granie analizę kart, to też granie wpisaliśmy do obowiązków, zakresu obowiązków kierowników, no bo oni de facto na miejscu jakby powinni się również zajmować osoby medyczne kwestią tej analizy kart wyjazdowych, więc rozszerzyliśmy zakres obowiązków właśnie o ten element związany jakościowy z analizą tych kart wyjazdowych. Natomiast
trudno jest mi odpowiedzieć teraz na pytanie dotyczące, jaka to jest wysokość kontraktu z NFZ-u, tak? Natomiast te wszystkie jakby działania, one się mieszczą w dobokaretce i de facto z punktu widzenia na przykład dyrektora, no to no jakby nie ma, to wszystko jest, że tak powiem, w jednej stawce, tak? Natomiast my tutaj staramy się robić, tym bardziej, jak mówię tutaj, jeżeli chodzi o kwestie szkoleń i tak dalej, to my je robimy darmowe. Jedynie kurs doskonalący, bo on jest 6-dniowy, jest stawka, ale oczywiście jest to stawka no, dużo niższa niż stawka po prostu rynkowa. Natomiast wszystkie pozostałe szkolenia granie są darmowe i dla pracowników etatowych, i dla pracowników kontraktowych. Pojawiło się przed chwilą pytanie odnośnie osób pracujących na umowę cywilnoprawną. Mam nadzieję, drogi panie, nie pamiętam imienia, już się pan Grzegorz chyba o to pytał, jeśli dobrze pamiętam, panie Grzegorzu, tak, to było pańskie pytanie. To ja mam taką prośbę, jak będzie jakaś specnarada, specgrupa, chociaż lepiej tak się nie specować, to gdyby było tak możliwość poinformować te instytucje, która wycenia tę procedurę, że tam jest jeszcze kilka brakujących elementów, bo przed chwilą powiedziałeś, że poszerzyliście zakres obowiązków osób, które mają to zrobić. Ja mam tylko jedno pytanie, czy to są medycy, którzy znają się na naszej robocie, czy to są urzędnicy? No i pytanie, czy też dostali za to jakieś większe wynagrodzenie, bo czasami jest tak, że zrzucamy więcej pracy na kogoś, a ktoś no nie do końca jakościowo tę pracę będzie wykonywał i no, może to też tak zostawiam jako kwestia do przemyślenia. No, wydaje mi się, że też trzeba pamiętać o tym, że dokładając ludziom pracy, no wymagana jest również za to jakaś również wypłata należyta i godna. Będzie teza, będzie można postawić zarówno prawdę jako odpowiedź, albo też fałsz. No i będzie takie coś. Czy mógłby pan ocenić tezę pod kątem prawdziwości, prawda, fałsz? I ona brzmi tak. Dysponenci nie chcą zmian, nowe leki, USG, etc., bo to wiąże się z kosztami. Zakup sprzętu, szkolenia, o których teraz mówimy, które NFZ w żaden sposób nie zrefunduje, dlatego wiele zmian jest hamowanych. Jeśli jest to prawda, według pana, panie profesorze, to jaki ma pan pomysł, który warto rekomendować NFZ, żeby to wypracować, zmienić, poprawić, wprowadzić? Chyba że ma pan inne zdanie. Właśnie, Jacku. To znaczy, powiem szczerze, że mimo naszej chęci nie jestem w stanie odpowiedzieć ani w jedną, ani w drugą stronę. Dlaczego tak jest? Ponieważ, no nie powiem ile mamy zespołów, bo to jest ta niespodzianka, ale mamy w Polsce 212 dysponentów ratownictwa medycznego. To jest jeden z elementów zmian kierunkowych. Jak nie dokonamy, to nie zrobimy kroku do przodu. 212 dysponentów, z czego 42 dysponentów są to dysponenci samodzielne jednostki. 170 to jest pod szpitalami. Może to, co powiem, mówię to bardzo często w różnych gremiach, że tak powiem, to jest moje osobiste zdanie, może ktoś się zgadzać z tym zdaniem lub też nie. Jestem zwolennikiem tego, aby wyciągnąć wszystkie zespoły ratownictwa medycznego które są pod szpitalami, do samodzielnych jednostek, które zajmują się ratownictwem medycznym, a takim docelowym rozwiązaniem powinny być tak naprawdę duże wojewódzkie stacje ratownictwa medycznego. Jeżeli my mamy 212 dysponentów, jest takie pytanie, zresztą bardzo słuszne, zadane pytanie przez tutaj jednego z uczestników naszego spotkania, na to pytanie odpowiedziałem, że ja nie jestem w stanie powiedzieć prawda czy fałsz. Bo bym się zapytał tak naprawdę, o którego dysponenta chodzi. Ale to też się bierze z tego, że my mamy taką ogromną ilość dysponentów ratownictwa medycznego. Mamy dysponentów, którzy mają jedną karetkę albo dwie karetki. Tak? Ale też mamy dysponentów, którzy tych karetek mają 70, 80 albo 90. Tak? A jak jest u ciebie? Gdybyś miał bazować na sobie. Ale mówisz o ilości zespołów, czy odnośnie tego pytania? O dysponentach, nie chcą zmian. I jest ta teza, prawda czy fałsz, tak? O tym żeśmy rozmawiali. Ja mogę się powiedzieć o granie o siebie, tak? W tej kwestii. To oczywiście powiem tak naprawdę, że jak chcę te zmiany. Mało tego, tak naprawdę my tutaj, jak mogę też powiedzieć tutaj no, jakby o sobie z własnego podwórka,
przychodząc tutaj do pogotowia w Sosnowcu tak naprawdę, to myśmy tak naprawdę dopiero zakupili wyposażenie, żeby na każdej zespole były wszystkie leki, które może podać ratownik medyczny z listy 47. Bo w niektórych miejscach brakowało po kilka czy kilkanaście nawet leków. Trudno sobie to wyobrazić. Dzisiaj tak naprawdę na każdej karetce są stazy taktyczne, opatrunki hemostatyczne, pas o stabilizacji miednicy, coraz to więcej USG w ratownictwie medycznym, tak? Oczywiście urządzenia do kompresji to już tak naprawdę standard, wymiana defibrylatorów, dzisiaj najstarszy defibrylator to jest 5-letni, który jest w naszej karetce, wymiana tak naprawdę respiratorów, takie jakie powinny być, a nie takie, jak to nazywam, dmuchawki tak naprawdę, tak? Kwestia, my nawet dzisiaj tak naprawdę testujemy, tak? Zdania są podzielone, szczerze mam sam dosyć duże wątpliwości, ale my na jednym naszym zespole wprowadziliśmy tak naprawdę do testów analizator parametrów krytycznych. Jako jeden z, nie wiem czy nawet nie pierwsi w Polsce tak naprawdę, tak, więc ja powiem, że na moim przykładzie tak naprawdę to tak nie jest, że to tego się nie da zrobić. Mało tego tak naprawdę, jak tutaj przyszedłem, to pierwsze zakupy w 2021 roku karetek, kupiliśmy ich 7, to we wszystkich były nosze elektryczne. Pełne elektryczne, full elektryki. Uważam, że to pod kątem bezpieczeństwa, jakby samej obsługi i tak dalej, w tą stronę powinniśmy pójść. Oczywiście wideoryngoskopy, tak, więc wydaje mi się, że tutaj są możliwości, natomiast nie jestem w stanie i myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć z roli dysponentów. Natomiast tu też jakby od tego też zacząłem, że mamy w Polsce 212 dysponentów ratownictwa medycznego, ale tylko 42 są to samodzielne jednostki jako pogotowie ratunkowe. Reszta to jest pod szpitalami. To jest nasz spory problem. Wyobraźcie Państwo, że jest takie, nie chcę tu mówić po nazwie województwa, 23 dysponentów, gdzie większość ma 1, 2, 3 karetki, największa ma 8. No i teraz jest spotkanie, nie wiem, na wysokości województwa, tak? Nie wiem, wojewoda, no wiadomo, że wojewoda odpowiedzialny za ratownictwo medyczne, to on musi rozmawiać z 23 dyrektorami. A większość to są dyrektorami, które są w szpitalach. No to ciężko też tutaj tak naprawdę o pewne jakieś mechanizmy albo o pewne takie skoordynowane w tym zakresie działania, tak? I myślę, że to jest taki krok, który powinniśmy się zastanowić tak naprawdę kierunkowy, aby jednak nie było tylu dysponentów, takie ogromne rozproszenie, bo pewne nawet zmiany, pewna nawet tutaj padła, tak? My tutaj też, jak przyszedłem do pogotowia, to też jednym z naszych pierwszych działań była standaryzacja. Tak, standaryzacja, tak, sprzętu, plecaków, kupiliśmy na wszystkie zespoły te same plecaki opisane i tak dalej, tak, no ale przy takiej ilości dysponentów trudno mówić też o standaryzacji nawet na wysokości województwa. W tych elementach jakościowych powinniśmy się zastanowić, czy też nie powinniśmy pewne elementy ustandaryzować w skali całego kraju. Tym bardziej, nawiązując nawet Jacku do twojego pytania, które było na początku, czy jesteśmy przygotowani, nie wiem, w Polsce dzieje się jakaś wielka tragedia i tak dalej, tak, dużo osób poszkodowanych i tak dalej, no i teraz przyjeżdża tych kilkunastu dysponentów, tak, na miejsce zdarzenia i no, może być pewien problem właśnie sprzętowy dotyczący właśnie braku takiej standaryzacji, bo wiele pogotowi w Polsce, a samodzielne jednostki z tych obserwacji, czy jak rozmawiam, to większość już to gra nie ma tą standaryzację, ale to jest tylko na wysokości dysponenta. Powinniśmy również pomyśleć elementu jakościowego o standaryzacji gdzieś na wyższym poziomie. Do tej naszej tezy tutaj, którą jeśli prawda, to jaki ma Pan pomysł, który warto rekomendować, myślę, że tutaj już padło parę rzeczy, standaryzacja rozmowy, może łączenie się dysponentów, nie wiem, nie jestem specjalistą zarządzania w ochronie zdrowia, Ty masz tutaj te kompetencje, ja się od tego odsuwam, ale też w przypadku, gdyby był to fałsz, jakie są więc czynniki hamujące rozwój medycyny przedszpitalnej w Polsce według Pana? W kuluarach nasi widzowie, słuchacze podpowiadają, że no właśnie wpływowe związki pracodawców ratownictwa medycznego, słyszy się ciągle ten argument, że no niekoniecznie jest chęć, niekoniecznie jest wola, niekoniecznie są te kwestie. Do tego też się warto byłoby odnieść. Jeśli chodzi o Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, jest to organizacja, która zrzesza dysponentów, nie wszystkich, bo nie wiem, około 50
w Polsce na tych 212, więc to też jakby jest też skala. Ale też tak naprawdę no, wiadomo, że zawsze z różnej perspektywy różne pewne elementy wyglądają. Jeżeli coś ma być wprowadzone na nowo, to oczywiście każdy pracodawca pierwsze co to policzy, jakie to będą dla niego koszta i czy faktycznie mu na to wystarczy, a często jest tak, że dodajmy to, tak, ale nikt nie mówi o tym, że za dodaniem nowych elementów, czy nowych wykonywanych procedur, czy nowego sprzętu i tak dalej, czy za tym idą tak naprawdę pieniądze. Tak? Często to są dodatkowe jakieś elementy, dodatkowe obowiązki, ale z tym nie idzie element związany właśnie z finansowaniem. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te wrażenie, trudno mi powiedzieć, że zapewne oczywiście takie może być, to też zależy zapewne od dysponenta, natomiast absolutnie tutaj no jakby nie mogę się zgodzić z tą tezą, że ten związek pracodawców jest związkiem, który pewne rzeczy, nie wiem, hamuje, blokuje, nie chce tego rozwoju. Myślę, że nie. Tak przykładu tylko powiem, szanowni państwo, gdyby nie na przykład Związek Pracodawców, to nie byłoby żadnych mistrzostw, żadnych obchodów ogólnopolskich ratownictwa medycznego. To są wszystkie inicjatywy tylko i wyłącznie ze Związku Pracodawców. Więc to też nie jest tak, że to jest wszystko że to jest takim, że ktoś ma takie wrażenie, że to jest zblokowane czy nieblokowane. Natomiast no też tutaj myślę, że do pewnego elementów, pomysłów, no też trzeba podejść wielotorowo i jakby z takim zdrowym rozsądkiem. Natomiast jeżeli się coś wprowadza nowego, jest taki obowiązek, no to siłą rzeczy tak naprawdę no musi być element też związany, no dobrze, ale co z finansowaniem? Tak? A tym bardziej, że no też to nie tylko kwestia sprzętowa, ale też największe koszty ze strony pracodawcy są oczywiście koszty osobowe. Nie ma co ukrywać. Ja się bardzo cieszę, bo ja przez 15 lat fizycznie pracowałem w zespole ratownictwa medycznego, 8 lat na etacie, resztę na umowie cywilnoprawnej. No teraz nie mogę jakby z pełnej funkcji, ale na pewno do tego jeszcze wrócę. Więc ja wiem, jak wyglądały zarobki ratowników medycznych, tak? Jak to wyglądało, tak? Jak to wygląda granie dzisiaj. Na pewno jest to zmiana. Oczywiście przy tej inflacji, w tym wszystkim nie do końca jakby czujemy i widzimy tak naprawdę te różnice. Natomiast no, trzeba się, ja zawsze tak podchodzę do wszystkich rzeczy, że trzeba w miarę możliwości to wypośrodkować i popatrzeć granie z drugiej strony. Natomiast nie mogę się zgodzić z jakimiś tezami, że ktoś mówi nie chce specjalnie, nie chce rozwoju i tak dalej, bo tak nie jest. Poproszę Cię po spotkaniu, żebyś może dał mi namiar na tę instytucję, która wycenia te nasze tutaj usługi z Dobo-Karetki, co tam się by znalazło. Tak sobie pomyślałem, że może w jednym z kolejnych odcinków NT Live zaprosimy taką osobę do rozmowy i może przekażemy, że ratownicy medyczni, ratowniczki medyczne, osoby pracujące w PRM-ie widzą elementy składowe, na które ta cena za te doboczuwanie karetki P czy S powinna się składać. Zostawiam do przemyślenia, jeśli słuchają nas osoby zainteresowane z tamtej instytucji, to zachęcam do kontaktu albo skorzystam ewentualnie tutaj z kontaktu od naszego gościa. Pojawi się pytanie, ale zanim to pojawi się pytanie, to rozwinę całą nazwę, bo jest skomplikowane, jak każdy dokument legislacyjny. Jak ocenia Pan projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego? I tu właściwe pytanie, jak Pan ocenia ten projekt, jakie korzyści, jakie zagrożenia i jak powinno wyglądać zarządzanie zmianą w tych ewentualnie postępowych procesach? Znaczy mam takie, Jacku, pytanie, o jaki projekt rozporządzenia dokładnie chodzi? Czy ten z maja 2022, tak, gdzie była ta przepraszam bardzo, tak. Maj, 25 maja, już zaglądam do dokumentu. Tak, 22, tak? O tym, okay. Rządowe Centrum Legislacji, update zrobiony, Ministerstwo Zdrowia 25 maja. Przepraszam, nie do końca tutaj dopisałem. Już wrzucam link, żebyśmy byli transparentni. Jasne.
Ja może takie jedno zdanie wstępu zrobię. Proszę bardzo. Że dzisiaj ratownik medyczny w Polsce ma bardzo duże uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności o podawania leków. One są bardzo duże, jeden z największych w Europie do samodzielnego. Natomiast problem, jaki mamy w systemie i każdy o nim wie, tak, to jest brak lekarzy. Lekarzy nie ma i nie będzie. To też świadczy tak naprawdę zmiana ilości zespołów P versus zespołów specjalistycznych. To się zmniejsza. Tutaj podaję też warto przytoczyć to, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ale uchwałą zespołu przyjęliśmy zapis mówiący o tym, że na każde rozpoczęte 10 zespołów P ma być jedna SK, czyli de facto 10%. Dzisiaj zespołów jest 20% zespołów S, 20 tam z groszami. Czyli de facto, a może trochę wygadałem się, Jacku, ale dobra, okej. Czyli de facto, czyli mówimy tak naprawdę o sytuacji takiej, że ma być tych dzisiejszych zespołów S, ma być połowa, ale tak naprawdę dzisiaj te zespoły i tak jeżdżą bez lekarza, bo pozwala na to zapis covidowy. Nie ma lekarza, może jeździć trzecia osoba, ratownik medyczny albo pielęgniarka systemu. I ja osobiście nie jestem zwolennikiem zwiększenia uprawnień wszystkim ratownikom medycznym. Wręcz podpisuję dwoma rękami generalnie, że to jest zły pomysł wszystkim ratownikom medycznym, bo te uprawnienia są bardzo duże. Powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, żeby pewne kwalifikacje muszą nabyć ratownicy medyczni nie z tego powodu, że ktoś tego chce, tylko system tego wymusza, bo nie ma lekarzy i nie będzie. A pewne czynności w systemie muszą być wykonywane, czy chcemy, czy nie chcemy. Tylko musimy zrobić to w taki sposób, żeby było przede wszystkim bezpieczne dla tego ratownika medycznego, no i oczywiście bezpieczne dla pacjenta. I tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt rozporządzenia, to jeżeli chodzi o granie leki, dlaczego takie leki były zaproponowane, a nie inne? Bo ten temat wróci, ponieważ granie ustawa o zawodzie w samorządzie weszła w życie, w związku z powyższym z punktu legislacyjnego daje delegację do wydania wszystkich rozporządzeń do tej ustawy, również rozporządzenia o medycznych czynnościach ratunkowych. I one zapewne teraz, w niedługim okresie czasu, tak, mam na myśli, nie wiem, może i tygodnie, tak, będzie nowy projekt, który zmienia. A później, jestem tego przekonany, jakby weszła standardy drugiego stopnia, które mam nadzieję, to nie jest wcale takie jakby proste tak naprawdę, one weszły od 1 października, bo to jest stały proces nie tylko standardu, ale przygotowania uczelni, akredytacji i tak dalej weszły, to później tak naprawdę to rozporządzenie będzie musiało być ponownie zmienione, bo będzie nadawało po studiach magisterskich nowe uprawnienia. Ale w tym projekcie, w mojej osobistej ocenie, jeśli chodzi o leki, no to była zaproponowana dopamina. No ale szanowni Państwo, jeżeli mamy pacjenta z wstrząsie kardiogennym, to dzisiaj ratownik medyczny co ma w karetce z aminokatecholowych? Ma adrenalinę. No umówmy się, że adrenalina nie jest granie, że tak powiem, skutecznym lekiem granie w stosowaniu u takich pacjentów. Więc trzeba poszukać inną aminokatecholową, tu akurat Ministerstwo Zdrowia zaproponowało dopaminę. Tak? Nie wiem, może będzie lepsza dobutamina, lewonor, a pacjent jest w wstrząsie kardiogennym, to lepsza byłaby dobutamina albo lewonor niż dopamina, tak? Ale na pewno jakąś aminę katecholową na pewno ratownik medyczny potrzebuje tak naprawdę w zespole ratownictwa medycznego. Później oczywiście kwestia była dotycząca etomitat, tak? Ketamina, a może propofol. Oczywiście wzięło się to jakby z elementu dotyczącego intubacji dotchawiczej u pacjenta z zachowanymi oznaki krążenia. Tak? Na przykład w protokole RSI. Jeśli chodzi o granie dalej, tak, mamy metodę. Przepraszam, czy możemy się zatrzymać na ketaminie i na propofolu w kontekście RSI i w kontekście tego, bo to jest, jakby znalazło się w pakiecie pytań. Nie chciałbym wracać niepotrzebnie od początku. Tu bym prosił o większe sprecyzowanie, a ja szybko odnajdę to pytanie i uzupełnię swoją prośbę. W ogóle, jeżeli chodzi o rozporządzenie, to uwagi w zasadzie były dwie uwagi. Tak? Jedna uwaga tak naprawdę dotyczyła
i to była większość, intubacji ze środkami zwalczającymi. I tutaj w zasadzie wszystkie środowiska, łącznie z ratownikami medycznymi, ale też również środowiska lekarskie, anestezjologiczne, były przeciwne, ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. Także nie są ratownicy medyczni przygotowani, a drugie było do USG. Mniej, ale również. Natomiast dzisiaj ratownik medyczny może wykonywać intubację u pacjenta tylko w nagłym zatrzymaniu krążenia i koniec. Ale mamy sytuacje kliniczne, gdzie pacjent wymaga tak naprawdę tej intubacji, nie wiem, oparzenia gruntów długodechowych, wstrząs anafilaktyczny, tak? A ratownik medyczny dzisiaj, przynajmniej z punktu widzenia prawnego, nie może tego zrobić, a nie ma tego lekarza, którego mógłby wezwać. No dobrze, a co się dzieje? Tak, dokończ i mam od razu pytanie. A tak naprawdę, może wezwać, bo ja zawsze mówię odnośnie takie rendezvous. No, rendezvous to dzisiaj tak naprawdę w wielu sytuacjach to jest właśnie lotnicze pogotowie ratunkowe. Lekarz dolatuje na miejsce, że tak powiem, zdarzenia, tak, i może, że tak powiem, wykonać tą procedurę w sposób bezpieczny. Zresztą tam w lotniczym pogotowiu oczywiście są specjaliści wysokiej klasy i tutaj, że tak powiem, tak, są do tego odpowiednio też przygotowani. Natomiast nie zawsze ten śmigłowiec jest dostępny, tak? I my musimy tak naprawdę, uważam, jak mówię o systemie, pomyśleć na tym, żeby część ratowników medycznych mogło wykonywać tą bardzo trudną i ryzykowną procedurę ratunkową, tylko żeby w odpowiedni sposób przygotować, czyli nie wszystkim. Ja jestem zwolennikiem, żeby to był element na studiach magisterskich jako nowa kompetencja, ale również uważam, że powinien być kurs kwalifikacyjny w tym zakresie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ratownik, nie wiem, pracuje 15 lat, 20 lat, to on w mojej ocenie nie pójdzie na studia magisterskie, żeby mógł w gronie studiach magisterskich wykonywać tę procedurę. Natomiast jeżeli ktoś kończy studia, tak, to pójdzie zapewne na studia magisterskie, jasne, tylko z tym zastrzeżeniem jestem zwolennikiem, że on dopiero może wykonać tę procedurę po odpowiednim okresie czasu doświadczenia w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Żeby nie doprowadzać do sytuacji takiej, że ratownik jeździ 20 lat w karetce, nie może tego zrobić, a ratownik medyczny kończy studia magisterskie, przychodzi do pracy do karetki i on może to wykonać. To jest takie, mimo wszystko, że tak powiem, nie jest to wcale łatwe, żeby to tak w miarę możliwości zorganizować, żeby w jakiś sposób miało to ręce i nogi. Ale nie uciekniemy od tego, żeby ta procedura była wykonywana w zespole ratownictwa medycznego. Odnośnie rendezvous będziemy dzisiaj rozmawiać i tu dużo. Pojawiło się kolejne pytanie. Jeżeli w tym momencie możemy liczyć na wsparcie z tak zwanego śmigła, rozumiem, ale wiemy, drodzy Państwo, że rendezvous to jedno, a wsparcie lotniczego pogotowia to drugie, bo to są systemowo dwie różne rzeczy. Ale tutaj słuchacze chcieliby wiedzieć, pytają wręcz, bo jesteśmy przy tym temacie, to jak powinno wyglądać takie szkolenie, o którym Ty w tym przed chwilką momencie powiedziałeś, że to muszą być ratownicy z doświadczeniem, potwierdzonym, bo można też jeździć 20 lat w zespołach ratownictwa medycznego i nie angażować się za bardzo w podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście, może być taka sytuacja, prawda? No to właśnie, to jak według Ciebie powinno wyglądać takie szkolenie? Jak powinna być prowadzona kontrola nad wykonywaniem takich czynności? Jak powinien wyglądać ten feedback? Może trochę takie mentorskie wsparcie? Niedawno trochę pisał o takich sprawach ratownik na Wyspach, pan Paweł Bednarenko, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pisał w artykule o CCP, czyli o paramedykach tych takich bardzo zaawansowanych, critical care paramedic. Przypomniałem sobie. No to jaka jest Twoja propozycja na szkolenie, na kontrolę, na recertyfikację uprawnień? Znaczy, tak, uważam, że tak, po pierwsze, aby ta procedura mogła być prowadzona kursem kwalifikacyjnym, który byłby obarczony pewnymi elementami, w szczególności dotyczących doświadczenia, czyli tych pracujących. Program powinien być oczywiście stworzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego czy instytucję naukową ministerialną, która opracowuje dla lekarzy i tak dalej, te specjalizacje i tak dalej. Ten kurs godzinowo powinien być oczywiście dostosowany do tego, aby tego ratownika medycznego przygotować, czyli do ilości procedur, które powinny być udokumentowane u tego konkretnego osoby, która na tym kursie jest, i przede wszystkim ten kurs powinien być granie kliniczny.
Czyli nie kwestia dotycząca anatomii, wysokiej wierności i tak dalej, tak? Tylko tak naprawdę powinno być to na pacjentach, czyli tutaj powinna być tak naprawdę kliniczna, kurs przede wszystkim godziniowy kliniczny. Ile? No wiemy, jak sobie weźmiemy kwestię na przykład anestezjologów, tak, i specjalizacji, po jakim okresie czasu nabywa się tych umiejętności, tak, no to tutaj też musimy to w miarę możliwości dostosować. Tylko kwestia, jaka jest, największy problem, to jest kwestia tego, że to jest element, który musi być powtarzalny. Mówiłem przed chwilą o certyfikacji na przykład czasowej kontroli tego. Ja sobie wyobrażam, ja bym sobie życzył, był taki system, gdzie tak naprawdę założenia powinny być takie, że ratownik medyczny w danym okresie powinien wykonać tyle i tyle tych procedur. Jeżeli nie wykonuje tych procedur, tak naprawdę powinien odbyć na nowo szkolenie, tak naprawdę, bo to powinien być element powtarzalny. I też nie jestem zwolennikiem tego, żeby powinien nadać akurat w tym zakresie raz i na zawsze, bo on przez 3 lata nie będzie wykonywał tego, a uprawnienia dalej zostanie, czyli nie będzie przygotowany do tego, żeby to wykonywać. Jeżeli chodzi o studia 2. stopnia, to jestem za tym, żeby student na 2. stopniu miał określone w standardzie ilość minimalną udokumentowaną asyst intubacji i wykonywanych intubacji, które powinny być zaliczone jako efekt kształcenia do egzaminu. Czyli nie chodzi o to, żeby on na koniec przyszedł generalnie na egzamin i mi na fantomie zaintubował, bo to uważam, że to nie jest granie do rozwiązania, tylko na podstawie zdobytych efektów kształcenia i udokumentowanych asyst w intubacji i wykonywanych intubacji, ten element mógł być zaliczony na poczet egzaminu. Co z ketaminą, co ze zwiotami, przepraszam, spłycam. No i tak samo, rozumiemy? Tak to się ma odbywać? Tak, znaczy ja tutaj mam na myśli, mówiąc o intubacji, albo miałem na myśli na intubacji, wykonania u pacjenta pełnej procedury, u pacjenta z zachowanymi oznakami krążenia. Rozumiem, czyli przygotowanie do RSI całościowo, tak jak należy, to będzie wykonywać w prehospitalu, kiedy zajdzie ku temu potrzeba. Rozumiem, sprecyzowane. Bo wydaje mi się, no wszyscy chyba jesteśmy zdania tego, że tu nie chodzi o kwestię intubacji jako, mówię o pacjentach z zachowanymi oznakami krążenia, intubacji jako intubacji, tylko chodzi o właśnie przygotowanie tego pacjenta, czyli zastosowanie odpowiedniej farmakoterapii, wprowadzenie pacjenta w odpowiedni stan, żeby można było tą procedurę w sposób bezpieczny dla ratownika, przede wszystkim dla pacjenta wykonać. To jest bardzo trudna procedura, bardzo trudna, wymagająca bardzo dużej ilości i ćwiczeń, i doświadczenia, i powtarzalności. I to wszyscy musimy być tego świadomi. Natomiast no, nie uciekniemy od tego. Nie możemy też doprowadzić do takiej sytuacji, że w opiece przedszpitalnej pacjentowi nie będzie w stanie medyk wykonać pewnej procedury, nikt, bo nie może. Też nie możemy tego doprowadzić. Powinniśmy to w miarę możliwie wypośrodkować, ale absolutnie nie nadawać tych uprawnień wszystkim ratownikom medycznym, bo to jest skrajnie niebezpieczne. I od tego absolutnie myślę, że to się wszyscy zgadzamy. Stąd też właśnie odnośnie tego rozporządzenia to był ten element, ale ja uważam, że to był dobry pomysł, żeby taki projekt Ministerstwo Zdrowia opublikowało, ponieważ tak naprawdę z punktu widzenia chyba ministerstwa poznało dokładnie wszystkie stanowiska w tym zakresie i nikt nie był za tym, żeby to wprowadzić właśnie z punktu widzenia bezpieczeństwa ratownika i tego pacjenta. Pojawiło się w twojej wypowiedzi jedno stwierdzenie, USG, były sprzeciwy, była tam kość niezgody. 4 zdania komentarza co do tego, bo jak wiemy, to naprawdę nie jest taki diabeł straszny, jakby się wydawało, ale jednak wymaga kursów, wymaga szkoleń, wymaga sprawdzenia i wymaga powtarzalności, o których przed chwilą powiedziałeś. Dlaczego się tak stało? Co takiego kryje się pod tym skrótem, oprócz ultrasonografii przedszpitalnej, że to tak co niektórych martwi? Chciałbym zapytać. Jasne. To może tak rozpocznę. Ja bym sobie zadał pytanie, czy jest zasadność, aby USG było w karetce, tak? To powiem, że jak ktoś powie, że nie ma takiej zasadności, to znaczy, że nie czytał, bo nie jest aktualnej wiedzy medycznej, ABM i tak dalej, tak? Bo to, że to jest zasadne, to w ogóle nie ma o czym dyskutować.
Problem, jaki się pojawił, to był problem interpretacyjny i też prawny. Czy ratownik może wykonywać USG? Z jednej strony to jest badanie nieinwazyjne, z drugiej strony jest to też kwestia odpowiedzialności. Jak użyjesz, czy jest do tego ratownik przygotowany, czy był ratownik, czy jest ratownik kształcony w ramach przeddyplomowych, czyli studiów pierwszego stopnia. I tutaj tak naprawdę rozmawiając, nie chcę tutaj rzucać, jeżeli chodzi o kwestię uczelni, ale na przykład uczelni jest taki efekt kształcenia dotyczący obrazowania i był on wykorzystany w różnej ilości godzin, 30, 40, do USG, tylko i wyłącznie, protokołów ratunkowych. Ale wiem, że taki inny uniwersytet medyczny nie wykonał ani jednej godziny z USG. Obrazowanie polegało na zdjęciach rentgenowskich, na tomografii, gdzieś tam w zakładzie i tak dalej. No, mówiąc szczerze, ratownikowi, okej, ważna rzecz, ale na pewno nie ważniejsza niż USG. I zauważcie też, kochani Państwo, że w tym projekcie pojawiło się USG, ale pojawiło się tak naprawdę po odbyciu kursu, który miał wykonywać na podstawie programu w CMKP, bo to jest aspekt prawny, że musi być to CMKP. Z tego co pamiętam, tam był 32-godzinny kurs kończący się egzaminem, tak, po którym tak naprawdę osoba dostawała certyfikat, jakby mogła tę procedurę wykonać. Moim zdaniem... Czy tylko CMKP? Nie mogą być to inni gracze na, rynku edukacyjnym, których mamy przynajmniej kilkunastu? Czy to tylko jedna instytucja i robimy znowu zamknięty monopol? Tak to rozumieć? Znaczy nie, tu tak bardziej rozumiem pod kątem tego, że powinien być to w ramach kursu specjalizacyjnego, tak? Czyli musi być to granie program CMKP, tak? Wynika to jakby tutaj z przepisów. Ja sam byłem na szkoleniu tak naprawdę chłopaków, które też pozdrawiam, może są dotyczące USG, tak? Na bardzo wysokim poziomie to szkolenie i sprzętowo, i wiedza i tak dalej była jak najbardziej. Natomiast tutaj był ten granie problem prawny, tak? Wydaje mi się, że po pierwsze trzeba tak zrobić. I mam nadzieję, że to się stanie. Jestem pewien, że to się stanie. Na pierwszym stopniu studiów przeddyplomowym trzeba wpisać literalnie USG i określić szczegółowo efekta kształcenia i że posiada student tą umiejętność wykonania. To jakby pierwsza rzecz. O, Adam Ubych tam wpisał, Adam, tak o tobie mówiłem właśnie o tym szkoleniu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dotyczącą drugiego stopnia, trzeba to doskonalić i jeszcze bardziej rozszerzyć. Natomiast osoby pracujące, powinno być to kurs kwalifikacyjny. Uważam, że im szybciej doprowadzimy do tego, że ratownicy medyczni będą w odpowiedni sposób, też chodzi o godzinowy sposób, tak, przeszkoleni, tym bardziej ja bym sobie życzył tak naprawdę, żeby na każdym zespole ratownictwa w Polsce było USG, tylko to też nie jest kwestia kupienia aparatu USG, tylko to jest tylko kwestia, żeby osoby, które w tym zespole jeżdżą, były przygotowane tak naprawdę do wykonania tej procedury. I to jest trochę jak z intubacją, kwestia powtarzalności tego badania. Dlatego też na drugim stopniu uważam, że przy tych nowych procedurach, czy nawet na pierwszym stopniu, powinno być określone, tak, że ten ratownik powinien wykonać tam, nie wiem, 50, 100, tak, wykonywania, tak, USG w protokole ratunkowym, tak, i to też powinno być udokumentowane. My powinniśmy pójść w tą stronę, czy tą stronę bardzo praktyczną tak naprawdę, żeby kształcić praktykę, a nie, co mam czasem wrażenie, że trochę jest to granie teoretyk, tak, może tak to określić. Ja jestem wielkim zwolennikiem USG, jestem wielkim zwolennikiem, żeby to w karetce granie było, ale też patrzę na to obiektywnie, że musimy przygotować do tego po prostu kadry i w kształceniu przeddyplomowym, a teraz ci, którzy pracują w podyplomowym. I żeby to szkolenie było ustandaryzowane, musi być dany jeden program z całej Polski, wszyscy mamy tak szkolić, tak godziny.
pewne instytucje będą mogli się zapewne akredytować w tym zakresie kursów, tak jak to wygląda na kursach lekarskich i tak dalej. To nie jest tak, że tylko NCKP prowadzi, no bo nie ma ani sił, ani możliwości, tak? Bo ja chciałem trochę o to zapytać. Jeżeli jest tak, rzeczywiście jak powiedziałeś, że to nie powstanie nam monopol, tak jak kiedyś, nie wiem, Centertel na komórki, pamiętasz te czasy, że to tylko jedna firma, no bo to nie chyba chodzi o to. Jest z nami dzisiaj Tomek Górecki i Tomek Górecki wprost napisał z profilu USG w ZRM. Zajmuje się tym tematem od 2015 roku, ale uważam, że wrzucenie USG do ZRM bez wygenerowania potrzeby u ratowników wykorzystanie tego sprzętu jest bez sensu. Jeśli ma się motywację i wiedzę na ten temat, tak, ułatwia życie. I to jest małe postrictum od Tomka, którego pozdrawiam. Certyfikat nie daje żadnych uprawnień w naszym kraju na tę chwilkę. Tak to jest przez Tomasza skomentowane i myślę, że komentarzem Tomka i komentarze, które pojawiają się między innymi od Adama Ubycha, od pana Waćkowskiego, od pana Grzegorza i jest też z nami Jacek Wawrzynek nadal, zakończymy wątek ten i przenosimy się jakby do innej kwestii, która jest bardzo również ważna. Pamiętam rozmowę z panem właśnie doktorem Jackiem Wawrzynkiem i strasznie się poirytowałem. Jeżeli, drodzy państwo, uznaliście w tym momencie, że poziom mojego amatorskiego profesjonalizmu osiągnął dna, to rzeczywiście tak było, bo kiedy Jacek mówił o konsultacjach legislacyjnych i tak dalej, to padła taka informacja, która też jest sprawdzona, że tak naprawdę w Komisji Zdrowia nikt się nami nie chciał za bardzo przejmować i kiedy przyszło co do czego, kiedy nasi wysłannicy jechali do Warszawy, to oni tam nam powiedzieli, że tak naprawdę my tutaj nie musimy nic mówić, bo i tak zostało to już ustalone i z nami się nie trzeba liczyć. Informacja na temat zakresu czasu trwania i podsumowania wyników konsultacji projektu nie podlegała prekonsultacjom. Nie wiemy dlaczego. Pytanie zatem, jaki jest tego powód? Pytanie jest również, skąd taki pośpiech? Jakie są powody takiego stanowiska? To martwi bardzo środowisko medyczne, ratowników medycznych, osób z PRM-u, że tak naprawdę fizycznie w pewnych sytuacjach nie liczą się z nami, z naszym głosem i z naszą postawą. To znaczy, mi się też powiem, ciężko wypowiadać, bo jakby nie mam nic wspólnego, nie jestem pracownikiem Ministerstwa Zdrowia, nigdy nie byłem i tak dalej, i też tutaj, ale spróbuję się jakoś odnieść do komentarza. Do komentarza jak najbardziej. Pytania może bardzo. Jeżeli chodzi o prekonsultacje, większość aktów prawnych, czy to jest ustawa, czy to jest rozporządzenie, jest generalnie bez prekonsultacji z instytucjami, środowiskiem i tak dalej. Często są tylko prekonsultacje wewnątrzministerialne, czy ewentualnie wewnątrz ministerstwami, jeżeli taka jest potrzeba. Ja to mówię z jakby doświadczenia, widząc różne projekty rozporządzeń, ustaw i tak dalej, że najczęściej pisze, że tam projekt nie podlegał właśnie prekonsultacjom. Skąd ten pośpiech? Myślę, że on się też wziął granie z tego może powodu, że pamiętajmy, że był to też okres kolejnych fal COVID-u. I wiemy, jaki był też problem tak naprawdę. Wiele też środowisk pytało tak naprawdę, nawet widziałem na niektórych właśnie portalach ratowniczych i tak dalej, takie zapytania dotyczące właśnie, no bo oczywiście, no wiadomo, COVID, duszność, pacjent i tak dalej, tak, jakby tutaj tą kwestię zabezpieczenia dróg oddechowych, intubację, wentylację mechaniczną i tak dalej, żeby może właśnie taki zapis granie się pojawił, a może tylko na czas COVID-u, a może nie, a może jakieś pomysły tak naprawdę były. Ja też widziałem taki problem z punktu widzenia dysponenta tak naprawdę, że pacjent wymagał, albo nawet jeszcze, bo ja akurat, że tak powiem, w tej pierwszej i drugiej fazie COVID-u pracowałem w zespole ratownictwa medycznego, no widziałem też potrzebę tak naprawdę, żeby w niektórych sytuacjach pacjent wymagał tak naprawdę takiego, a nie innej procedury medycznej, więc myślę, to się też może stąd wzięło, znaczy tak sobie to tłumaczę, nie wiem, to się wzięło, a tak sobie to tłumaczę ten ewentualnie pośpiech, natomiast uwagi były krytyczne ze wszystkich stron tak naprawdę dotyczące tej intubacji.
A to też wszyscy wiemy, ponieważ oficjalnie Ministerstwo Zdrowia wydało takie pismo, oświadczenie podpisane przez pana ministra Kraski, mówiące o tym, że właśnie z powodu bardzo dużej ilości uwag i tak dalej, że na tym etapie jakby zatrzymuje się dalsze prace legislacyjne w zakresie rozporządzenia. No i padła decyzja, żeby to zrobić bardziej ucywilizowany, prawny sposób, to znaczy wprowadzić ustawę o zawodzie, samorządzie ratowników medycznych, dać okres 6 miesięcy na wprowadzenie tych przepisów. Ustawa o zawodzie wprowadza kursy kwalifikacyjne, specjalizacje, studia magisterskie. W związku z powyższym trzeba opracować standard kształcenia na kierunku 2 stopnia. Przy okazji zredukować granie 1 stopnia standard kształcenia. Może opracować kurs specjalizacyjny granie w tym zakresie i po prostu dopiero później wprowadzić ewentualnie w rozporządzeniu ten zapis. No i z tych obserwacji, z tego co no jakby jest widoczne, w tą stronę Ministerstwo Zdrowia poszło. No myślę, że to jest dobra koncepcja, tak, żeby w ten sposób pójść. Oczywiście no jest ten okres czasu, kiedy lekarzy nie ma i jest bardzo mała liczba medyków pracująca w systemie przedszpitalnym, która tą daną procedurę może wykonać, ale pod kątem bezpieczeństwa i takim też chyba prawnym, no to jest, wydaje mi się, że taka najlepsza ścieżka. Ale tym sposobem tak naprawdę jakby nie tylko zapis intubacji z użyciem środków zwietrzających, nie tylko USG, ale wszystkie te elementy, które były w tym rozporządzeniu, no jakby zostały przesunięte w czasie. Na przykład no, nie wszedł kwas traneksamowy, w którym w ocenie powinien być dawno granie już możliwy do podania w karetce, bo tutaj jeżeli chodzi o uzasadnienie merytoryczne, no to myślę, że tu też nikt nie ma wątpliwości. Kwestia dotycząca dróg podania leku. No dlaczego ratownik medyczny nie może podać granie leków drogą nowoczesnych terapii, na przykład leczeniu przeciwbólowym? Tak? Dopoliczkowo, tak? Donosowo i tak dalej. Są i tak to dalej. rozwiązania. W rozporządzeniu jest to ograniczenie dotyczące jest pisana literalnie droga podania leku i tak samo w standardzie 1 stopnia. Trzeba to usunąć, trzeba tu wpisać tak naprawdę lek podaje się zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego lub i z aktualną wiedzą medyczną. I to też uczulam tak naprawdę, że HPL nie może być jedyną formą, do której powinniśmy się odnieść, jeśli chodzi o podaż leku w opiece przyszpitalnej. Dlaczego? Bo gdybyśmy stricte trzymali się charakterystyki produktu leczniczego, to z karetki trzeba byłoby wyrzucić mnóstwo leków. Na przykład ketoprofen, fentanyl i tak dalej, ponieważ są to leki, które w HPL są zapisane, że można podać tylko w szpitalnictwie zamkniętym, czyli generalnie w lecznictwie zamkniętym, czyli w szpitalu. Z drugiej strony tak naprawdę pytanie jest takie, czy ratownik medyczny może podać leki off-label? Na przykład, bo jest taka aktualna wiedza medyczna, nie wiem, midanium donosowo. Myślę, że tutaj Jacek też o tym granie wspominał, tak? Czy nie wiem, metylostrypturan, granie lek przeciwbólowy wziewnie, tak? Albo bukolan, granie u dziecka, granie w ataku drgawek, ataku padaczki dopoliczkowo i tak dalej, tak? Więc w tą stronę też powinniśmy jakby urealnić też ten zawód ratownika medycznego i te czynności, które wykonuje. A one też wynikają, że w standardzie 1 stopnia nie ma drogi donosowej, dopoliczkowej, wziewnej, nie ma w standardzie 1 stopnia, to też granie nie ma w rozporządzeniu, bo rozporządzenie tylko są właśnie te drogi, które muszą korelować, bo ten ratownik był uczony i tak dalej. Więc pewne zmiany, które muszą nastąpić, to nie jest tylko zmiana jakiegoś zapisu w rozporządzeniu, tak, w takim akcie prawnym, tylko to jest takie trochę jak kwestia tego domina tak naprawdę, tak, że to za sobą też wiąże inne zmiany w tym zakresie. Ja jestem wielkim zwolennikiem nowych dróg podania, bo one są po pierwsze skuteczne i to pokazują tak naprawdę badania, a przede wszystkim są też bezpieczne do podania. Tak, to też tak. Naprawdę, tak? I są łatwe. Powiem tobie, bardzo często przyjeżdżamy na przykład do dziecka, który ma bardzo rozległą historię, jeśli chodzi o problemy neurologiczne, które między innymi mogą się manifestować takimi epizodami drgawkowymi
i my przyjeżdżamy na miejsce i rodzice sami właśnie podają do policzkowo-teleki i my tak naprawdę nie mamy już co robić. Oczywiście mamy zabezpieczyć pacjenta, mamy mu towarzyszyć przy ewentualnie dalszym kierunku, no to jeżeli rodzice to mają i jak sądzę są przygotowani jak to zrobić, no to tym bardziej medycy po pierwszym stopniu, po drugim, no i przynajmniej z takim wieloletnim doświadczeniem. Cieszę się bardzo, że tutaj rozmowa cały czas tak się mocno dobrze rozgrywa. Czas mija, ale jeszcze jesteśmy, drodzy Państwo. Weszła w ten nasz scenariusz takie spostrzeżenie. Najpierw od niego zacznę, bo to jest wniosek z tego projektu, z tej ustawy, która ma, znaczy może nie ustawy, tego rozporządzenia. I jest komentarz zapisany w dokumencie dokładnie tak. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Kropka. Pytanie zatem od widzów i słuchaczy. To jest duża zmiana na skalę ogólnopolską? Czy miałoby się odbyć bezkosztowo, tak po prostu, just like that? Czy też ratownicy medyczni we własnym zakresie musieliby odbyć kolejne szkolenia, za które muszą sami zapłacić i może nie zdążą w tych 6 dniach kontraktowych, znaczy zapisanych jako płatne? Powoduje ten zapis dużo poruszenia w środowisku i dostałem wiele tutaj spostrzeżeń na ten temat. To jest też to, o czym mówiliśmy tak naprawdę, tak? Nowe uprawnienia wiążą się też granie z kosztami związanymi z kupnem leku, ze szkoleniami i tak dalej, czyli po stronie dysponenta, ale też jeżeli jest taki zapis, a nie inny ustawowy, że pracodawca może umożliwić, w sensie zapłacić darmowe, ale wcale tego nie musi robić, no to w wielu miejscach wygląda to tak, że po prostu ten ktoś musi te koszty pokrywać, mówię o ratowniku medycznym, pokrywać z własnej kieszeni. Uważam, że tak też nie powinno być, że to powinno być systemowe, przynajmniej kursy te kursy kwalifikacyjne, bo o takich mówimy, bo tak naprawdę dopiero po tym kursie jakaś dana procedura może być wykonywana jako dodatkowe uprawnienie, to te kursy kwalifikacyjne powinny być w mojej ocenie darmowe, bo to też jest granie potrzeba systemu, potrzeba ze strony dysponenta, żeby generalnie mieć w kadrze osoby odpowiednio przygotowane i wykwalifikowane do tej procedury. Absolutnie też nie możemy patrzeć w tę stronę, że ratownik to tylko chce zrobić, bo chce zrobić. Nie. To nie jest tylko jedna strona w tym wszystkim. Tych stron, na którym zależy na tym, powinno być więcej. Powinno być to granie ten, czyli Ministerstwo Zdrowia, powinien być to granie dysponent, powinien być to ten ratownik medyczny, a jakby robimy to po to, żeby na samym końcu uratować życie temu pacjentowi, który tego wymaga. I tutaj uważam, że ten kurs granie kwalifikacyjny, który by miał przygotować do tej procedury, on powinien być w mojej ocenie darmowy. Bo może się zgodzisz ze mną z taką tezą, bądź nie, bo efekt takiego kurs, kompetencje, jest to jakieś narzędzie w naszych rękach. Możemy założyć taką tezę? Ja myślę, że jak idziemy do pracy, do jakiegoś stanowiska i otrzymujemy narzędzie, czy to będzie narzędzie pod postacią, nie wiem, młotka, śrubokręta, wkrętarki, no to nie musimy je sobie w miejscu pracy kupować, więc może należy zwracać uwagę, że kursy z kompetencji miękkich, twardych, takich, śmakich, owakich, to są narzędzia pracy, jakie my wykorzystujemy, więc znowu wracamy do wyceniania kosztów utrzymania zespołu P bądź S, żeby to się znowu wchodziło w ten koszyk wartości tej doby. Ja do tego dokładam, więc jeśli się ze mną zgodzisz, to proszę potwierdź, a jeśli nie, no to posłucham chętnie argumentu. Nie, jakby potwierdzam, no to co mówiłem, uważam, że tutaj jest kilka stron, na którym zależy to, żeby ta procedura, żeby tego pracownika był przygotowany i uważam, że to powinno być darmowe, a z drugiej strony chciałem tu zauważyć jedną rzecz, bo nie wiem, czy to wybrzmiało, że tak powiem, ale chcę, żeby no, tutaj wszyscy jak jesteśmy, zwróciliśmy na jedną rzecz uwagę, że za chwilę w systemie, mówię o ratownikach medycznych, może się zrobić sytuacja podobna dzisiaj do pielęgniarek i do tego całego zamieszania, które wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 1 lipca. To znaczy,
Czy to nie za chwilę, bo to mówimy o perspektywie tam 2-3 lat, tak? Ale za ten okres czasu będziemy mieli tak, ratowników po licencjacie, no też część po szkole policjalnej, ale po licencjacie. Będziemy mieli granie ratowników po studiach magisterskich, będziemy mieli ratowników po specjalizacji, już mamy pierwszą specjalizację, tak? Za 1,5 roku będą pierwsi specjaliści chirurgiczni, asystenci lekarza. Jak wejdą kursy kwalifikacyjne, to się okaże, że jeden ratownik w stosunku do drugiego nie ma tych samych kwalifikacji, tylko ma na przykład wyższe, bo skończył kurs kwalifikacyjny i jakby sytuacja będzie taka, że my nie będziemy mieli ratowników medycznych na jednym poziomie, tylko my będziemy ratowników medycznych mieli na różnych poziomach, licencjat, magister, ze specjalizacją, czy granie po zwiększonych kompetencjach poprzez kursy kwalifikacyjne. To też jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym podkreślić tutaj, że powinniśmy też jako środowisko pomyśleć granie nad tym, aby przewidzieć pewne rzeczy, które mogą się zdarzyć, bo jak nic nie zrobimy, to będzie to samo, co jest ze środowiskiem pielęgniarskim, w szczególności po 1 lipca 2022 roku. Napisała o tym pani między innymi Agnieszka. Niestety to nie tylko bolączka ratownictwa medycznego czy ratowników medycznych, pani Agnieszko, myślę, że tak chodzi o to. Ale ja jeszcze pójdę w kierunku komentarza, który przed chwilą Bartek Zimoch napisał w kontekście tego, co ty powiedziałeś. Ile razy przy rozmowach z płatnikiem, ty jako dysponent, albo może inni dysponenci, zadawaliście pytanie, czy wam, drogi płatniku, zależy na tym, żeby była ta jakość, żeby to było dobrze zrobione, żeby to było profesjonalnie? Czy taka informacja wpada do NFZ-u, do prezesa, do tych osób, które biorą udział w negocjacjach, że to państwu powinno zależeć, bo wy jesteście na szyldzie danego miejsca, gdzie się świadczy dla was usługi? Padają takie komentarze, czy raczej nie? Czy powiem tak, jeżeli chodzi o NFZ, to NFZ tak naprawdę dopiero teraz od 1 stycznia nas finansuje. Wcześniej no to, ale wcześniej były takie przestrzenie. Wcześniej to granie był budżet państwa, tak? Czyli granie Ministerstwo Zdrowia poprzez wojewodów i tak dalej, a NFZ tylko technicznie ogłaszał konkurs, ale jakby w ogóle nie był stroną, że tak, to nie były pieniądze z budżetu NFZ-u, może w ten sposób, ale oczywiście, jak mówię, 2 lata jestem, więc też, że tak powiem, nie wiem, co tam było wcześniej, tak, ale przez ten okres czasu, w tym, co ja uczestniczę w tych spotkaniach, no to jak najbardziej tutaj ze strony pracodawców absolutnie nie było to odbijane, że to jest coś złe i tak dalej, wręcz przeciwnie tak naprawdę, tylko żeby to było rozsądnie i żeby za pewnymi dodatkowymi wymaganiami, które większość jakby uważamy tak naprawdę, że powinno odnosić tej jakości sprzętu i tak dalej, ale żeby za tym granie szło też odpowiednie na odpowiednim poziomie finansowanie. Dzisiaj tak naprawdę, od 1 stycznia jesteśmy grani w Narodowym Funduszu Zdrowia. Już się jakieś spotkania odbyły z centralą NFZ-u tak naprawdę, tak, celem też jakby współpracy. To NFZ jest otwarty, natomiast ceny dobokaretek są wyliczane na podstawie kalkulacji, które można znaleźć nawet w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wojewódzkim planie, jakie są koszty i tak dalej, tak? To tak nie jest, że skąd się stawki biorą, bo ktoś tam wymyśla i tak dalej, tylko takie granie jest przelicznik, tak? A S do P dzisiaj mamy przelicznik 0,75. Czyli jak SK ma 1000 zł, to P ma 750 zł, czyli 250 zł jest na lekarza. Stąd lekarze też, skąd też tych lekarzy myślę, że też nie ma, bo ta różnica między SAP jest bardzo mała, bo jest tylko 0,25 stawki. Natomiast wylicza tak naprawdę to agencja. Obecnie tak się zadziało, że do 10 lutego dysponenci, no to wynika tak naprawdę z przepisów prawnych, które weszły na koniec grudnia pod kątem przerzucenia tego finansowania z budżetu państwa do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Były projekty wojewódzkich planów działania systemu wyliczenia tak naprawdę. One będą obowiązywać od przyszłego roku, od 1 stycznia. No a teraz agencja dostała do wyliczenia nową stawkę dobową, dobokaretki, która ma obowiązywać od 1 stycznia tego roku, czyli też granie wstecz, uwzględniając właśnie ten element związany
z wyrównaniem tych 65-45, czyli nocek i świąt, ponieważ do końca grudnia tamtego roku było to finansowane z funduszu covidowego przez wojewodów, ale od 1 stycznia już nie jest to finansowane, a pracownicy otrzymywali to od kwietnia 2020 roku, więc uważam, że skoro tak, no to powinno być to po pierwsze wpisane na stałe, to ministerstwo obiecało wiele razy, teraz jakieś prace, jak czytam ostatnio rynek zdrowia, że są podejmowane legislacyjne i że ma być wpisane na stałe, a ma być to w dobokaretce. Uważam, że jest to dobry kierunek, a agencja wylicza te stawki. To jest tak trochę bardziej skomplikowane niż się może jakby wydawać. Też trzeba pamiętać o tym, że agencja wylicza, to ona wylicza uśrednianie. Tak? A też jak choćby z punktu widzenia, każdy dysponent ma inny regulamin wynagradzania, ma inne płace, tak? Inny ma premie i tak dalej, tak? No i to jest uśrednianie, więc jeden z tego powiedzmy bardziej korzysta, a drugi jest granie pod kreską, ale ja jestem zdania takim, że da się wszystko wyliczyć. Tak, bo matematyka nie kłamie, jak wiemy 2 dodać 2 zawsze jest 5, 4 i tego się oszukać nie da, ale może też o standaryzacji tego, co mówiłeś wcześniej w ZRM-ach, plecaki, torby, kiedy odwiedzałem stację wojewódzką w Bydgoszczy, kiedy Krzysztof Wiśnia mnie odprowadzał, no to sam Krzysztof mówił, biegniemy w kierunku tego, żeby to wszystko było podobne, powtarzalne, więc skoro na linii frontu ma być powtarzalne i od nas się wymaga, żebyśmy byli tacy powtarzalni, to niech system finansowania powtarzalny będzie, żeby i mały, i duży dysponent miał te same wskazówki. W projekcie zapisane jest takie stwierdzenie: projekt rozporządzenia przyczyni się do podniesienia skuteczności działań ratowniczych podejmowanych przez ratowników medycznych. W jaki zatem sposób będzie sprawdzana skuteczność tych działań? I tu dalej komentarz, szczególnie, że nie stosuje się żadnych mierników ewaluacji przy wdrażaniu tak kluczowych czynności. I dalej komentarz, w jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane. I na samym końcu jest napisane tak, że rozporządzenie będzie stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników do tej ewaluacji. Albo ja się zakręciłem, albo ten tekst jest zakręcony, gdzie jest początek, gdzie jest koniec tego węża, jak kiedyś na starej Nokii. To się jedno z drugim wyklucza. Znaczy z tego, co ja mogę tylko jakby powiedzieć, no to rozporządzenie, tak jak mówię w stanowisku oficjalnym ze strony ministerstwa, zostało zaprzestane prace, czyli jakby tego rozporządzenia, tego projektu nie ma. Co miał autor na myśli, no też ciężko jest mi powiedzieć, bo trzeba się zapytać po prostu ze strony Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że to tak sobie sam, że tak powiem, próbuję na to odpowiedzieć, że myślę, że tutaj była kwestia dotycząca właśnie tego elementu związanego z miernikami jakości pod kątem jakości akredytacji, która miała być, ponieważ tam te elementy się znalazły. Tam te elementy się granie znalazły, o czym mówiłem, te 8 obszarów, i te 100 poszczególnych mierników. Bez tego nie jesteśmy w stanie z niczym ruszyć tak naprawdę. To, o czym my tutaj mówimy, bez wprowadzenia mierników jakości. No dzisiaj, jeżeli ja słyszę, że system ma mierniki jakości, to się pytam, jakie? Bo jedynym miernikiem jakości w systemie PRM jest czas dojazdu. Z punktu widzenia takiego naukowego jest to... No, niewiele wnosi. No nie chcę tutaj używać ale powiedzmy, no nie jest to najbardziej obiektywny miernik, ale w zasadzie... Zależy kto jedzie. Zależy kto jedzie. To jest jedyny miernik, który faktycznie jest to sprawdzane, że tak powiem, monitorowane w wojewódzkich planach i tak dalej, przesuwanie zespołów, zmiana w wojewódzkich planach i tak dalej. To jest, tak? Natomiast czy są inne mierniki jakości? W skali kraju nie ma. W skali województwa raczej nie. W skali dysponenta tak. Tylko że na bardzo małą, no jakby na bardzo małym obszarze, bardzo małą ilość. Tomasz Górecki, który słynie z tego, że mówi wprost i bardzo dobrze, wbija w kij w mrowisko i stwierdza fakt, który pewnie jest poparty jego własnym EBM-em. Ratownicy są najmniej zainteresowani tym, by ktoś dbał o ich jakość. Weryfikacje i tym podobne, patrz pomysł kamer w ambulansie. Zostawiamy do skomentowania naszemu gościowi, proszę. Jeżeli chodzi o wypowiedź Tomka, zgadzam się.
Mało tego, uważam, że, a może inaczej, warto by się było właśnie zapytać, o czym mówiłem, Daniela Celińskiego, Rafała Waćkowskiego, odnośnie jak przebiegał proces pomysłu dotyczący audytora w zespole ratownictwa medycznego od momentu pomysłu do momentu realizacji. Ja to znam jakby z opowiadań tutaj, że tak powiem, kolegów, tak? Możemy tylko sobie wyobrazić, że to nie było wcale takie łatwe i proste, tak? Ale myślę, że to są bardziej osoby kompetentne, może na jakąś kolejną rozmowę tak naprawdę, żeby o tym elemencie audytora opowiedzieć. I to, co tutaj Tomek pisze, no to słuchaj, w mojej ocenie no, taka jest prawda, tak? Taka jest prawda, w dużej mierze właśnie tak jest. Oczywiście też nie możemy wszystkich rzucać do jednego worka absolutnie. Natomiast granie często, nawet jakiś komentarz właśnie był gdzieś jakiś czas temu, że jeżeli są nowe jakieś pomysły, nowe rozwiązania, to no jakby często jest takie wrażenie, że po prostu no a po co to zmieniać? No przecież jest dobrze, tak? A tu coś nowego, jestem do czegoś przyzwyczajony, tak? A tu nagle coś się ma zmienić, tak? To my jako ludzie po prostu nawet mamy takie podejście, nawet nie tylko jakby w zawodzie medycznym, ale często też tak naprawdę w innych miejscach. Kiedyś mi taki mądra osoba powiedziała, no zobacz, jak jest babcia, która ma 80 lat, spróbuj ją przekonać, żeby się przeprowadziła z domu, gdzie mieszka od dziecka. Tak. Bo to są lepsze warunki i tak dalej. Tak, czy się zgodzi, tak? I trochę też tutaj nawet na takim no bardzo ogólnym przykładzie, no trochę też tak jest. Także tutaj po części granie tutaj z tą wypowiedzią Tomka się jak najbardziej zgadzam. Jest na sali nadal ponad 170 osób. Cieszy mnie to bardzo niezmiernie, bo jesteśmy z różnych części Polski. Jak się okazuje, pojawiają się tutaj osoby z Wielkiej Brytanii. Ja osobiście jestem po tej północnej stronie mocy. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów i koleżanki, które często pytają, jak tutaj na tej północy jest, czy jest lepiej. A ja zawsze mówię, że jest inaczej. Czasami lepiej, a czasami gorzej, ale jest przede wszystkim inaczej. Dzisiaj dużo było o ratownikach, o ratowniczkach, pielęgniarkach, pielęgniarzach, w ogóle o PRM, ale teraz chciałbym wątek ten lekarski wpleść, bo sam już mówiłeś, że coraz mniej tych esek, mamy więcej petek i tak dalej, ale zaczniemy od takiego pytania. Jesteś szefem, jesteś dyrektorem dużej stacji, niebawem nowy budynek, piękne ściany, piękne okna, nawet kwiatki będą pewnie na parapetach, no ale ludzie, podkreślałeś, jak jeszcze niedawno otwieraliście stację po remoncie chyba w Jaworznie, jeżeli dobrze pamiętam, wspomniałeś o tym, ambulanse najnowocześniejsze to fakt, sprzęt to fakt, ale podkreślałeś aspekt ludzi i za to Ci chciałem podziękować, że widzisz filar systemu ratownictwa medycznego w Polsce w ludziach, w nas i za to Tobie, Klaudiuszu, bardzo dziękuję. I teraz moje pytanie od naszych widzów, słuchaczy, z czego wynika rosnąca absencja lekarzy? Czy można temu zaradzić? Czy jest Pan za wyłączeniem lekarzy z systemu PRM? I za chwilkę będziemy mówić o systemie rendezvous jako dalszy wątek. To się odniosło do tego stacji Jaworzna. Dzięki Ci, Jacku, za te słowa. Natomiast no ja uważam, że my możemy mieć karetki wszystkie nowe, złote klamki i tak dalej, ale system tworzą ludzie przede wszystkim tak naprawdę i to jest to największe dobro, powinniśmy dać. Oczywiście ten człowiek, ten medyk musi dostać odpowiednie narzędzie, karetkę, sprzęt i tak dalej, ale no często nawet, że tak powiem, w różnych miejscach, tak, nawet najlepsza karetka bez obsady jest niczym, tak, dlatego tutaj system tworzą przede wszystkim ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, z czego wynika rosnąca absencja lekarza, czy temu można zaradzić, czy jest Pan za chorym synem PRM? Odpowiadam po krótkim namyśle. Ja jestem zdania takiego, że w systemie opieki przedszpitalnej powinien być dostępny lekarz. Nawet patrząc na tą dyskusję odnośnie intubacji, czy ratownik może, nie może, kiedy i tak dalej, to oznacza, ta dyskusja i te czasami skrajne, oznacza, że lekarz powinien być. Ja uważam osobiście, zawsze uważałem, że w systemie PRM tym elementem dodanym tak naprawdę i jakościowym lepszy, jeżeli jest to lekarz medycyny ratunkowej albo anestezjologicznej terapii. Koniec, kropka. Wiele lat temu została wprowadzona definicja lekarza systemu, która się rozszerza, tam tych specjalizacji po drugim,
Generalnie już się chyba wszyscy zgubili, że tak powiem, ile tam tych specjalizacji jest, modułów i tak dalej, tak? Ale pytanie, czy w tą stronę powinniśmy pójść? Uważam, że nie. Ja sobie nie wyobrażam, że na oddziale chirurgii z powodu braku chirurgów pracował internista, albo na neurologii chirurg. To jedynym miejscem takim w systemie na oddziale to jest SOR, gdzie tak naprawdę może pracować, jeżeli jest lekarzem systemu, to może pracować. I oczywiście w zespole ratownictwa medycznego. Natomiast patrząc na to, ile mamy tych lekarzy, ja teraz nie pamiętam i tu nie chciałbym, ale z tego co pamiętam z ostatniej wypowiedzi profesora Ładnego, że mamy w Polsce około 1200 lekarzy o specjalizacji z medycyny ratunkowej, albo około 800 pracuje w systemie. To jeżeli my dzisiaj mamy 234 SOR-y, czy 233, nie pamiętam, ale coś koło tej liczby, no to patrząc na to, że jest mi potrzebnych 5 lekarzy na etacie, to w przeliczeniu na etat jest mi potrzebnych 1150 lekarzy medycyny ratunkowej. I jeżeli ja mam wybrać tak naprawdę, czy lekarz ma pracować na SOR-ze, czy ma w karetce, to uważam, że pierwszym jego miejscem wyboru jest praca na SOR-ze. I ja zawsze podkreślam coś takiego, że to nie możemy wyjść z założenia, że lekarz jest w systemie przyszczelnym niepotrzebny, nie ma sensu. Nie, uważam, że jest potrzebny. Uważam, że jest potrzebny z punktu widzenia bezpieczeństwa ratownika medycznego, pielęgniarki, przede wszystkim pacjenta. Tylko myślę, to lekarz, który granie jest tym elementem dodanym, czyli lekarz o specjalizacji medycyny ratunkowej albo anestezjologii i terapii. Niestety są to specjalizacje mocno deficytowe. I jest tym ogromny problem i na bliższych latach się to nie zmieni, no bo nie ma takiej możliwości. Natomiast tak. Ja zawsze mówię... Lekarze w ZRM-ie tak. I czy to ma być lekarz systemu, tak czy nie? Rozumiem, że ma być to lekarz systemowy i ma być to specjalista. Anestezjolog na przykład albo specjalista medycyny ratunkowej. Uściślając. Ja jeszcze powiem jeszcze jedną rzecz, którą zawsze często podkreślam. Jak nie ma lekarza w karetce, jest SK, nie ma lekarza, to czy jest udzielane świadczenie medyczne? Jest, bo ta karetka jeździ jako P. Czyli jest to jedyna sytuacja w systemie, w ogóle ochrony zdrowia, że jak nie ma lekarza, to ten element systemu ochrony zdrowia działa, funkcjonuje. Jak nie ma lekarza w poradni, to poradnia się zamyka. Nie ma lekarzy granie na oddziale, to się zawiesza oddział albo się go likwiduje. A jak nie ma lekarza w karetce, to ta karetka udziela świadczeń medycznych. A tym bardziej patrząc na element, że dzisiaj, czy to jest SK czy P, nie ma czegoś takiego jak wezwanie do S albo do P. Dzisiaj tak naprawdę tak wyjeżdża po prostu karetka, która ma najbliżej miejsca zdarzenia pod koniec czasu dojazdu i nie ma tutaj, że te wizyty są dla zespołu specjalistycznego, a te są wizyty dla zespołu podstawowego. Czy dobrze, czy nie, to jest może inne pytanie jeszcze tak naprawdę. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem, żeby nie było lekarzy. Nie jestem zwolennikiem, żeby był lekarz, ale żeby był to lekarz, który po prostu jest w stanie odpowiedni wyższy sposób jakościowy zadziałać, czyli właśnie lekarz medycyny ratunkowej albo lekarz anestezjologii i terapii. I my sami powinniśmy promować lekarzy medycyny anestezjologii, a nie lekarza systemu. Zauważcie też Państwo, że w projekcie ustawy o PRM-ie, myślę, że uwag będzie do tego mnóstwo, jest zapis taki, że jak jest lekarz medycyny anestezjologii, to ok, ale jak jest inny lekarz systemu, to ma co zrobić? Szkolić się. Tak? Ma odbyć szkolenie, tam jest zaproponowany odpowiedni okres, tak? A jeżeli nie dostarczy do dysponenta, do dyrektora tego dokumentu poświadczającego, że odbył to szkolenie, czyli domyślną analizę medyczną, to dyrektor jest zobowiązany odsunąć go od pracy. Nie wiem, czy w końcu wejdzie, czy nie, bo to jest tylko na razie projekt, nie wiem, jakie były uwagi, ale też chciałbym tutaj jakby zaznaczyć właśnie to, o czym też tutaj wspominałem, jakby odpowiadając na to pytanie. No, time will show, jak to mówią, czas pokaże. No to właśnie, no co z tym systemem randewu? Ja drogą wprowadzenia pracuję w systemie, gdzie randewu jest, nie mamy lekarzy eskowych w ogóle, system opiera się na zespołach paramedycznych i asystentach typu EMT i tak dalej. Dysponujemy systemem randewu, ewentualnie śmigło, bo to są dwa różne rozwiązania. No i czy jesteś za takim rozwiązaniem i jak ty to widzisz? I zapytam jeszcze teraz, jak ty byś widział kwestię telekonsultacji i takiego wsparcia na odległość, telemedycyny,
i w ogóle jaki jest poziom zdalnego takiego wsparcia, supportu, może nadzór, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bardziej takiego mentoringu bym powiedział. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Landez-vous, czyli jakby oczywiście Landez-vous jest takim pojęciem bardzo, bardzo szerokim, tak? I tutaj jakby mielibyśmy definicję Landez-vous, to tak naprawdę trudno by było określić takich jakby ramach. Ja tak najprościej zawsze tłumaczę, że jakby Landez-vous to jest element, że ma do ciebie przyjechać, przylecieć, dojechać i tak dalej, ktoś, kto ma większe kompetencje, doświadczenie, żeby ci pomógł wykonać pewną procedurę. A dlaczego tak mówię właśnie? Bo zadam takie, tak powiem, rzucę takie pytanie, czy powinien być to lekarz medycyny anestezjologii, a może powinniśmy wykształcić kadrę ratowników medycznych do tego, żeby pracowali w Landez-vous. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, CCP na przykład, Advanced Paramedic i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tak naprawdę ja byłbym zwolennikiem Landez-vous, gdyby w tym Landez-vous byli lekarze medycyny ratunkowej albo anestezjologii intensywnej terapii. Patrząc na to, że mamy ich w systemie przedszpitalnym, to byśmy, i to jest z zespołu oficjalna informacja ze strony środowiska medycyny ratunkowej, tak, ze Stowarzyszenia Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, że takich zespołów Landez-vous z lekarzy medycyny ratunkowej w Polsce może powstać 35. Nie są moje wyliczenia, są wyliczenia środowiska medycyny ratunkowej. 35. Okej, 35. Trudno mi sobie wyobrazić 35 zespołów Landez-vous w Polsce, czyli na Śląsku by wyszło na przykład 2 zespoły, powiedzmy, tak, na województwo, tak licząc tak naprawdę średnio. Jakie byłyby czasy dojazdu? Miałoby się to z celem. Więc patrząc na to tak naprawdę, to ja zwolennikiem Landez-vous nie jestem, a to z tego racji, że po prostu nie za bardzo miałby kto tutaj jeździć. Natomiast pomyślałbym może właśnie o takim systemie uzupełnienia właśnie odpowiednio wykształconego może ratownika medycznego. Tak, po oczywiście tak odpowiednim przeszkoleniu i tak dalej. To tak myślę, że wielu się może zgodzić, ale wielu nie, ale myślę, pod rozwagę warto ten pomysł wziąć. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że też nasze zespoły w Polsce PIS działają w standardzie ALS-u. My nie mamy żadnego podziału na zespoły w cudzysłowie BLS, ALS i tak dalej. Mamy jeden rodzaj zespołu, wyjeżdżają do wszystkiego, do wszystkich zdarzeń, to o czym mówiłem, nie ma żadnego katalogu, nie ma niczego, więc z drugiej strony patrząc na działanie zespołu Landez-vous, nawet tutaj u sąsiadów, że tak powiem, też to nie jest takie skopiowanie do naszego systemu, a poza tym, tak jak mówię, pytanie jest takie, nie czy Landez-vous by się sprawdził, czy nie, tylko pytanie, czy mamy osoby, które w tym Landez-vous mogłyby być, tak? Nie ma. Chyba że poszukamy innych rozwiązań, to o czym już wspominałem. Natomiast dzisiaj też projektowany zapis ustawy jakby w konsekwencji ma doprowadzić do tego, że z obecnych zespołów S zostanie tylko połowa. Czyli de facto, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to podobna liczba zespołów, gdzie dzisiaj ten lekarz w tym zespole jest. Ale są też takie miejsca, gdzie lekarza w ogóle nie ma przez cały miesiąc. I tu też tak naprawdę, mimo że są cały czas konkursy ogłaszane w różnych, że tak powiem, miejscach, mediach, jest ta podwyższana stawka i tak dalej, nie ma zainteresowania pracą w zespole ratownictwa medycznego, ale też z drugiej strony, jeżeli słyszymy, że stawki na lekarza medycyny ratunkowej na SOR-ze są 200, 250, a nawet więcej złotych, to naprawdę żadnego dysponenta nie stać na to, żeby taką stawkę dać, żeby ten lekarz medycyny ratunkowej przyszedł do zespołu ratownictwa medycznego. Więc tutaj na pewno jest to spory problem, ale to nie tylko u nas w systemie, tylko granie w ogóle w systemie, problem granie z lekarzami. Natomiast tak jak powiedziałem, system ratownictwa dalej działa, karetka dalej udziela świadczeń zdrowotnych. To jest bardzo ważne w mojej ocenie.
Wątek jeszcze zdalny, nadzór mentorski, telekonsultacja. Tomek Górecki jest dobrym tego przykładem. Bezpieczny Kazberg, Rescue Station. Telekonsultacja to czysto techniczna rzecz. Skoro z wysokości 4000 metrów nad poziomem morza z Gruzji z Gruzji do Polski jesteśmy w stanie to zrobić na bieżąco, to dlaczego w kraju w środku Europy jesteśmy nie jesteśmy w XXI wieku i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, więc tu bym prosił Cię, żebyś się też do tego odniósł, bo to są narzędzia, tak samo jak każde inne informatyczne, ale żeby to też miało wartość prawną i ochronę prawną, bo to też jest ważne. Znaczy na pewno tu jeden problem jest, że tak powiem, żeby trzeba było doregulować aspekty prawne w tym zakresie, dotyczące nadzoru i tak dalej, a takim elementem, który jest niedoregulowany, jest odpowiedzialność. Kto bierze odpowiedzialność za sytuację, kiedy na przykład lekarz zleca przez telefon jakąś procedurę albo jakiś lek i tak dalej i coś się pacjentowi stanie? Znamy rozwiązania różne, że tak powiem, tak, w Europie i tak dalej, więc w pierwszej sprawie uważam, że jest to granie przyszłość. Jest to przyszłość w mojej ocenie ratownictwa medycznego w Polsce, czyli kwestia takiego właśnie, ja bym to nie nazwał absolutnie nadzór, bo nadzór w mojej ocenie źle się kojarzy, bo nadzór to jest coś takiego, że jesteś na tą głową, tam patrzysz i tak dalej. Bardziej taki element konsultacyjny, konsultacyjny. I tutaj polecam taki mniej więcej projekt, który jest realizowany w województwie lubuskim, w Gorzowie Wielkopolskim, u dyrektora Andrzeja Schmidta. Pozdrawiamy pana Andrzeja. Gdzie jest ten projekt konsultacyjny, zresztą sam dyrektor, też lekarz medycyny ratunkowej, jest jako ten element konsultacyjny, tak, więc tutaj też doświadczenia też takie i on działa już od dłuższego czasu tak naprawdę. I uważam, że to może być jakiś element rozwiązania systemowego, ale za tym systemem oczywiście musi też być aspekt dotyczący odpowiednich przepisów prawnych w tym zakresie, natomiast tu główna jest ta kwestia odpowiedzialności, tak? Ona nie jest granie w mojej ocenie doregulowana, bo nawet jest kwestia, jak mamy MCR, mamy 2 leki, które można podać po konsultacji z lekarzem. Jest wpisane literalnie w rozporządzeniu, tak? Bo to na myśli inhibitory P2 i REC12, tak? Clopidogrel albo ewentualnie ticagrelor, tak? Natomiast od tego nie uciekniemy, lekarzy nie przybędzie tak naprawdę, a lekarz jest potrzebny, patrząc na to, że działamy w formie ALS-u, to może jest rozwiązanie dotyczące elementu konsultacyjnego, połączonego tak naprawdę z dobrze wyszkolonym, najwyższym jakby levelem szkolenia dotyczącym tego ratownika medycznego, który mógłby ewentualnie dojeżdżać na miejsce celem pomocy. I to może by gdzieś tam jakieś takie rozwiązanie może z przyszłości systemowe było. Pamiętajmy też o tym, że ustawa wprowadza obowiązkowe motocykle ratunkowe, 1 na 400 000 w każdym województwie, osobno płacone jako produkt, jako świadczenie medyczne. U Ciebie też jest problem prawny odnośnie motocykla ratunkowego i każdy, kto ma, to wie o tym. Natomiast też się cieszę, że udaje się to, że ten projekt jest, mam nadzieję, że on wejdzie i też zostanie doregulowana kwestia motocykla ratunkowego w systemie PRM, a jak zatem pójdzie jako produkt, czyli po prostu, że NFZ da pieniądze na sfinansowanie tego, a nie wolontariat, to myślę, że to jest bardzo dobry krok też. Ja tylko pozwolę sobie Państwu podpowiedzieć, że w naszym systemie, w którym pracuję od kilku lat, konsultacje z lekarzem, koordynatorem są przede wszystkim nagrywane, to jest tak zwana log linia, czyli ona jest nagrywana. Możemy się konsultować, rozmawiać, od pewnego czasu mamy wideo połączenia, więc mogę też pokazać doktorowi, co on widzi, ale też to, co powiedział przed chwilą Klaudiusz, zawsze doktor mówi na końcu tak, ale pamiętaj, że to ty dotykasz pacjenta, to ty jesteś przy nim, więc musisz rozważyć wiele czynników i tu postawię kropkę, żeby jakby nie bardzo mocno naznaczać takich rozwiązań tym, w którym jestem, ale Krzysztof Wiśniewski, Wiśnia, cześć, fajnie, jeszcze raz, dzięki, że jesteś. WSPR w Bydgoszczy lekarzem konsultantem od wielu lat jest lekarz z określonego ZRM typu S, ratownik medyczny czy też pielęgniarka, może o każdej porze zadzwonić w problemowych sytuacjach. Jest to jakieś rozwiązanie? Jest to konsultacja? Jest to mentoring? Jest to jedno z elementów, które pasuje w sytuacjach kryzysowych. Tak myślę, prawda? Znaczy, tu z Krzysztofem się zgadza, bo tak naprawdę
jeszcze wcześniej pracowałem w innej firmie, to przez wiele, wiele lat był system konsultingowy z lekarzem, on się nazywał lekarz starszy dyżuru, gdzie tak naprawdę dostępny 24 godziny przez cały rok i tak dalej, tak, właśnie do różnych sytuacji, też takich spornych gdzieś w szpitalach i tak dalej, też granie tych medycznych, tylko też pamiętajmy, że to rozwiązanie, o którym ja mówię, albo o którym pisze Krzysiu, to jest rozwiązanie wewnętrzne u danego dysponenta, a nie jest rozwiązaniem systemowym, patrząc na to, że mamy 212 dysponentów, a to oznacza, że wiele dysponentów w ogóle SK nie ma. A jak ma, to często nie ma tam lekarza. Zgadzam się z Krzysztofem, natomiast systemowo powinno być to jakby rozwiązane, żeby każdy miał, chodzi o to, żeby każdy miał możliwość dostępu, żeby tego dostępu nie ograniczać. Jest z nami pani Magdalena. Pani Magdalena jest specjalistką w dziedzinie między innymi prowadzenia szerokiego pojętego wsparcia treningowego dla przemysłu, gdzie wykorzystuje się kompetencje, siły i środki na wysokościach, w różnych trudno dostępnych miejscach w obszarze offshore i pani Magdalena napisała, wszystkie działania prowadzone na morzu od lat opierają się na zasadach telekonsultacji, platformy, statki, turbiny, to jest takie stwierdzenie. Tutaj też Bartek fajny komentarz przykazał, wzajemne wsparcie między ratownikami medycznymi to też jest jakaś forma, a nie jest to też przecież rywalizacja. Ja w ogóle, Bartek, wydaje mi się, że czasami my wstydzimy się zapytać o kolegi, słuchaj, nie pamiętam, pomóż mi, jakbyś to rozwiązał, może miałeś taki przypadek, ja nie miałem przypadka takiego, który ty masz teraz, czy przypadku, wczoraj mieliśmy dziecko 3-letnie, które przyjmuje warfarynę, jak miało 17 miesięcy, doszło do niego udar mózgu, taki niedokrwienny przez jakiś tam zakrzep. W życiu czegoś takiego nie słyszałem, nie widziałem, więc wydaje mi się, że warto czasami po prostu powiedzieć nie wiem i mi pomóż, bo rendezvous z francuskiego mówi między innymi o tym, przybywam ze wsparciem, więc może też warto byłoby takie wsparcie od naszych kolegów, szczególnie starszych, doświadczonych, korzystać. Drodzy Państwo, właśnie mija 2,5 godziny od naszego spotkania, 193 osoby w tym momencie nas obserwuje. Wydaje mi się, to nie jest dobry czas, żeby zakończyć nasze spotkanie, ale proszę, żebyście już wpisywali wasze pytania, które będziemy w kolejności chronologicznej naszemu gościowi dzisiaj zadawać. Ja tylko cofnę jeszcze sobie szybko na listę pytań, które były przez nas przygotowane. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Pojawiło się jedno pytanie. Jest z nami dzisiaj Adam Stępka, który zadał pytanie, które też było w naszym scenariuszu i pozwolisz, drogi Adamie, że posłużę się Twoim właśnie spostrzeżeniem, swoim pytaniem, które kierujesz do pana profesora. Cytuję: Panie profesorze, a co w kwestii programu Karetka w każdej gminie i zakusów jednostek ochrony przeciwpożarowej na ratownictwo medyczne? Komentarz ode mnie, tylko taki: PSP ogłosiła, że prawdopodobnie od najbliższego roku akademickiego, może kolejnego, będziemy mieć nową uczelnię, która będzie kształcić medyków. To zostawiam panu profesorowi na odpowiedź. Dzięki, Adam, za pytanie. Myślę, że poruszyłeś bardzo też ważną kwestię, która od pewnego czasu jest bardzo szeroko komentowana i te komentarze są różne, skrajne. To znaczy, powiem szczerze, że się też przysłuchuję tej dyskusji i tych różnym wypowiedziom ze strony też przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej na czele z panem komendantem. Natomiast karetka w każdej gminie i z tego projektu, który wynika, że ma być zakupionych 2800 ileś zespołów, chociaż gmin jest 2500. No ja jestem zdania tak naprawdę, że system KZRG, ta nazwa ma się zmienić, ale jakby dzisiaj mamy system KZRG, jest to jednostka współpracująca z systemem ratownictwa medycznego. W mojej ocenie współpracujemy w dobry sposób, uzupełniamy się nawzajem i tak powinno zostać. Na pewno na swoje potrzeby Straż Pożarna potrzebuje też ambulansów, ma bardzo dużo też różnych zadań, ćwiczeń. Ja pamiętam, przez wiele lat byłem kierownikiem dyspozytorni medycznej i na przykład zawsze była duża dyskusja, odbijała się o różne miejsca, osoby, instytucje, była jakaś akcja poszukiwawcza
gdzie jest obowiązek, żeby było zabezpieczenie medyczne, a karetka systemu nie przyjechała, bo nie jest od tego i tak dalej, więc uważam, że tutaj tego typu elementy, tego typu działania na swoje potrzeby jasne. Tylko gdyby to faktycznie jakby tylko było na te potrzeby i do tych sytuacji, no to uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Natomiast uważam, że system ratownictwa medycznego w Polsce przedszpitalny działa bardzo dobrze. Jeżeli miało być to wsparcie, to też wsparcie, skoro jest większa liczba potrzebnych karetek, więc może by trzeba było zwiększyć ilość zakontraktowanych zespołów ratownictwa medycznego. Może trzeba porozmawiać o organizacji systemu. Natomiast tego, czego mi brakuje tak naprawdę, to rozmów, tak? Rozmów ze środowiskiem pracodawców, ratowników medycznych, pielęgniarek systemu, lekarzy systemu i tak dalej, właśnie z pomysłodawcami tutaj tego projektu, bo jest bardzo dużo takich różnych skrajnych interpretacji tak naprawdę, ale też właśnie wynikających z tego, że mam wrażenie, że po prostu nikt z nami o tym jakby nie rozmawia, tak? Dowiadujemy się tylko z różnego rodzaju przekazów, nagrań ze strony kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej w tym zakresie. Natomiast tutaj Adam takie pytanie zadał, czy nie stanowi to zagrożenia funkcjonowania PRM-u. No myślę tak naprawdę, że jeżeli miałby być 2800 karetek, czyli tam nie tylko w każdej gminie, ale tam jeszcze więcej, no to granie, to może dać pytanie, no a co ze systemem PRM, tak? Jak mamy w systemie karetek, ile mamy? Nie chcę mówić ile, bo to jest pytanie, bo się tak wygadałem po części, ale dużo mniej niż granie, tyle jest gmin. Myślę, że no brakuje tutaj przede wszystkim tak naprawdę rozmów i spotkań właśnie z przedstawicielami ze strony właśnie MSW, ze strony Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicielami środowiska ratowników, pielęgniarek systemu, lekarzy systemu, pracodawców, bo myślę, że razem możemy więcej. Tutaj na pewno straż się rozwija w różnego rodzaju aspektach dotyczących szeroko pojętego ratownictwa. Zresztą nawet tutaj, o czym tutaj Jacek też mówił na samym początku, kwestia częścienia w Turcji, Syrii i tak dalej, tak? I to bardzo dobrze, natomiast no, musi być ten element, do którego momentu tak naprawdę dany aspekt ratownictwa może się rozwijać, tak? Więc tutaj uważam, że tego brakuje i niepotrzebna jest ta taka, mam wrażenie, atmosfera niepokoju i tak dalej. Trzeba po prostu w mojej ocenie przysiąść do stołu, zaprosić wszystkie strony zainteresowane i po prostu porozmawiać, powiedzieć, ale jeszcze w momencie, kiedy jest legislacja, a nie już po wprowadzeniu tego w życie. A może przez przypadek słucha nas pan komendant i może w przyszłości pan komendant zgodzi się na udział w naszym programie i może porozmawiamy z panem komendantem, jak równi z równym, jak jedni z członków zespołów ratunkowych, czy to w czarnych, czerwonych, żółtych, zielonych uniformach, nieważne jaki kolor, przecież gramy do jednej bramki. Tak mi się wydaje, że przecież to wszystko chodzi o to, żeby dbać o tych wszystkich naszych pacjentów czy poszkodowanych. Wspomniałeś o twojej roli w dyspozytorni. Fajny czas, odległy, bo już teraz robisz inne rzeczy, ale nasi widzowie, słuchacze zwracają uwagę na większą aktywność zespołów OSP ujętych prawdopodobnie w KSRG, czyli w systemie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które są dysponowane wraz z PSP do zdarzeń medycznych. Skąd ta ilość zwielokrotnionych wyjazdów? No i czy one będą w jakikolwiek sposób chciały zastępować ten PRM, tak już uściślając twoją odpowiedź, czy raczej nie ma takiej możliwości? Mam nadzieję, że tak nie będzie. Na razie granie jestem zdania, że nie widzę takiej możliwości, szczerze mówiąc. Nawet trudno powiedzieć na pytanie, a kto będzie ich dysponować, jak będzie ta karetka w tej gminie, w jaki sposób będzie dysponować, jak będzie podłączona do systemu i tak dalej. Jest wiele różnych pytań, dużo jest haseł, mało jest takich skonkretyzowanych, że tak powiem, tutaj rozwiązań, ale szanowni Państwo, jeżeli z tego co pamiętam, pan komendant, bo się na YouTubie
słuchałem, jak pan komendant właśnie wypowiadał się w tym zakresie. W zeszłym roku Państwowa Straż Pożarna OSP miało 608 tysięcy wyjazdów. Wszystkich. Na kilkanaście tysięcy jednostek wszystkich. 608 tysięcy. 608 tysięcy, z czego 17% z tego to było do pożaru, ale system PRM wyjeżdżał ponad 3 miliony razy. Na granie 10 czy 15% mniej ilości jednostek. To, że granie PSP wyjeżdżało, nie pamiętam tej liczby, tutaj nie chcę strzelać, nie pamiętam, czy to było kilka czy kilkanaście tysięcy, czy to jest dużo, to jest mało, no może i dużo, ale w przeliczeniu na ponad 3 miliony wszystkich wyjazdów, to jest po prostu taki mały ułamek. Dlatego ta rola, uważam, że jednostki współpracującej z systemem PRM, tak jak jest dzisiaj tak naprawdę, to ona jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Są pierwsze miejscu zdarzenia, udzielają pomocy na poziomie KPP, dojeżdża tak naprawdę system. Sytuacja, że się ta liczba zwiększyła, no zwiększyła się ta liczba, ponieważ tak naprawdę była kwestia dotycząca COVID-u tak naprawdę. Nawet jak się nie zwiększyła liczba wyjazdów, to się zwiększył się czas obsługi zdarzenia. Bo ilość wyjazdów jest na podobnym poziomie co w poprzednich latach, albo co granie przed okresem covidowym. Tylko że się zwiększył czas obsługi pacjenta. Tak? Więc to, że Straż Pożarna kilka czy kilkanaście tysięcy razy wyjeżdża do zdarzeń izolowanych medycznych, no właśnie po to taki system zbudowaliśmy, że jest ta jednostka współpracująca z systemem tak naprawdę. Tylko tak jak mówię, my wyjeżdżamy co roku grubo ponad 3 miliony razy, tak? Więc tutaj jak tak szacowanie, granie liczbami, to te kilkanaście tysięcy to jest naprawdę mały promil. No właśnie, a dołożymy jeszcze do tej układanki jeszcze jeden klocek. W jakim kierunku zmierzają te zmiany? Pandemia udowodniła, że użycie KSRG w wielu przypadkach, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w wielu przypadkach było bezcenne ze względu na brak ZRM. To jest fakt i to trzeba oddać, prawda? Czy te doświadczenia budzą refleksję i czy możliwe są jakieś zmiany? Ja powiem tak, to nie tylko, oczywiście tutaj się zgadzam w 100%, że ta liczba wyjazdów systemu KSRG była dużo większa niż przed covidowym, tak? A to się wiązało specyficzną. Bardzo dobrze się uzupełnialiśmy, to oznacza, że bardzo dobrze ze sobą współpracujemy od wielu lat i myślę, że tak granie cały czas będzie. Ale też pamiętajmy, to nie tylko KSRG. Ja na przykład mam zespół w Kroczycach, to jest Podlesice, gdzie ma siedzibę Jurajska Grupa GOPR. W trakcie pandemii bardzo często wyjeżdżali tak naprawdę również do żagli medycznych, bo są jednostką współpracującą z systemem ratownictwa medycznego. Jacku, mógłbyś to pytanie jeszcze raz wyświetlić? Tak, oczywiście. Natomiast oczywiście tutaj ta refleksja, o czym ja też tutaj wspominałem o tej refleksji tak naprawdę, że zamiast może tego pomysłu takiej dużej ilości karetek w Straży Pożarnej w gminie, może warto pomyśleć tak naprawdę o zwiększeniu ilości zespołów ratownictwa medycznego, tak? Skoro ta liczba wyjazdów i obsługa tych zdarzeń była na tyle duża, że ta ilość zespołów jest niewystarczająca. Uważam, że to też nie jest czas na podjęcie decyzji, ponieważ cały czas odnosimy się do danych z okresu pandemicznego. Powinniśmy poczekać teraz tak naprawdę okres przedpandemiczny, pandemiczny i teraz popandemiczny okres i to ze sobą tak naprawdę porównać i zobaczyć, w jakim faktycznie kierunku to powinno pójść. Natomiast jakby rozwiązanie, przewracanie, że tak powiem, czy duże zmiany w systemie na podstawie danych z szczytu grania pandemii, no wydaje mi się, że po prostu nawet metodologicznie po prostu jest nie do końca poprawne. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten komentarz, bo jest on ogromnie ważny, ale odniosę się do tego, co przed chwilą napisał pan Marcin Fleischer. Panie Marcinie, dziękuję. Tu, gdzie jestem, first responderzy są dysponowani. Paweł Bednarenko z nami nadal, o NHS-ie wie sporo, jest z nami dzisiaj Michał Czerwiński, również Alex Hepner, nasi ludzie na Wyspach i rola takich osób jest bezcenna.
im dalej od stacji ZRM, a bliżej do OSP, gdzie mamy AED, gdzie mamy zestaw R1, R2 i gdzie możemy rozpocząć pętlę BLS-u, no to jest na wagę złota, ratujemy ludzi, ratujemy życie i naprawdę nie powinniśmy się w tym momencie zastanawiać, czy warto, tylko zrobić wszystko, żeby to działało, prawda? Jak najbardziej, tak naprawdę akurat to rozwiązanie, o którym tutaj wspominasz, w wielu krajach od dawna już, że tak powiem, funkcjonuje, działa. Tak. Tylko chciałem zaznaczyć, że my w Polsce mamy nawet problem to, żeby zidentyfikować, ile jest AED. Nawet w tym zakresie nie mamy żadnego rozwiązania systemowego, gdzie jest AED. Mamy oczywiście różne aplikacje i tak dalej, to jest na zasadzie chcę to tak, nie chcę to nie. Nawet systemowego tutaj też powinniśmy tutaj ten obszar też zagospodarować, wydaje mi się, że w przyszłości. Natomiast to są elementy, które muszą być rozwiązane systemowo, nie lokalnie. Tak, oczywiście lokalnie jasne, natomiast to powinno być jakby odgórny element. Natomiast kwota, jaka jest w OSR-ze w ustawie dotycząca kupienia tych karetek i tak dalej, czyli te kilka miliardów złotych, no to wydaje, że jesteśmy w stanie zbudować dobry system na podobnym poziomie jakości z dostępnością właśnie innego rozwiązania za dużo mniejsze pieniądze. Tak dla podkreślenia, na 2023 rok budżet na system przedszpitalnego ratownictwa medycznego wraz z dyspozytornią medyczną to jest 3,8 miliarda. Czyli roczny budżet całego systemu przedszpitalnego z dyspozytornią to jest ta sama kwota, która ma być przeznaczona na ten pomysł, o którym tutaj wspominamy. Umknęło mi pytanie, ważne pytanie w kontekście rozbudowania procedur, o nowe leki, o nowe procedury, narzędzia itd., itd. Umknęło mi to pytanie, wracam do niego, kontynuują wątek, zamykając i przechodzimy do pytań, które będziecie Państwo mogli zadawać. Nadal 178 osób z nami, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, widzów. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Spotify. Jeżeli uznacie Państwo, że dzisiejszy odcinek jest fajny i się podoba, prosimy kliknąć polubienie profilu, obserwacja, ale również będzie nam z tego powodu miło. I teraz, no właśnie, leczenie, podawanie, wykorzystywanie, przetaczanie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych, w tym wypadku jak się zapatruje na to zarówno wykładowca akademicki, jako ratownik medyczny, no jako też dysponent naprawdę sporej stacji ratownictwa. Mój Jacku, granie o możliwość tego, aby w zespołach ogólnie, czy ratownicy medyczni mogli przytaczać krew i preparaty krwiopochodne? Tak, jest podawane, bardzo często ludzie o tym mówią, KKC, FFP, jako te preparaty krwiopochodne. No, wiemy, w jakich sytuacjach powinno się je stosować, wiemy też, kiedy ich nie wolno stosować, tak więc no tutaj słuchacze chcieliby się coś więcej dowiedzieć. Z punktu widzenia dysponenta, czy jest głos ludu przekazywany przez Was dalej, czy raczej jest już opór na tym etapie? Powiem w ten sposób, że duża bariera przede wszystkim jest prawna tego aspektu. To jest pierwsza sprawa. Na dzień dzisiejszy mogą to podać tylko wyłącznie lekarze, po oczywiście przeszkoleniu w odpowiednim kursie. Natomiast dzisiaj mamy takie prawo, że dzisiaj nie to, że w systemie PRM nie możemy tego stosować, ale my nawet nie możemy wykonywać transportów międzyszpitalnych u pacjenta, który ma podłączone tego typu preparaty. Czyli albo trzeba po prostu skończyć, wyrzucić do śmietnika, co jest sytuacja no, dramatyczna przy takim braku, że tak powiem, tak, niedoborach, albo po prostu poczekać określony okres czasu, aż, że tak powiem, cały ten preparat zostanie podany pacjentowi. Ten temat przez wiele lat jest dyskutowany i tutaj był podnoszony, pamiętam, od kilku lat przez lotnicze pogotowie ratunkowe jako właśnie pomysł również do rozwiązania dotyczącego transportu międzyszpitalnego i podawania w systemie. Pamiętam, że kiedyś też ten temat próbowałem się zapoznać dotyczące ewentualnie dowodów na tego typu postępowanie i okazuje się, że w wielu systemach na świecie tak naprawdę to jest stosowane. To nie jest żadne nowatorskie rozwiązanie, żeby opiece przyszpitalnej oczywiście w określonych przypadkach tak, klinicznych pacjentowi tego typu preparaty podawać. W wielu miejscach
mogą to podawać zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego w wielu krajach, ale również zespoły naziemne w niektórych rozwiązaniach systemowych. Uważam, że jest to bardzo temat wartościowy, o których uważam, że za mało się mówi. Uważam, że powinniśmy poszukać rozwiązanie systemowe do tego, aby mogło być to rozwiązanie zaimplementowane w system, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia powinny być rozszerzone efekty kształcenia również o granie tutaj te kwestie, o których mówimy, i uważam, że w przyszłości powinniśmy dążyć do tego, aby w polskim systemie opieki przedszpitalnej była możliwość podawania u pacjentów tego typu preparatów. No to rozpoczynamy, drodzy Państwo, rundę. Pojawiło się ten komentarz w wątku, kiedy mówiliśmy, że należy już w końcu uwolnić ZRM-y spod jurysdykcji szpitali, szpitalnych oddziałów ratunkowych, to o czym dzisiaj powiedział nasz gość. No i pan Bartosz zada pytanie, kiedy ZRM zostaną wyciągnięte z ZOZ-ów, szpitali? To zdecydowanie też poprawi jakość udzielonych świadczeń. Taka teza. Proszę uprzejmie. Mówiąc szczerze, w totolotka nie gram, ale tutaj odpowiedzi tego, co tutaj Bartek napisał, no nie wiem. Ja mam nadzieję, że tak powiem, że to nastąpi w miarę możliwości w kolejnych, najbliższych tutaj latach, bo uważam, że to jest pierwszy krok do zmian kierunkowych, organizacyjnych systemu opieki przedszpitalnej. Bo tak już wspomniałem, no dzisiaj mamy ponad 200 dysponentów tak naprawdę, a prawie 170 dysponentów są to dysponenci, którzy są pod szpitalami. No i trudno tutaj tych pewnych rzeczy wprowadzać, oczekiwać jakościowych szkoleń, ośrodków szkolenia, szkół ratownictwa medycznego i tak dalej, w momencie, kiedy mamy takie rozdrobnienie tutaj ze strony dysponentów. Mam nadzieję, że to nastąpi. Uważam osobiście, że jest to dobry kierunek. A jakie mamy narzędzia ku temu, żeby do tego procesu się jakby przybliżyć, może jego finału, bo to też jest ważne, bo to, że pan Bartek stwierdza ten fakt i myślę, że się większość osób z nami zgodzi, ale jakie my możemy mieć narzędzia? Oj, przepraszam, już uciekam z tym pytaniem, dziękujemy za preparaty krwi. Czy w jakikolwiek sposób jesteśmy słyszani u decydentów? Mówisz, teraz mamy NFZ, nowego gracza, no ale jest ministerstwo, no ale też jest całe zaplecze ludzi, których dzisiaj już wspomniałeś, pan profesor Gałązkowski, pan profesor Ładny, cała ekipa fantastycznych ratowników medycznych, pielęgniarek, którzy tworzą no, taką bardzo mocną grupę. Czy jesteśmy na tyle silni, żeby się przebić przez ten mur no, różnego rodzaju oporów? Powiem w ten sposób, że ten temat był poruszany na wielu spotkaniach i na spotkaniach, w których ja uczestniczyłem, to ze strony Ministerstwa Zdrowia jakby to rozwiązanie, to nie jest etap, to jest etap, któryś kolejny etap do tego, co chcemy osiągnąć gdzieś tam w następnych latach, czyli tak naprawdę kierunek tego ratownictwa medycznego i tutaj jakby ze strony różnych środowisk też taki postulat tak naprawdę był poddawany. Ja, mówiąc szczerze, jakby nie wyobrażam sobie rozwoju systemu, kierunkowego rozwoju systemu w sytuacji takiego ogromnego rozdrobnienia. To nie chodzi o to, że ta karetka, która jest pod szpitalem, to ona jest gorsza, bo jest starsza karetka, jest inny sprzęt, nie wiem, jeszcze jest jakoś nie, absolutnie nie tak naprawdę, ale pod kątem takiego widzenia globalnego zarządzania i pod tego, co ewentualnie chcemy zrobić dotyczące jakości, monitorowania tej jakości, tych mierników, element szkolenia, kursów i tak dalej, no nie może być takiego dużego rozdrobnienia. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pierwszym takim dużym rozwiązaniem i kierunkiem było 2018 rok, jak dobrze pamiętam, kwiecień, czyli ta kwestia
no jakby wykluczenia podmiotów prywatnych, tak, że trzeba mieć ten kapitał 51% państwowego, tak, więc to jakby pierwszy etap, tym kolejnym etapem właśnie miało być ten etap. Natomiast no tutaj pytanie przede wszystkim jest do ustawodawcy, czyli tutaj do Ministerstwa Zdrowia, ale ze spotkań wynikało tak naprawdę, że ja nie słyszałem, że są przeciwni temu rozwiązaniu, tak? Więc myślę, że tutaj trzeba te rozmowy po prostu kontynuować i przekonywać do racji tak naprawdę, bo myślę, że to jest słuszny kierunek. Ratownik na Wyspach Paweł Bednarenko zadał pytanie, czy jest planowane stworzenie alternatywnych dróg przekierowania opieki nad pacjentem w momencie, kiedy nie wymaga on transportu do SOR, na przykład kierownik zespołu może bezpiecznie i w sposób zostawiający po sobie ślad przekazać pacjenta na przykład do gabinetu lekarza rodzinnego. Uważam, że jest to niemożliwe i bym przestrzegał przed tym. Już system ratownictwa w Polsce jest w jakiś tam sposób, nie w jakiś, tylko w duży sposób nadużywany do wyjazdów, które nie powinny być realizowane przez system ratownictwa medycznego, ani przez opiekę przedszpitalną, ani przez szpitalne oddziały ratunkowe. Także tutaj uważam, że tego typu rozwiązania nie wchodzą w grę. Poza tym ratownik medyczny w Polsce jest naprawdę dobrze wykształcony, jest to wysoki poziom kompetencji, które posiada, a co za tym idzie, jest w stanie, też mając tego typu narzędzia, jakie mam w zespole ratownictwa medycznego, w odpowiedni sposób przeprowadzić badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe i prowadzić tak naprawdę odpowiednią działania medyczne, żeby na samym końcu odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent ma wskazania do transportu na SOR albo izby przyjęć, albo pacjenta mamy zostawić w domu. Natomiast działania, że pacjent gdzieś tam do jakichś innych elementów obszaru, bardzo bym unikał, bo uważam, żebyśmy poszli granie jeszcze złą stronę, a i tak nawet z ostatnich raportów 60-70% przecież realizowanych wizyt nie powinny mieć miejsca, albo granie tak samo SOR powinien mieć o tyle procent mniej pacjentów. Pytanie od pana Damiana, czy jest szansa na ZRM-y 3-osobowe? Panie Damianie, pozdrawiamy. Bo powiem tak, z punktu widzenia jakościowego medycznych części ratunkowych super by było, gdyby wszystkie zespoły były 3-osobowe. Aby móc przeprowadzić, jak choćby, nie wiem, resuscytację krążeniowo-oddechową, albo zabezpieczyć pacjenta z urazem wielonarzędziowym, wielomiejscowym. Pytanie jest, w zasadzie są dwa pytania. Pierwsze, to jest kwestia finansowa, ale uważam, że to nie jest największy problem. Problem tylko polega na tym, czy mamy na tyle personelu medycznego, aby wypełnić tą lukę zespołów 3-osobowych. Na dzisiaj jest to niemożliwe. A gdyby jeszcze weszła kwestia, która się była nieporuszana, ale ona się też nie pojawiła w poprzednich latach w projektach, czyli etatyzacja, czyli wszyscy ratownicy na etatach, to my nawet byśmy mieli problem tak naprawdę, żeby zabezpieczyć zespoły 2-osobowe. 3-osobowe zespoły, zapytanie jest takie, czy myślimy, nie wiem, o kierowcy KPP, czyli osobie niemedycznej. Ja osobiście jestem zdania, że to nie jest miejsce dla pracy, że miejsce pracy w systemie powinna być osoba medyczna. Znaczy nie jestem zwolennikiem, aby w systemie jeździli kierowcy albo kierowcy po KPP. Natomiast nie mamy na tyle po prostu zasobów ludzkich, żeby te 3-osobowe zespoły były zapewnione. Tu nawet podaję dane dotyczące zespole S. Jak nie ma lekarza, to może być 3. ratownik. Nawet z tym mamy problem w Polsce, żeby zapewnić tą 3. osobę w zespole, jak nie ma S. A jakbyśmy mieli tak naprawdę wprowadzić 3. osobę do zespołów P, no to na pewno nie znajdziemy tyle po prostu osób. Tym bardziej to, co już mówiłem na początku, dzisiaj ratownik medyczny ma taką ogromną, może nie tyle ogromną, ale w stosunku co miał, no to jest przepaść, można powiedzieć, ale możliwość rozwoju tak naprawdę w różne aspekty, różne strony, że też może być sytuacja, zapewne będzie, że część ratowników jednak powie, ok, wystarczy mi te 10 lat, 15 w zespole, tak idę w innym kierunku, bo ja uważam, że powinniśmy te kształcenie
na te elementy praktyczne i w pierwszym stopniu, drugim stopniu jeszcze bardziej nasilić, ale też uważam, że ratownik medyczny, czy student, który kończy studia i jakby zostaje ratownikiem medycznym, że jego głównym miejscem pracy jest system, czyli zespół ratownictwa medycznego i SOR-y. Dlatego na przykład nie jestem zwolennikiem na dzień dzisiejszy specjalizacji dla ratowników medycznych. Pan Wit Walczak napisał: nie uważa pan, że lekarz, jak pan mówi, specjalista, jest za drogi dla systemu? Póki co jeżdżą lekarze, oczywiście nie generalizując, którzy wprowadzają więcej szkody niż pożytku w zespole. Dziękuję panie Wicie za pańskie pytanie i komentarz. Już tak naprawdę odpowiadam, ale odpowiem na podstawie tak naprawdę liczb. Dzisiaj w województwie śląskim, znaczy w ogóle w każdym województwie, a może inaczej, ta różnica między SAP to jest 0,75%. 0,75, tak? Czyli tak naprawdę 1/4 to jest więcej eski. Dzisiaj tak naprawdę ta stawka dla lekarza, ta różnica to jest około 65 zł, 70 zł, w zależności od województwa, na godzinę. Taka jest różnica między SAP. Czyli de facto, gdybyśmy całą tą sumę różnicy SAP dali na wynagrodzenie dla lekarza, to jest granie ta kwota. Dlatego nie jesteśmy w stanie konkurować z oddziałami, nie jesteśmy w stanie konkurować ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi kwestii pozyskania faktycznie specjalisty medycyny ratunkowej albo anestezjologii w porównaniu z takimi stawkami, jakie dzisiaj tak naprawdę są oferowane tym specjalistom właśnie w ochronie zdrowia. Po prostu nie jesteśmy w stanie, a na dzień dzisiejszy to finansowanie wygląda właśnie w taki sposób, a ta różnica dobokaretki między SAP no właśnie wynosi tą kwotę. No trudno wyobrazić, że lekarz za 70 zł za godzinę będzie pracować, czy tam za 65 zł, bo to są praktycznie dzisiaj już stawki około takie, które dzisiaj ma ratownik medyczny, tak? Czy pielęgniarka systemu, tak? Pytanie od Bartka. Bartek Zimoch. Czy uważasz, że medycyna przedszpitalna powinna mieć możliwość badań naukowych i czy kliniczne, szpitalne oddziały ratunkowe są dobrym rozwiązaniem? Uważam, że tak, że medycyna przedszpitalna powinna mieć możliwość wykonywania badań naukowych. Jestem zwolennikiem tego, aby na drugim stopniu jako osobną grupę zajęć była kwestia dotycząca badania naukowe, czy jak tam zwał, ale chodziło generalnie o kwestię przygotowania również tego studenta drugiego stopnia, nie tylko do wykonywania procedur medycznych, ale też do kompetencji miękkich, do tego humanizmu szeroko pojętego, ale właśnie również do grania elementu związanego z badaniami naukowymi. Myślę, że to jest ta wartość też, którą powinien posiąść granie ktoś, kto idzie na studia magisterskie i uważam, że tak. A tą drugą część, to tym Bartku, co pisałeś, i czy szpitalne oddziaływanie na leczenie są dobre? Znaczy nie wiem tutaj, co miał tutaj Bartek na myśli. Zaraz doprecyzujemy te pytanie i będziemy tutaj odpowiadać. Pytanie było od kolejnego widza. Czy nie uważasz, Klaudiu, że za kilka lat pójdzie to wszystko w podobną stronę jak w UK? System już od dawna jest podstawową opieką zdrowotną, a nie ratownictwem medycznym. Czy myślisz, że ratownicy zaczną przyjmować pacjentów na przykład w przychodniach, ramię w ramię z takim doktorem rodzinnym? To, co też dzisiaj granie jakby też wspominałem, albo chciałem, żeby może taki wydźwięk był tej dzisiejszego spotkania, że powinniśmy jednak, że tak powiem, wszystko robić, aby głośno mówić, że system ratownictwa medycznego został stworzony po to, żeby udzielać pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. No, wynika nawet z definicji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym i powinniśmy to głośno artykułować i jednak robić wszystko, aby do takiego rozwiązania nie dochodzić. Z drugiej strony tutaj to pytanie, ta druga część tego pytania dotycząca właśnie tej medycyny rodzinnej, cudzysłowie i tak dalej,
to chciałem tutaj zauważyć, że przy projektowaniu ustawy, całego procesu legislacyjnego, spotkań Komisji Zdrowia, tak, sejmowej, senackiej, ale w szczególności sejmowej, to nie było zgody ze strony ustawodawcy do tego, aby wprowadzić dla ratowników medycznych indywidualną praktykę ratownika medycznego. Nie było na to zgody i myślę właśnie, że jakby ustawodawca właśnie może widział myślę, że takie zagrożenie, mówiąc szczerze, myślę, że wielu z nas takie zagrożenie widzi, skąd też zapewne to pytanie, które się tutaj pojawiło, aby właśnie nie doprowadzić do takiej właśnie sytuacji. Stąd myślę, tak sobie tłumaczę, tak naprawdę nie było zgody na to, aby ustawą o zawodzie w samorządzie była wprowadzona indywidualna praktyka ratownika medycznego. Z drugiej strony szkoda, że nie. Natomiast tutaj ustawodawca zapewne też ważył tak naprawdę, tak, w jakim kierunku powinno to pójść. Taka decyzja ze strony ustawodawcy zapadła. No i zobaczymy, co będzie dalej, chociaż wielu środowisk ratowników medycznych taki postulat był poddawany. Tu pan widz, jeszcze jedno pytanie, doprecyzując może, czy jest planowane jakieś rozwiązanie systemowe mające na celu zniwelowanie wyjazdów takich na poziomie POZ-u, z którymi się niestety zmagamy? Nie ma co ukrywać, że tak naprawdę z POZ-ami jest problem, tak? Nie ma co ukrywać, jesteśmy bardzo obciążeni nie tylko my, ale tak samo szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć. Od wielu lat mówi się o zmianie organizacji POZ-ów. Jeżeli pojawia się jakiś projekt, widzimy, że później z tego projektu Ministerstwo Zdrowia się wycofuje. Na pewno nie ma co ukrywać, wiemy, że to też jest generalnie grupa, która ma bardzo dobre lobby i jest bardzo silna, tak naprawdę umie postawić na swoim, czego my też możemy trochę pozazdrościć, ale z drugiej strony też musimy być tego świadomi, że POZ-y, teraz nie pamiętam danych, nie chciałbym się pomylić, ale z tego co pamiętam, to 98% POZ-ów jest prywatnych. Więc tutaj nie ma tej alternatywy tak naprawdę, stąd też takie trudne zmiany organizacyjne. Nie ma co ukrywać, gdyby się zmieniła organizacja POZ-ów, to znaczy ci pacjenci z POZ-u nie trafialiby do nas, to na pewno by ten system działał granie sprawniej. Natomiast ja też zawsze mam takie przykłady, że zobaczcie, że pacjent do POZ-u dzwoni w poniedziałek, mówi, nie, pana możemy przyjąć wtorek albo środę, bo nie ma miejsca, tak? Poradni tam za 2 tygodnie, tam za miesiąc i tak dalej, tak? Albo wręcz jest odmowa, tak? Ale jak pacjent trafia do systemu ZRM albo SOR, to de facto tak naprawdę my tego pacjenta musimy przyjąć. Jesteśmy mam takie wrażenie w niektórych sytuacjach, że jesteśmy taką ostatnią deską ratunku dla pacjenta. Że odbijasz się o tej ochrony zdrowia z różnych obszarów, ale na samym końcu jednak jest ten system PRM, gdzie ta pomoc jest udzielana. Często ona jest oczywiście nie taka, jakby pacjent chciał. Pacjent by chciał, żeby przyjechała karetka i na tomografię od razu zawiozła rezonans albo tam do specjalisty i tak dalej, tak? Ale na pewno z tym jest problem i to mówi się granie od zawsze, natomiast to jest kwestia nie tylko systemu PRM, bo ten POZ też ma wpływ na różne inne obszary związane z ochroną zdrowia, ale patrząc na swoje podwórko, to jak mówię, wystarczy popatrzeć tak naprawdę tylko na dane, które są publikowane, choćby z NIK-u tak naprawdę dotyczące tego, do czego tak naprawdę są dysponowane zespoły ratownictwa medycznego. Pan Łukasz Derkacz, którego pozdrawiamy, zadał pytanie, kiedy ruszą pierwsze magisterskie studia na uczelniach, tak praktycznie, kiedy jest szansa na pracę izby, również w sposób taki praktyczny? Jeżeli chodzi o tę pierwszą część pytania, kiedy ruszą pierwsze studia magisterskie na uczelniach, mam nadzieję, że nastąpi to 1 października, czyli nastąpi to granie w najbliższym nowym okresie, nowym roku akademickim. Te zapisy ustawy wchodzą 6 miesięcy po ogłoszeniu, czyli gdzieś tam w połowie czerwca. Tu to oczywiście jest kwestia dosyć, też czasu jest bardzo mało wbrew pozorom, ponieważ pierwsze standardy, bo to wygląda tak, że Ministerstwo Zdrowia
projektuje standard, ale musi wysłać to do Ministerstwa Edukacji. Ministerstwo Edukacji odpowiedzialne za opublikowanie i całą procedurę legislacyjną tego standardu, a on jest wydany w formie rozporządzenia jako załącznik numer 8, więc zapewne będzie numer 8, to będzie pierwszy stopień, no i dodany ten drugi stopień. To jest ogłoszenie tych standardów, tak? Później jest kwestia, że uczelnie muszą się do tego przygotować. To jest duże wyzwanie, tam jest zapewne będzie dużo zajęć, praktycznych, klinicznych, więc kwestia też jakichś umów z uczelniami i tak dalej, akredytacji, paki, kwestia infrastruktury, sprzętu, więc tutaj jest na pewno duże wyzwanie. Na tą chwilę tak naprawdę jest duża szansa na to, żeby te studia magisterskie ruszyły od 1 października, natomiast tutaj ta ścieżka jest dosyć długa. Zespół, który był powołany przez ministra zdrowia, zarządzenie dotyczące opracowania właśnie tego drugiego stopnia, zakończył swoje prace z dniem 31 stycznia tego roku, i celem było stworzenie takiego projektu standardu drugiego stopnia. Więc tutaj szanse są duże. Mam nadzieję, że to będzie 1 październik. Kiedy jest szansa na pracę Izby Przyjęć, Izby praktycznie, Izby Ratowników Medycznych, tak? Bo chyba o to tak samo już tutaj o Izbę Przyjęć myślę. Po 3 godzinach rozmowy w NT Live może być Izba Przyjęć. To znaczy tak, ustawa określa nam jasno tak naprawdę, tak? Musi być stworzony komitet organizacyjny, który ma określone zadania wynikające z rejestru ratowników, spotkań wojewódzkich czy gdzieś na innych terenach, w zależności jak tam komitet to określi, wybranie delegatów i tak naprawdę stworzenie wszelkiego rodzaju też kwestii dokumentów i tak dalej dotycząca możliwości pierwszego zjazdu historycznego, i przez delegatów wybranie samorządu. Jeśli chodzi o tą część, to do 31 stycznia organizacje, które spełniały wymagania ustawowe, mogły zgłaszać swoich kandydatów do komitetu. Maksymalnie jest do 25 osób, tak? Bo tak jest z tego, co nam zapisane. Więc teraz nie wiem, ile wpłynęło, tak? Bo tutaj by trzeba się ministerstwa zapytać. Sądzę, że dużo, bo te organizacje, myślę, że też sporo osób zgłosiły i tak naprawdę czekamy na wydanie zarządzenia ze strony ministra zdrowia dotyczące powołania tego komitetu organizacyjnego liczącego maksymalnie 25 osób. W momencie, kiedy zarządzanie wejdzie w życie, to później tak naprawdę są te zadania, które są jasno określone w ustawie, które ma komitet do spełnienia. Komitet rozwiązuje się automatycznie w momencie, kiedy są wybrane władze samorządowe. Więc odpowiadając na to pytanie, to myślę, że jest nawet może i duża szansa, żeby to nastąpiło jeszcze w drugiej części tego roku. Będziemy trzymać kciuki i będziemy bacznie obserwować. NT Live będzie tutaj śledzić poczynania i będzie mi też oczywiście niezmiernie miło, jeżeli wraz z ekipą, którą uskuteczniacie ten wielki projekt, podzielicie się jakimiś konkretnymi faktami, twardymi dowodami z nami, widzami, słuchaczami NT Live. Łukasz Bajorek, którego pozdrawiam bardzo ciepło. Cześć Łukasz. Zadam takie pytanie, może stwierdzenie też, a może wrócić do zawodu felczera i dać po dodatkowym egzaminie takie uprawnienia. Co wy na to, drodzy panowie i panie? Raczej granie, myślę, że powinniśmy pójść w kierunku ewentualnie zastanowienia się nad faktem, który dzisiaj był przeze mnie poruszany, a mianowicie ewentualnie do tego elementu związanego z większymi kompetencjami, z możliwością nawet działania w systemie LANDEW właśnie odpowiednio przygotowanego ratownika medycznego z większymi uprawnieniami. I myślę, że to może być, myślę, że warto się na to zastanowić i to wziąć pod dyskusję. Natomiast raczej tutaj, jeżeli chodzi o felczerów, to bym jednak nie szedł. Nie ta woda. Adam Ubych, który jest dzisiaj z nami, w ogóle podkreślam raz jeszcze, że odcinek przy stałej współpracy z Rantołkową w Roztoce. Fajnie, Adam, że jesteś z nami.
I to też Adam zadaje pytanie, które na początku gdzieś tam się przewinęło. Jak daleko nasze kariery ratowników z prehospitalu mogą zajść? Mówimy o tobie, twój dorobek zawodowy i naukowy i kompetencyjny. No i pytanie od Adama, czy jest szansa w przyszłości na konsultanta z zakresu ratownictwa medycznego, który będzie ratownikiem albo ratowniczką? W dzisiejszym systemie prawnym nie ma takiej możliwości, ponieważ konsultant krajowy i ustawa o konsultantach krajowych mówi nam o tym, że on jest w danej dziedzinie, w danej specjalizacji. A jeśli nie ma takiej specjalizacji, to pokrewnej. Taki przykład był na przykład, no nie mamy lekarza, jeżeli chodzi o chirurgicznego asystenta lekarza, więc generalnie konsultantem w tej dziedzinie został konsultant krajowy do spraw chirurgii. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o zakres ratownictwo medycznego to tak naprawdę jest pojęcie dotyczące organizacji systemu. I tu jest ten problem. Znaczy, on był podnoszony przez różne środowiska tak naprawdę w trakcie właśnie prac legislacyjnych związanych z ustawą o zawodzie i samorządzie, aby konsultant został powołany, tak? Uważam, że powinniśmy też jako system, środowisko dążyć do tego, żeby również taki konsultant krajowy czy wojewódzcy, podobnie jak mają pielęgniarki, podobnie jak mają lekarze, jasne. Natomiast no tutaj też jest ten problem tak naprawdę prawny, ale ten temat był poruszony, został na razie gdzieś tam na bok odłożony, ale powinniśmy się w mojej ocenie upominać. Czy to ma być konsultant w rozumieniu ustawy o konsultantach, czy ma być to w jakiś inny sposób, nawet nazewnictwo i tak dalej, ale chodzi o to, żeby była jedna osoba, no bo rolą konsultanta jest też kwestia taka związana właśnie z elementem jakby merytorycznym, kierunkowym, więc uważam, że taka osoba powinna być powołana, a my jako środowisko powinniśmy realnie dążyć. Czy to ma się nazywać konsultant? No tu jak mówię, jest problem prawny, no bo tutaj ustawa o konsultantach krajowych mówi nam wyraźnie, kto z nim może być. Ratownictwo nie jest specjalizacją, w związku z tym prawnie nie ma możliwości dzisiaj powołania konsultanta do spraw ratownictwa medycznego. Pan Daniel zapytał, pan Daniel Rożko, dobry wieczór, panie Danielu. Co pan sądzi o utworzeniu ścieżki rozwoju dla ratowników medycznych jako asystent lekarza SOR na wzór pilotażowego programu asystent lekarza chirurga? Czy nie usprawniłoby to pracy w SOR-ach i spowodowało wejście na wyższy level zawodowy ratowników? Już odpowiadam, to znaczy tak, uważam, że dzisiaj już w pewnych miejscach, mam to na myśli podmiotach leczniczych, pilotażowo, nawet w niektórych miejscach od wielu lat działa asystent lekarza. Takim miejscem jest Gdańsk, tak? Takim miejscem jest szpital w Rybniku, takim miejscem od wielu lat, chyba 8 czy 9 jest Śląski Centrum Chorób Serca i uważam, że to może być pewne rozwiązanie tak naprawdę dotyczące asystenta lekarza. Ten chirurgiczny asystent lekarza to jest tak naprawdę specjalizacja, ona jest ukierunkowana na chirurgię i później pewne odnogi, bo tam można wybrać sobie granie moduł po podstawowym module chirurgicznym. Natomiast uważam, że jest to dobry kierunek dla ratowników medycznych jako asystent lekarza, a tym bardziej szpitalnym oddziale ratunkowym uważam, że takie rozwiązanie by się sprawdziło. Zresztą tam, gdzie zostało to zaimplementowane i stworzone, no to generalnie ocena była dobra. Patrząc na to, że większość pacjentów na SOR nigdy nie powinna trafić, tak, to patrząc na deficyt lekarski tak naprawdę, no to tutaj asystent lekarza naprawdę mógłby wiele rzeczy tak naprawdę rozwiązać, zlecić podstawowe badania, zrobić EKG, zbadać podstawowe parametry i ewentualnie już z tymi wszystkimi elementami po prostu ten pacjent ma pójść do tego lekarza, do decyzji wypisania recepty i tak dalej, tak? A dzisiaj jest tak, że pacjent przychodzi, przepraszam, że powiem, z pierdołą, tak, na SOR, idzie do lekarza, tak, lekarz zleca badania i tak dalej i później z powrotem do tego lekarza. Niepotrzebnie. Uważam, że tutaj pod takim organizacyjnym tak naprawdę stworzenie takiego asystenta lekarza
w szpitalnych oddziałach ratunkowych, uważam, że jest to granie dobry kierunek. Tym bardziej, że w każdym z nas SOR-ze mamy przecież obowiązkowy element segregacji medycznej, no, z którą też powinniśmy większy nacisk kłaść na, jak powiem, certyfikowany sposób prowadzenia tej segregacji medycznej. Super. Pan Tomasz Stasiak, który wypowiedź jest długa, przykryła nas tutaj, no ale widzowie i słuchacze są najważniejsi. Witam. Dlaczego nikt nie postuluje dalej świadczeń emerytalnych? Przecież chcą nas nazywać służbą, a nią nie jesteśmy. Nie ma żadnych świadczeń z tytułu służby. Każdy tnie stawki, podwyżki, nowelizację standardów i tak dalej. Zero świadczeń na naszej przyszłości. Pozdrawiam. WSRM Łódź i ZRM Ratownicy Medyczni SOR Kalisz. Panie Tomaszu, dziękuję za bardzo ważne pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj ten element związany z postulatem emerytur ze strony społecznej, ze strony związków zawodowych jest często podnoszony, nawet tutaj przy okazji ustawy o zawodzie i samorządzie był ten temat z różnych stron społecznych, z różnych związków zawodowych realnie poruszany. Faktycznie często nazywają nas służbą, tak, natomiast no tutaj tych przywilei tak naprawdę wcześniejszych emerytur, czy jakichkolwiek innych przywilei wynikających pracy w cudzysłowie w służbie to nie ma. No to jest też element tak naprawdę, gdzie strona społeczna, związki zawodowe, przede wszystkim strona społeczna powinna cały czas o tym aspekcie mówić. Mam wrażenie, że mówi, kropla drąży skałę, więc warto tutaj to poruszać, o ile jesteśmy wszyscy tego zdania, aby system ratownictwa był służbą w rozumieniu generalnie, nie wiem, straży pożarnej albo innego tego typu rozwiązania. Może się okaże, że teraz nie będziemy pod Ministerstwem Zdrowia, tylko pod MSW, bo połączymy się ze strażą i sami doprowadzimy do tego, o czym dzisiaj już tam ktoś zasugerował w poprzednich pytaniach. Natomiast uważam, że o tym się mówi i warto też o tym generalnie cały czas przypominać, skoro tak się nas nazywa, skoro jesteśmy bohaterami, tak, no przecież myśmy to nie wymyślili, że my jesteśmy bohaterami, tylko w zupełności ktoś inny, tak, społeczeństwo, więc no uważam, że trzeba ten temat też tutaj temat poruszać. Ja mam prośbę do Państwa, bo ja mam taką konsternację, bo licznik zatrzymał się na 174 osobach i ja nie wiem, Klaudiusz, czy on się zaciął, czy ktoś to zakleił, czy nadal są z nami widzowie i słuchacze. No napiszcie chociaż z 2-3 głosy, czy nadal z nami, drodzy Państwo, jesteście, bo jest 3 godziny 20 minut. Klaudiusz już pewnie usiedzieć na 4 literach nie może, ale jeszcze zostały dosłownie 2 pytania, podsumowanie, ważne informacje od Klaudiusza, z którymi się chcielibyśmy podzielić, rekomendowana literatura i kończymy. Tak więc do niedzieli tutaj posiedzimy, więc dajcie tylko proszę znać, czy jesteście jeszcze z nami. Jest bardzo fajne pytanie. Pan Dominik. Dobry wieczór, panie Dominiku. Czy dobrą praktyką byłoby, aby ratownik medyczny kończący studia musiał przepracować x godzin w SOR, a dopiero później poszedł do ZRM? Nie ma co ukrywać, że w ZRM są ograniczone możliwości diagnostyczne i lecznicze, a praca w SOR poszerzyłaby horyzont młodego ratownika medycznego i być może właśnie wpłynęła na jakość świadczeń. Dla mnie pytanie bomba. Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ był taki pomysł, ja uważam, że bardzo zasadny, ponieważ był pomysł, aby granie zostały wprowadzone po skończeniu studiów staże. Oczywiście on jest związany znowu aspektem finansowym, czyli ratownik, student, który kończy ratownictwo i zostaje ratownikiem medycznym, idzie pracować czy na SOR, czy na ZRM, ale nie jako już na jakby osobnym swoim indywidualnym stanowisku, tylko tak naprawdę jest kwestia odbycia przez niego stażu 6-miesięcznego, 12-miesięcznego stażu, oczywiście płatnego. Dopiero później dostaje pełne uprawnienia do tych swoich kwalifikacji, które ma. Uważam, że to też jest warte przedyskutowania i warte też podnoszenia, czy faktycznie taki staż nie powinien mieć miejsca
Na pewno by to było dla systemu coś dobrego, natomiast no, to też się nie ma co ukrywać, wiąże ze finansami, bo to będzie dodatkowa osoba na SOR-ze przy Zespole Ratownictwa Medycznego, a uważam, że na tym stażu, która no, powinna dostać wynagrodzenie. Zameldowaliście się Państwo normalnie tak wzorowo jak w prawie, w PSP i w Wojsku Polskim. Dziękuję za te przemiłe komentarze, że jesteście. 120 osób na Facebooku, kilkadziesiąt osób albo kilkanaście na YouTube. Bardzo się z tego powodu cieszę. O, jest Pani Wiesława. Pani Wiesława na co dzień mieszka na Wyspach Brytyjskich, jest z nami od wielu 10 odcinków, tak więc jest nam z tego powodu niezmiernie miło. No dobrze, to jeszcze Pan Konrad. Jaka jest szansa na wspólne ćwiczenia razem z innymi jednostkami PSP, policja i tak dalej, jak i również między różnymi dysponentami zdarzają się różne sytuacje na granicy rejonów operacyjnych. Ja między innymi o tych szkoleniach Pliwo mówiłem na konferencji w Krakowie, gdzie miałem okazję na ten temat Państwu powiedzieć. A jakie zdanie ma na ten temat Klaudiusz? Jaka jest szansa grania? To ja bym odpowiedział, że przynajmniej z naszej perspektywy to nie jest szansa, tylko my ćwiczymy. Tutaj patrząc z punktu widzenia mojego i tutaj rejonu, na którym działamy jako pogotowie ratunkowe w Sosnowcu, to w tym roku ćwiczyliśmy tak naprawdę w wielu miejscach. Ćwiczyliśmy granie, duże ćwiczenia, nawet dwukrotnie w Jaworznie, w Sosnowcu, w Zawierciu, w Będzinie, tutaj z Państwową Strażą Pożarną, innymi służbami. W Jaworznie ćwiczeniach prawie 200 ratowników brało udział, więc to tylko jest kwestia dotycząca jakby no, współpracy pomiędzy służbami. Z jednej strony ja sobie, mówiąc szczerze, nie wyobrażam, żeby między dysponentem ratownictwa, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną, policją i tak dalej nie było elementu tak naprawdę współpracy, bo nie było elementu jakiegoś związanego z ćwiczeniami, wymianą doświadczeń, przećwiczeniem procedur. Generalnie my to ćwiczymy to cyklicznie w różnych miejscach, no bo też działamy w różnych miejscowościach, powiatach i tak dalej, więc to ćwiczymy dosyć często. W Zawierciu to robiliśmy w tym roku razem właśnie przede wszystkim ze Strażą Pożarną bardzo duże też ćwiczenia dotyczące właśnie wypadku, autobusu, z pozoracją taką bardzo profesjonalną. Tutaj pani Kamila, tak, jakie wnioski ze ćwiczeń? Po każdych ćwiczeniach jest debriefing, po każdych ćwiczeniach tak naprawdę jest element związany z oceną. Ta ocena jest tak naprawdę, bo też mamy sędziów czy obserwatorów na tych ćwiczeniach też z naszej jakby z ratownictwa medycznego, to oceniamy. Te wnioski są, nawet nie ukrywam, że mamy już dane, mamy już w zasadzie publikację zrobioną do tego, aby się podzielić tak naprawdę, jakie są wnioski, bo im więcej ćwiczeń, to ćwiczenia no, powodują to, że w realu będziemy po prostu lepiej działać. Absolutnie tutaj Marka Witka, scenariusze nie są absolutnie znane nikomu tak naprawdę z uczestników zdarzenia. Ja jestem wielkim zwolennikiem tak naprawdę robienia ćwiczeń na żywo tak naprawdę. Im więcej byłem na ćwiczeniach, tym mniej realu. Jeżeli ja bym miał uczestniczyć w ćwiczeniach, o których wszyscy wiedzą i wszystkie zespoły wiedzą, ile mają pacjentów, to granie mówię, nie ma sensu, granie szkoda mojego czasu i wszystkich, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ćwiczenia muszą dawać aspekt tak naprawdę, no właśnie ćwiczeniowy, tak, pokazywać błędy tak naprawdę. I tak jak już wspominałem, im więcej błędów w ćwiczeniach, tym tak naprawdę mniej w realu. I więcej krwi. Zachęcam do ćwiczeń, zachęcam również do tego, żeby w trakcie tych ćwiczeń z dużą liczbą osób poszkodowanych stosować procedurę, które nas obowiązują w Polsce, a z tym niestety jest problem. Jak to powtarza bardzo często pan generał Różański, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, tak więc można to pożyczyć. Pozdrawiamy pana generała. Paweł Brożyna się jeszcze tutaj w kolejkę wcisnął do pana Klaudiusza. Paweł, cześć. Czy jest możliwość, aby w ramach pracy na etat w ZRM 1 lub 2 dyżury pracować w SOR? Ginekologia, anestezjologia i tak dalej. Pytam o rozwiązania systemowe, jakie pan, panie profesorze, widzi. Nie wiem, czy do końca rozumiem pytanie już po tych 3,5 godziny, mówiąc szczerze, ale czy jest możliwe, aby w ramach pracy na etat z RM1 lub 2
dyżury, pracować z ginekologii, pytam o rozwiązania systemowe. Znaczy, myślę, że tutaj rozwiązań systemowych w tym zakresie no nie może, bo nawet ciężko by, w mojej ocenie przynajmniej, prawnie nawet ciężko by było to takie rozwiązania systemowe wprowadzić. Myślę, że tutaj bardziej indywidualnie, tak, bo tu rozumiem kwestię też pewnego doświadczenia, pewnych procedur i tak dalej, które później można przenieść na przykład tam ze SOR-u czy z anestezjologii właśnie do zespołu ratownictwa medycznego. Natomiast mówiąc szczerze, no ciężko jest sobie wyobrazić, żeby miałoby to być rozwiązanie systemowe. Nawet szczerze mówiąc nie widzę tego. Indywidualne jak najbardziej, to myślę, że wiele osób robi. Drodzy Państwo, ogromna ilość informacji. Ja później z przyjemnością przejrzę te statystyki, bo czegoś takiego nie grali w Entelive. 3 godziny 30 minut zaraz dobiję. Mam nadzieję, że to się jakoś nie odbije na zdrowiu naszego gościa. Mam nadzieję, że jeszcze przez parę minut uda nam się Państwa jeszcze utrzymać tutaj w takiej gotowości. Ja mam w sumie od siebie ostatnie pytanie, bo od pewnego czasu nasze rozmowy w Entelive prowadzimy w ramach, spotkania w Entelive są prowadzone w ramach rozmów o medycynie przedszpitalnej. No i tutaj pytanie od widzów, od słuchaczy. Co Pan sądzi na temat proponowanego użycia tego terminu, medycyna przedszpitalna, które staje się na świecie bardziej popularne w różnych systemach, czy to anglosaskich, czy francuskich, czy w jednej Ameryce, czy w drugiej i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcielibyśmy tego jakoś rozkładać na czynniki pierwsze. Jakie jest Pańskie zdanie w tej kwestii? Dzisiaj tak naprawdę używamy jakby elementu związanego opieka przedszpitalna, tak? Czy system przedszpitalny. Termin medycyna przedszpitalna, no tutaj też medycyna szeroko pojęta, myślę, że też mogła być interpretacja, tak głośno myślę, dotycząca tak naprawdę medycyna, a lekarz. My granie nie stosujemy tak szeroko pojętej takiej definicji medycyny, tak? Nie wiem, czy granie nie byłoby to zbyt daleko. Mówiąc szczerze, musiałbym się nad tym terminem zastanowić, ale mówiąc szczerze, nie jestem przynajmniej na tą chwilę do końca przekonany, czy ten termin odpowiadałby temu sektorowi ochrony zdrowia. Ale nie mówię, że nie. Raczej bym się jeszcze zastanowił tutaj nad aspektem słowa medycyna. Okej, bardzo dziękujemy, ale z pewnością wrócimy kiedyś do tego, jak będziemy się może widzieć gdzieś na żywo, to z takim może nie żółtym mikrofonem, jak w stacji największej radiowej w Polsce, ale podejdę i zapytam, co na ten temat sądzisz. Ale tutaj jest komentarz taki, że ty jesteś hop ze Śląska, to ty dasz radę, że posiedzisz jeszcze chwilę. Widzę Michała, pozdrawiam. Dzisiaj z Michałem widzieliśmy się na śniadaniu w Warszawie. Ale byliśmy w innych, że tak powiem, w innych celach, że tak powiem, ale pozdrawiam, Michał. Ale zgadza się. Tak. Panie profesorze, śniadanie w Warszawie, kolacja w Entelive, taki to pożyje. Bardzo serdecznie dziękuję, że taka lista pytań od Państwa padła. Ten nasz scenariusz, który dzisiaj został stworzony, mam nadzieję, że on te swoje ramy utrzymał, że jakaś chronologia, jakaś logika w tym wszystkim była. Mam przynajmniej taką nadzieję. A teraz poproszę naszego gościa, żeby tak zgrabnie, jak tylko chce najlepiej, podsumował nasze dzisiejsze spotkanie, odniósł się do pewnych kwestii i może wydarzeń, które gdzieś już szukam, żeby zademonstrować pewne informacje. Ale może najpierw podsumowanie i może te takie kwestie, z czym nas dzisiaj zostawisz, drogi Klaudiuszu. Znaczy, może od tego zacznę, że Jacku, tobie... Konkurs. To mów, Jacku. Zapomniał, wygadałeś się już parę razy. Dobrze, słuchajcie, drodzy Państwo, pytanie jest bardzo proste i trudne zarazem. Na adres mailowy, który się tutaj za chwilkę wyświetli, należy wysłać prawidłowe odpowiedzi. Nagrody pod postacią proszę zademonstrować. To będą nagrody. To jest ambush. Co to jest?
miś nasz ratowniczy ambuś, jak widzicie. Ubranko jest oczywiście uszyte przez firmy, które nam szyje również ubrania. Z przodu jest logo. Ostatnio na Wośpie był został wylicytowany za 1025 zł. Robiliśmy konkurs parę miesięcy temu na imię tego naszego misia. Wpłynęło ponad 200 propozycji. Nie ukrywam, że byliśmy bardzo zaskoczeni, dużo czasu zajęło, co wybrać. No i wybraliśmy tak naprawdę tutaj ambusia. Ambuś. Nie ukrywam, że tak naprawdę robi furorę, niezależnie gdzie jest. Dlatego też tutaj, że tak powiem, w rozmowie z Jackiem zaproponowałem tak naprawdę, że przyjście takie są do wygrania. Także polecam ambusie, że tak powiem, czekają już na Was. Zachęcam do udziału. Dobrze, to słuchajcie, drodzy Państwo, czas start. Pierwsze trzy osoby, które odpowiedzą prawidłowo na pytanie i wyślą je na nasz adres mailowy, takie ambusie dostaną. Pytanie brzmi: ile ZRM funkcjonuje w Państwowym Ratownictwie Medycznym na dzień 31 grudnia 2022 roku? Proszę uwzględnić podział na zespoły P i S. Odpowiedzi na adres e-mail już podajemy to w komentarzach, tak żebyście Państwo mieli to pytanie, a już naszemu gościowi oddaję przestrzeń do tego, żeby nie w komentarzach, dla maila proszę wysłać, żeby tutaj nie było nieporozumień. 3 pierwsze osoby wpada do skrzynki, prawidłowa odpowiedź. Za chwilkę przy zakończeniu naszego spotkania gość odpowie, ile dokładnie zespołów ZRM jest w całości i podział na P i S. Tak więc słuchamy teraz o podsumowaniu i proszę uprzejmie. Tak, no ja na początku tego podsumowania chciałem podziękować Tobie, Jacku, całemu zespołowi za zaproszenie i za możliwość spotkania. Faktycznie już 3,5 godziny mijają, a tak naprawdę wcale nie chcę kończyć. Bardzo ciekawa dyskusja. Myślę, że dzisiaj bardzo wiele tematów poruszyliśmy. Też mi zależało tak naprawdę, aby ten temat dotyczący jakości, standaryzacji, standardów kształcenia, przyszłości ratownictwa medycznego, zawodu ratownika medycznego, żeby te tematy też tutaj były poruszane. Też starałem się z Wami podzielić granie moimi przemyśleniami, czy moją jakąś tam wiedzą, granie w pewnym zakresie. Myślę, że system ratownictwa medycznego ma swoją przyszłość. To ta przyszłość tak naprawdę zależy od nas, my ją kreujemy. Mam też takie, w tym podsumowaniu bym powiedział coś takiego, że nie walczmy ze sobą, tylko współpracujmy ze sobą. Jak nawet się różnimy, myślę, że szukajmy grania kompromisów, konsensusów i starajmy się, mówię tu o jakimś środowisku tak naprawdę, wypracować pewien kierunek tak naprawdę i pewną zgodność w tym kierunku, bo to tylko spowoduje tak naprawdę, że szybciej osiągniemy to co mamy zamierzonego. Myślę, że tutaj te nowe rozwiązania, ustawa o zawodzie, samorządzie, to naprawdę są historyczne wydarzenia. Myślę, że jeszcze do końca tak nie doceniamy tego, co się dzieje tak naprawdę, ale gdzieś tam jakbyśmy się, Jacku, za 10 lat tam spotkali, tak? Spotkamy się. W takim samym gronie, albo jeszcze i wrócimy... Większym, tak, i wrócimy granie do tego. To myślę, że granie sobie faktycznie, wtedy to był taki historyczny czas, który pokazywał kierunek. Natomiast jest tyle tych zagadnień, nawet dzisiaj poruszyliśmy, a w niektóre bardzo ogólnie tak naprawdę poruszyliśmy. Jakbyśmy chcieli mówić o standaryzacji, o jakości, o kształceniu, to byśmy musieli te 3,5 godziny na jeden temat i tak byśmy go nie wyczerpali. Natomiast też dziękuję za te pytania, za tą aktywność, za wytrwałość tak naprawdę. To też myślę, że tutaj z Jackiem jakoś badaliśmy radę, skoro jeszcze ktoś jest zalogowany oprócz nas. Tak. Więc się granie bardzo, bardzo cieszę i jak tutaj mam nadzieję, że ci kolejni goście będą też, że tak powiem, tutaj rozszerzać pewne horyzonty. I myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieli się okazję spotkać.
Tak, no to teraz zobaczymy, co nam pan profesor przygotował do lektury obowiązkowej, bo będzie egzamin. Uczyć się młodzieży, uczyć się. Ja powiem szczerze, że tak naprawdę patrząc też z obserwacji i doświadczenia akademickiego, no i też trochę z doświadczenia zawodowego, jako ratownik medyczny, czy jako tam osoba generalnie pełniła funkcje administracyjne, czy też jako dyrektor, to czasem mam takie wrażenie, że w środowisku mówimy o jakichś wielkich rzeczach, o jakichś wielkich procedurach, a ja tak naprawdę chciałbym też generalnie wyartykułować coś, myślę, że bardzo ważnego, że powinniśmy pomyśleć o podstawach. Może to będzie zaskoczenie tak naprawdę, ale ja podam coś, co myślę, że tutaj mało kto tej literatury branżowej obraża, a mianowicie wytyczne resuscytacji. To jest pierwszy element. Drugi element ITLS najnowszy. To jest drugi element. I jeżeli mamy tak naprawdę te dwa elementy, jeszcze mamy jeden element, który bardzo polecam, czyli medycyna przedszpitalna pod kątem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak osiągniemy ten punkt tajemniczenia i będziemy znać granie te trzy elementy, to myślę, że później możemy iść dalej. Ale też, to chciałem podkreślić, jestem zwolennikiem też tak naprawdę pomagania sobie, czyli w jakichś elementach właśnie standardów, rekomendacji kieszonkowych, pod ręką, aplikacji, gdzie w każdym miejscu możemy wyciągnąć, zobaczyć i tak dalej, żeby sobie po prostu ułatwiać życie, a nie utrudniać. Ale Jacku, no takie są, tak powiem, rekomendacje literaturowe. Myślę, że nie są jakieś górnolotne, ale myślę, że tutaj warto też o tym zawsze pamiętać. Panie profesorze, to tyle nauki przecież. No dobrze, tak. ale tutaj prosiłeś, drogi Klaudiuszu, żebyśmy się jeszcze odnieśli do dwóch rzeczy w trakcie naszego spotkania. Czy wychodzę przed szereg, to nie wiem, no mam nadzieję, że nie, ale prosiłeś, tak, żeby zwrócić uwagę Państwa na kilka kwestii jeszcze. Tak, pierwsza rzecz tak naprawdę, jako też pogotowie, w tym roku organizowali, myślę, że z dużym powodzeniem, Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego. W tym roku organizujemy mistrzostwa w ratownictwie medycznym na Jurze krakowsko-częstochowskiej w powiecie zawierciańskim. Chcemy te mistrzostwa zrobić troszkę inaczej niż te wszystkie, które były dotychczas. Chcemy wprowadzić takie nowe elementy. No nie mogę o nich, że tak powiem, jeszcze opowiedzieć tak naprawdę, tak, no bo będą uczestniczyć, natomiast też tak naprawdę zachęcam do ewentualnie tutaj pomocy, czy ewentualnie jakichś pomysłów, czy może instytucje, które reprezentujecie, może macie jakieś granie pomysły, bo wydaje, że też musimy szukać czegoś nowego tak naprawdę, również w tym zakresie tych mistrzostw. Uważam, że to jest bardzo dobre. Sam byłem kilkanaście razy jako zawodnik na takich mistrzostwach dawno temu, później jako sędzia, organizator zadania, różne inne rzeczy. Uważam, że pod kątem walorem takim praktycznym to bardzo ważne wydarzenie, także zachęcam, jak macie jakieś pomysły albo reprezentujecie jakieś organizacje, to bardzo zachęcam do kontaktu i może się akurat jakiś fajny pomysł urodzi. Jak mówię, moim celem jest to, aby jednak te mistrzostwa nie były takim powieleniem wszystkich poprzednich mistrzostw, które są, tylko żeby wprowadzić nowe elementy. Mamy takie dwa elementy, które chcemy wprowadzić na tych mistrzostwach, takie nowatorskie, nowe, natomiast no, wydaje mi się, że może ktoś jeszcze, że tak powiem, ma tutaj pomysł i chętnie z niego skorzystamy. To kolejna rzecz, do której się tak, która jest ważna również dla Ciebie, Klaudiusz, i również dla wszystkich, którzy nas oglądają. Tak, możesz dać, wyżej, bo to nie cała strona, okej. Kolejny raz, 9. już raz organizujemy sympozjum ratunkowe w Grudziądzu. W tamtym roku tematem przewodnim była jakość tak naprawdę, w tym roku kontynuujemy ten temat. W tamtym roku była debata z udziałem ministra zdrowia, dyrektora departamentu, kursanta krajowego, Dzień Międzyratunkowej, profesora Gałązkowskiego. Chcemy jakby kontynuować ten temat, zresztą tutaj też nawet tej dyskusji ten temat wybrzmiał, także zachęcam do udziału.
jeżeli ktoś ewentualnie też myśli o jakimś wykładzie, ma jakiś pomysł, też zachęcam tak naprawdę, tak, jest taka też możliwość. Myślę, że na dniach będzie już możliwość fizycznej, możliwości zarejestrowania się. Fajne miejsce, 9. raz, także zachęcam, natomiast stawiamy na jakość. Świetnie i ci wszyscy Państwo, którzy nie wiecie o tym fakcie, to koniecznie trzeba pokazać, bo to jest rzecz, która powinna być takim otwarciem takiego nowego standardu w zmianach nie tylko naszych, kompetencyjnych, o tych wszystkich, o których dzisiaj żeśmy z panem profesorem rozmawiali, ale ja bym sobie też życzył, żeby te zmiany wynikające no właśnie, z nowej jakości w ogóle w ratownictwie medycznym, w czymś takim, co się prezentuje w nowym projekcie rejonowego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu, tak będzie wyglądało. Co to będzie, panie profesorze? Tak jest. Jesteśmy oczywiście już na etapie budowania fizycznie. Obecnie jest na etapie płyty fundamentowej, także prace się już rozpoczęły pełną parą. Jest to nowa siedziba naszego pogotowia wraz ze stacją pogotowia ratunkowego w Sosnowcu na 8 zespołów ratunkowych, czyli 8 zespołów stacja pogotowia w Sosnowcu plus cała część administracyjno-techniczna, natomiast bardzo dużo rozwiązań nowych, technicznych, technologicznych, również dla zespołów, garaże podziemne, część czysta, brudna, dezynfekcja, myjka, różne inne rozwiązania, dyżurki z wyjściem na taras, pokój odpoczynku, siłownia, wiele różnych innych rozwiązań, ale również aspekt jakościowy. Tutaj zaplanowaliśmy tak naprawdę duże sale wykładowe z możliwością rozdzielenia, sale do symulacji medycznej, wiele takich też ważnych, o czym dzisiaj też mówiliśmy tak naprawdę, tych aspektach tutaj w tym budynku żeśmy zaplanowali. Duża działka, fajne miejsce, prawie 70 miejsc parkingowych, także tutaj też mieliśmy możliwość też zaplanowania tego budynku od podstaw, czyli tak naprawdę tak jak sobie wyobrażamy tutaj razem z moim zespołem jak powinno wyglądać tak naprawdę siedziba i stacja pogotowia ratunkowego, ale też ten budynek jest niskoemisyjny tak naprawdę, tak? W zasadzie 88% z audytu mamy takie dane, 88% energii pochodzi z grania odnawialnej źródeł energii. Także też o tym tutaj środowisku myślimy. Kwiecień 24 to jest otwarcie. Mam nadzieję, że tak będzie. Jest to drugi największy projekt w historii opieki przedszpitalnej, czy tej medycyny przedszpitalnej. Na pewno jeden z najbardziej w ogóle nowoczesnych tego budynków granie o aspekcie medycznym. Ja się bardzo z tego powodu granie cieszę, że tutaj wspólnie z zespołem też tutaj dotacja ze strony województwa śląskiego, marszałka województwa śląskiego, ziemia przekazana też ze strony gminy, także widać, że po prostu można, tak, i myślę, że może nawet ten projekt trzeba gdzieś indziej też skopiować, jak się podoba. No bo skoro PSP mają swoje powtarzalne projekty remizy, strażnic pożarniczych, czy jak to tam się fachowo w PSP nazywa, albo komenda policji też ma swoje projekty kopiowane, no to może będziecie takim flagowcem na mapie Państwowego Ratownictwa Medycznego, czego tobie życzę i wszystkim twoim kolegom, koleżankom, z którą kończysz zespół. Jeszcze Jacku, tak ci pokazałem, chciałem też jeszcze tutaj pokazać. No właśnie, to jest ważne. Pokazać, że tak powiem, karetki nasze RPR-owskie ze Sosnowca. Tutaj słuchajcie, to są karetki, które są robione w szkole specjalnej tutaj w Sosnowcu, takiej bardzo specjalistycznej. Taka jedna karetka robi się około 1,5 miesiąca. Ona jest z gipsu. 3 tygodnie musi to wysychać, później temperatura 200 stopni. Wszystko jest robione tak naprawdę ręcznie. Także też takie, że tak powiem, nowatorskie. Na pewno nie ma takiej drugiej w Polsce. Także tutaj też trochę się tutaj, że tak powiem, chwalimy, ale Graniak jest fajny pomysł, też może ktoś skopiuje. No bo właśnie, no bo to jest tak, tam gdzie trzeba powiedzieć, że jest źle, gdzie jest do bani, to trzeba to zmienić, a nie zamiatać problemów pod dywan. Prawda, panie dyrektorze? Ten system no fault, feedback i parę innych trudnych wyrazów w języku angielskim moglibyśmy przytaczać, ale nie chodzi o to. Ważne, żebyśmy
wyeliminowali wszystko to, co nie działa, cieszyli się z tego, co działa dobrze, żebyśmy byli dumni z tego, że odwalamy kawał dobrej roboty i wspólnie z policją, ze strażakami, z wojskiem służymy społeczeństwu, służymy ludziom, służymy pacjentom poszkodowanym i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze i bardzo się cieszę, że dzięki fantastycznym możliwościom takim technologicznym, ty u siebie, ja tutaj w Oslo i dziesiątki, dzisiaj prawie 200 osób były z nami, mnóstwo fantastycznych osób. Dzisiaj był z nami pan Tomasz Derkowski, który był gościem w NT Live. Panie doktorze, Tomaszu drogi, serdecznie Tobie dziękuję. To było naprawdę niesamowite, że znalazłeś trochę czasu na to, żeby do nas podejść, żeby posłuchać, żeby porozmawiać, żeby też się dzielić tymi swoimi przemyśleniami. Jesteście Państwo niesamowici. 85 odcinków, za 15 odcinków 100 wydanie. Mamy pewne przemyślenia w kuluarach, co to się może będzie dziać, ale myślę, że to nie jest jeszcze czas, żeby Państwu teraz na ten temat opowiadać. Będziemy prosić Państwa o wsparcie, żebyście byli z nami, żebyście podpowiadali nam, kto jeszcze może usiąść po drugiej stronie i kto jeszcze może podzielić się z nami tym, co tak naprawdę jest do zrobienia. Róbmy swoje. Jacek nasz pozdrawia, że petarda. Tak więc ja się bardzo cieszę. Dajcie link, dajcie komentarz dobry dla nas, niedobry w tych opiniach, o których prosiłem. Subskrybujcie ten nasz YouTube. Może kiedyś dobijemy do takich ilości, jak ma pan jeden czy drugi super popularny muzyk, tego nie wiem, ale ważne, żeby nas przekaz przechodził i dzięki kontaktom, dzięki współpracy z fantastycznymi osobami bardzo za to dziękuję. Dziękuję Markowi Maślance, dziękuję wszystkim osobom, które trzymają za nas kciuki, którzy powodują, że ten kanał się po prostu fajnie rozwija. Tak myślę. Jestem przekonany, że uda nam się zajść naprawdę daleko, ale bez Państwa pomocy nie zrobimy tego. Prawda, panie profesorze? Zgadzam się w 100% z tym stwierdzeniem. Mam nadzieję, że to się będzie jeszcze bardziej rozwijać i sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Ja też dziękuję tak naprawdę za udział. Dla mnie też to było bardzo wartościowe spotkanie i się cieszę, że mogłem w tym projekcie uczestniczyć. Natomiast na to, co powiedziałeś, Jacku, chciałbym też zasugerować pewne osoby do udziału tutaj. Słucham, panie profesorze, to ja już usiądę, będę... pozwolisz. Znaczy ja bym zasugerował tak, odnośnie to, co granie, tutaj wspomniałem dr Daniel Celiński, czyli kwestia dotycząca właśnie audytów, projektu, który jest przygotowany do realizacji, czyli granie dronów AED. To się dzieje w Polsce, w Siedlcach, także proponuję tutaj razem ze swoim zespołem. Natomiast myślę, że gdzieś tam w podsumowaniu tak naprawdę, czy w podsumowaniu, gdzieś tam w kolejnych odcinkach sugerowałbym, że warto zaprosić tutaj dwie osoby. Jedna to jest profesor Robert Gałązkowski, ratownik medyczny, pierwszy w historii, który uzyskał profesora belwederskiego tytularnego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i kierownik Zakładu Ratownictwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Bardzo wartościowa osoba i postać i myślę, że powinien, że tak powiem, być tutaj. A drugą osobą jest to profesor Jerzy Berładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej i kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który jest bardzo od zawsze przychylny środowisku ratowników medycznym, nigdy nic nie blokował tak naprawdę, zawsze wspierał i myślę, że takie powiązanie tutaj profesora medycyny ratunkowej, profesora ratownictwa medycznego, myślę, że może z tego wyjść coś bardzo fajnego i gdyby się dało zaprosić, a te osoby by się zgodziły, myślę, że to tylko by było dużym impulsem dla całego tego projektu. No nic jak tylko od poniedziałku dzwonić po wszystkich sekretariatach, biurach, szukać tych kontaktów. Dobrze, postaramy się, mamy nadzieję, że się uda. No myślę, że dobrzy ludzie nad nami czuwają i nam pomagają i wspierają i uda się to zrobić, ale zanim Ciebie wypuszczę, pozdrawiam raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie. Pani Kasia zapytała, czy ja słyszałam dobrze drony. Tak, pani Kasiu, musi pani nasłuchiwać, ale... No, to się okazało, że jak mamy w Polsce audyt, to ktoś robi, mamy jakiś projekt dronów, mamy projekt, że jest element konsultacyjny tak naprawdę, tak, więc też jestem zwolennikiem, żeby poszukać rzeczy też pozytywnych, fajnych u nas w Polsce, bo się po prostu dzieją, tylko one są gdzieś w zaciszu, a trzeba po prostu o nich głośno mówić.
Można to o tym opowiedzieć w NT Live na przykład. Totalnie jest za free, można wszystko przemycać, co się chce. Ale dobrze, panie profesorze, jeszcze jedno zadanie. Proszę teraz nam się wyspowiadać. Proszę odpowiedzieć, drogi panie profesorze, ile mamy zespołów ZRM w Polsce i jaki jest podział? Zgodnie z wojewódzkimi planami działania systemu, bo trzeba to liczyć zespoły dodatkowe, które były na czas COVID-u w różnych okresach czasu, 1602 zespoły ratownictwa medycznego, z czego 334 są to zespoły specjalistyczne, a 1268 zespoły podstawowe. 1268 petki i ESEK mamy ile? Proszę 334, razem 1602 zespoły. Proszę zgodnie z wojewódzkimi planami. Drodzy Państwo, pan profesor tutaj rozwiązał dzisiaj nasz konkurs, już chowam to pytanie. Pierwsze 3 osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi, skontaktujemy się z Państwem i dzięki uprzejmości naszego dzisiejszego gościa misiaki 3 polecą. Jak polecą w prywatne ręce i nie będą miały gdzieś tam kontaktu z ZRM-ami, to można podarować gdzieś tam do stacji najbliższej. Ale będzie nam przede wszystkim bardzo miło. No to co, drogi Klaudiuszu, 3 godziny 50, to jesteś absolutnym rekordzistą, muszę powiedzieć, więc nie ukrywam, że to była wielka przyjemność spotkać Cię dzisiaj w NT Live. Było mi niezmiernie miło, że zdecydowałeś się na rozmowę z nami i bardzo się cieszę, że no, pomimo dużych obowiązków, ilości tego wszystkiego, które masz, zrobiłeś to, ale przede wszystkim też Tobie dziękuję jak ratolowi, że robisz fajną robotę, angażujesz się w to wszystko, utrzymujesz naprawdę świetny poziom, ale nadal jesteś po prostu dobrym, fajnym naszym kolegą po fachu i za to bardzo dziękuję i bardzo za to Cię szanuję. Dzięki za słowa, również pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to był 85. odcinek NT Live. Ja nazywam się Jacek Borowek, a naszym gościem był profesor Akademii Śląskiej, pan doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny i jak żeście Państwo dzisiaj słyszeli, już są pewne zapowiedzi, zobaczymy co przed nami, jeszcze 15 odcinków do 100, a potem się zobaczy, co z tym wszystkim będzie można zrobić. Kłaniam się Państwu nisko, bądźcie zdrowi, dobrej nocy, miłego weekendu. Pozdrawiamy.